że robicie takie deale. Jak się sprzedaje takie duże tikety i jak wy to robicie? Jak do tego dochodziłeś? Przed tobą przedsiębiorca, chyba w każdym pozytywnym kontekście tego słowa, właściciel FUS Agency skupiającej się na technologii WordPress. Czujesz, że jest taka jedna umiejętność, którą mógłbyś wymienić, której brak sprawiłby, że nie doszedłbyś do obecnego etapu? Największym takim, boosterem dla mnie było to... Dobra, co wam nie wyszło? Cześć. Dzięki, że wpadłeś. A to dobrze się składa, bo twój dzisiejszy gość to przedsiębiorca, który wierzy, że nauczy cię, jak rosnąć. Szybko określimy, do jakiej skali już wie, co robić. Ostatnio odkrywamy mapę biznesów agencyjnych i wierzę, że mój rozmówca sprawi, że twoja mapa zrozumienia tego kawałka biznesu będzie w dużo lepszej rozdzielczości. Co za tym idzie, wierzę, że dzięki tej rozmowie będziesz mógł podejmować po prostu lepsze decyzje. Nasz wspólny gość to ktoś, kim ego nie kieruje w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Postaram się dziś dowiedzieć, czy w jego przypadku to optymalny stan do wykładniczego rozwoju. Wierzę, że ta rozmowa pokaże ci, że to nie takie oczywiste. Pokazuje z roku na rok, że potrafi coraz lepiej grać w biznesową grę. Mam pewne podejrzenia, dlaczego tak się dzieje. Postaram się wspólnie sprawdzić, gdzie dziś znajduje się jego granica postrzegania i jak może nam pomóc w zrozumieniu pewnych mechanizmów. To jednocześnie ktoś, kto nie za bardzo cokolwiek może ugrać przychodząc do tego podcastu, dlatego doceń, że robi to z czystej intencji oddania tobie praktycznej wiedzy, którą zdobywał w boju. Wydaje mi się, że znam cię na tyle, że wiem, że zrozumiesz, o co mi chodzi. Przed tobą przedsiębiorca, chyba w każdym pozytywnym kontekście tego słowa, posiadający growth mindset, za chwilę ci to pokażę, właściciel FUS Agency skupiającej się na technologii WordPress, czy to rzeczywiście agencja, czy raczej software house, postaramy się zaraz dowiedzieć. Prywatnie super pozytywny, pogodny, a przy tym niepodważalnie skuteczny człowiek. Ale to ocenisz, jak zawsze, sam. Oddaję ci mojego gościa, Michał Kazimierczak. Cześć Michał, dzięki, że tu jesteś. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie, mega mi miło. Jak się czujesz w ogóle przy tym nagraniu? No tak jak rozmawialiśmy, lekko spięty i niegotowy. Lekko spięty, niegotowy. Dobra, to zaczniemy super miękko. Postaramy się wejść w temat, który znasz bardzo dobrze. Powiedz, kim wy jesteście jako biznes? Czy to jest agencja, czy właśnie WordPressowy software house, czy macie jakieś konkretne zaimki, które chcecie stosować? Jak ty to widzisz? Wiesz co, sam nie znam do końca definicji. Zaczęliśmy bardzo dawno temu jako agencja, albo ja zacząłem jako taki przedsiębiorca budujący agencję, ale gdzieś tam po drodze udało mi się tę agencję rozwinąć do kilku osób, ale gdzieś po drodze stwierdziłem, że ja bym chciał jednak jakiś większy biznes spróbować zbudować. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, no i zdecydowałem, że ta specjalizacja WordPressowa to jest coś, co może być ciekawego. Z jednej strony dlatego, że nam już wtedy takie projekciki małe wychodziły, z drugiej strony dlatego, że to były wtedy, wiesz, takie czasy, że była firma typu Cut to Code, nie Cut to Code, Cut to HTML, Chop, takie biznesy, które, wiesz, robiły bardzo dużo takiej masówki i mnie się wydawało, że to może być fajna droga do tego, żeby właśnie zbudować większy biznes i jakby w tą stronę pójść. No, życie pokazało nam zupełnie inną drogę, czyli nie szliśmy w ilość projektów małych, a raczej cały czas idziemy w wielkość pojedynczych projektów. Więc, no ale to było jakby taki, wiesz, taki impuls do tego, żeby w tą stronę pójść, no i od tego się zaczęło. Dzisiaj jesteśmy zespołem, odpowiadając na pytanie, deweloperskim. I to nas różni od agencji, bo większość takich agencji webowych skupia się wokół kompetencji UX, UI, mają fajny design, fajną stylistykę, fajną wiedzę też w tym zakresie, a ten development idzie gdzieś tam z tyłu, ciągnięty taki, wiesz, na szarym końcu, a u nas jest odwrotnie. My mamy mocny development i to jest nasza największa siła. Więc jesteśmy takim WordPress software house'em. Nie wiem, jak to inaczej zdefiniować. W większości agencji chyba nawet development
często nie jest in-house, nie? Tak, i myśmy też mieli taki okres, że świadczyliśmy usługi dla agencji, no, dokładnie. A jak ty oceniasz w takim układzie wasza agencja versus, powiedzmy to, tradycyjna agencja, chociaż ciężko w ogóle coś takiego określić, wasze kompetencje versus ich kompetencje, bo powiedziałeś, że jesteście nieźli w developmencie, a jak jest właśnie z designem, z UX-em, UI-em i tak dalej? U nas? Wiesz co, mamy tego skilla, nie? Mamy skilla i in-house, natomiast procentowo on jest totalnie odwrotny do tego, co masz normalnie w agencjach, nie? Czyli u nas jakby 90% biznesu to jest development i 90% teamu to jest development i skilla to jest development. UX, UI jest, mamy, tak jak powiedziałem, i in-house, mamy też, wiesz, partnerów, których dobieramy do projektu w zależności tam od jakiejś specjalizacji, natomiast bardzo duża część naszych klientów w ogóle nie potrzebuje tych kompetencji od nas, nie? To są firmy większe, które mają to in-house'owo u siebie znowu, nie? Jeżeli weźmiesz pod uwagę, my w chwili obecnej specjalizujemy się, też jakby wyszło to naturalnie na przestrzeni lat w takich tematach SaaS-owych, technologicznych, to są firmy, które, wiesz, w digitalu się bardzo dobrze poruszają i po prostu mają te teamy u siebie i nie potrzebują od nas UX-a, potrzebują partnera, który będzie im w stanie ogarnąć tą, w cudzysłowie, stronkę i, wiesz, być z nimi przez lata. WordPress nie kojarzy się, przynajmniej powszechnie, z dużymi, skomplikowanymi projektami. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jak ty to widzisz dzisiaj? Bo na początku pewnie też tak było. Było, no myśmy, wiesz, zaczynali od stronek dla przysłowiowych, z całym szacunkiem oczywiście, dentystów i fryzjerów, nie? Czyli robiliśmy takie stronki tam po 5 koła i też od tego zaczynaliśmy. Natomiast, no, wiesz, powiedziałeś o tym growth mindsetie. Jakby cały czas ja miałem takie podejrzenie, że jest coś więcej. I że można, zresztą nawet, wiesz, mam taką anegdotę, jak poszedłem sprzedać pierwszą, w mojej ocenie, większą stronkę i pojechałem do klienta, który był software house'em z Łodzi i wbijam tam na spotkanie, nie mam, wiesz, jasne dżinsy, skórzane buty, pasek pod kolor, nie, koszula do spodni i mówię, za dychę to puszczę, nie? I z tyłu głowy takie poniżej dychy, nie ma bata, nie? No i wchodzę, a chłopaki, witam mnie prezes, wiesz, bo jest ciepło strasznie, lato, prezes z osobą, która była odpowiedzialna za sprzedaż w tej firmie i mówią, słuchaj, my mamy 3 dychy na to, wiemy ile to kosztuje, także zróbcie nam to fajnie, bo tam widzieliśmy w portfolio, że fajnie robicie, ale nie może to kosztować więcej niż 3 dychy. Co ty na to, nie? Ja tak siedzę, a oni w krótkich spodenkach przy okazji, wiesz, w t-shirtach i to był mój pierwszy w ogóle kontakt z branżą IT też przy okazji. No i jakby okazało się, że wiedzieli, co mówią, bo wtopiliśmy na tym projekcie, mimo tego, że sprzedaliśmy za 3 dychy, to nie zarobiliśmy na 3 razy drożej niż chciałeś i wtopiłeś. Tak. No, to zastanawiam się, co by się stało, gdybyś to ty musiał rzucić pierwszy kwotę, nie? Pewnie bym rzucił dychę, a oni by się zgodzili i byśmy wtopili o 2 dychy więcej, nie? Ciekawe, czy by się zgodzili, bo mogliby uznać też, że... Mogliby, no, że nie wiem, o czym mówię. Tak. Tak. No i pewnie by trafili, nie? No, ale wracając do tego głównego wątku i pytania, to jakby, wiesz, z każdym jakby kolejnym levelem, na który my wchodzimy, to nam się otwiera jakby nowy horyzont, nie? I jakiś czas temu, chyba 2 lata temu, albo już może trochę ponad, dołączyliśmy do WordPress VIP-a jako firma. To jest taka tytuł i grupa agencji, która się skupia wokół firmy Automatic, która tworzy WordPressa. To jądro WordPressa jest odpowiedzialna za to i tam za WooCommerce, za WordPressa, za parę innych produktów wokół tego. Tych agencji nie ma dużo, bo w tej chwili ich jest chyba 67 na całym świecie. Tak. I mamy, wiesz, takie spotkania raz na rok, czy tam czasem częściej się widzimy na jakimś wspólnym lunchu gdzieś w knajpie, właśnie nas zapraszają w Londynie czy gdzieś. Jak zaczęliśmy rozmawiać z tymi ludźmi, to się okazało, że w ogóle temat projektów WordPressowych to jest w ogóle jakieś, wiesz, tam są horrendalnie duże projekty, nie? Coś, o czym ja bym nigdy nie pomyślał, projekty za 1, 2, 3 miliony dolarów, funtów, wiesz, oni robią takie tematy, nie? Cały system wydawniczy The Times jest na przykład oparty na WordPressie i to jest coś, co mi przez te lata, jak się tym zajmujemy, to jakby, wiesz, co jakiś czas jest
spada na nas taka bomba, że nam to po prostu otwiera oczy, nie? Albo dostaliśmy kiedyś zapytanie od dużego wydawcy magazynów światowych, że potrzebują zmontować zespół 35 osób WordPressowych do migracji właśnie swoich różnych CMS-ów do jednego WordPressowego, nie? Nas wtedy było 14 łącznie, więc nie podjęliśmy wyzwania, ale to też było taki moment, że otwarłem szeroko oczy, że tam naprawdę jest jakby space na świecie do tego, żeby rozwijać firmę wyspecjalizowaną w takiej jednej technologii. Mówisz, że nie podjęliście tego wyzwania. Co by się musiało stać, żebyście wzięli ten deal w tamtym momencie, będąc wielkościowo 14-osobowym zespołem? No wiesz co, oni mieli oczekiwanie zmontowania dla nich tylko 30-osobowego zespołu na szybko, nie? Więc to po prostu ja tego nawet nie rozważyłem jakoś tak realnie. Okay. Dzisiaj wziąłbyś to pod uwagę, gdybyś miał, nie wiem, 2 razy większy projekt do wzięcia? Chyba nie. Okay. Chyba nie. Też z drugiej strony już, wiesz, znam dosyć sporo niuansów, jakie przy tego rodzaju projektach występują i wiem, że to trochę nie działa, przynajmniej u nas tak, że jesteśmy w stanie, wiesz, nawet gdybyśmy byli w stanie zatrudnić 30 nowych osób, to zanim one by się jakby ociosały w boju do tego rodzaju projektów, które my robimy, bo WordPress deweloperów, wiesz, to też jest tak samo jak WordPress jest pojemnym pojęciem i zrobisz na nim stronkę za 5 koła i system wydawniczy jakiegoś dużego wydawcy, tak samo, wiesz, WordPress deweloperzy są bardzo szerokim jakby gałęzią, nie? Ich skill jest bardzo szeroki i może być ktoś wyspecjalizowany w jednej konkretnej rzeczy i na przykład już w projekcie na WooCommerce sobie dobrze nie poradzi, mimo że to też jest WordPress, nie? Więc widzę, że u nas jest taki, wiesz, jakby sezonują się te osoby, które do nas dochodzą, to one mają jakiś czas na rozbieg, muszą dołączyć do projektu, popracować trochę z nami i po jakimś czasie zaczynają już fajnie działać. Super. Zaraz jeszcze porozmawiamy o tym transferze w ogóle wiedzy. Mówiłeś stronki po 5 koła na samym początku robiliście. Jaką najtańszą zrobiliście na samym starcie? Jezu, za friko. Za free, tak? Czyli... Nawet, wiesz, nawet teraz nam się zdarza zrobić coś w jakichś takich dziwnych układach. No. Okej. W jakich dziwnych układach? No, na przykład... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo deal jest jeszcze nie podpisany, ale z drugiej strony już jest wydrukowany, więc chyba się podpisze. Nie? Więc zaznaczam, jakby nie wyszło to, że jest jeszcze nie podpisany. Spoko, wiesz, ten odcinek jednak z opóźnieniem puszczamy te odcinki. No spoko, myślę, że to może iść, najwyżej trzeba będzie sprostować, że to się jednak nie doszło do skutku. No ale wiesz co, w zeszłym roku w IT, jak pewnie wiesz, to był dosyć duży kryzys, taki krach na rynku i nas on też dotknął. No i wtedy się różne ciekawe rzeczy działy, leżały też takie, wiesz, jakieś dziwne właśnie tematy, dziwne układy na ulicy, po które się wystarczyło gdzieś tam jakoś postarać. No i do nas trafił projekt, który został nam podsunięty i on jakby w pierwszej fazie był normalnie jakoś tam wyceniony, była to drobna stronka, jakiś tam drobny landing page dla zespołu, który na katamaranie ma zamiar pobić rekord świata w upłynięciu kuli ziemskiej. No i wiesz, i jakby zaproponowali nam dalszą współpracę barterową, bo tam chcieli jeszcze jakieś drobne zmiany. Okazało się, że nikt jakby nie chce z nimi w ten sposób współpracować. No ja stwierdziłem, że skoro wiesz, i tak mamy ławkę, to dlaczego tego nie zrobić, nie? No jakby nic gorszego się już nie wydarzy niż się działo w tamtej chwili, nie? No i fast forward pół roku, nasze logo jest, wiesz, naklejone zaraz obok loga po prostu Richarda Milla, nie wiem czy kojarzysz, producent zegarków ekskluzywnych i turbodrogich na maszcie normalnie katamaranu, który gdzieś tam w Saint-Tropez będzie, wiesz, cumował i tam jest Richard Mille, jakichś 2 gigantów IT i FUS, nie? Myślisz, że wpadnie stamtąd jakiś klient, czy to bardziej nie mam PR-owe? pojęcia, ale jest to... Myślę, że jakoś PR-owo będziemy to mogli fajnie wykorzystać. Myślę, że jest to w ogóle super story, wiesz. Nigdy nie wiesz, gdzie ci się takie story przyda, przy której kawie ono coś może zadziałać. Mamy zaproszenie na networking na pokładzie tego katamaranu, właśnie chyba w Saint-Tropez, o ile dobrze pamiętam, więc pewnie pojedziemy i pewnie kasa, tam mogą być jacyś ludzie, z którymi warto pogadać, więc jak wiesz, nie wiadomo, nie? No, nie wiadomo. Czujesz, że byłbyś w stanie wycenić ekwiwalent wartości tego? No bo z drugiej strony nie zrobiliście tego za darmo, no, tylko rzeczywiście licząc na jakieś korzyści, tak?
wiesz co, totalnie mi to nie chodziło po głowie. Myślę, że to jest niewycenialne, bo wiesz, to jest jeden strzał. No, jeżeli Richard Mille na tym katamaranie podejdzie do nas i powie, cześć chłopaki, słuchajcie, weźcie namanijcie stronkę, a ja w sumie nasze logotypy są już obok siebie, to... Tak, a ja oprócz tego jeszcze tak się składa, że mam udziały tu i może warto pogadać. To wiesz, to są czasem... Zresztą to jest chyba coś, co w ogóle łączy historie biznesowe, nie? Że każdy ma jakiegoś takiego strzała, taką historię znikąd po prostu, która się nie skleja i wiesz, jak jej słuchasz, to masz taką myśl, że jakbyś to po prostu chciał wymyślić i zaplanować, to nie zrobisz tego, a one się po prostu pojawiają, więc jakby, no tak jak powiedziałem, i tak było u nas słabo, jak na całym rynku, więc ja stwierdziłem, że kurde, katamaran to brzmi spoko, nie? Robią coś fajnego, więc jasne, no. Spoko. To jest ciekawe, no bo tak, bo to rozmawialiśmy trochę wcześniej i tutaj właśnie na tym podcaście próbujemy gdzieś złapać jakiś wzór, a często się właśnie okazuje, że tego wzoru nie ma, tylko to jest szukanie okazji i rzeczywiście korzystanie z tego, co się pojawia. I tak jak mówisz, no ciężko by było to zaprojektować, jakby ktoś chciał, chociaż podobno i tacy istnieją. Podobno zły plan jest, wiesz, lepszy niż brak planu, nie? Tak. A z drugiej strony każdy plan się sypie po miesiącu od jego wymyślenia, nie? Tak, to powiedział kurczę, jakiś bokser taki dosyć znany, Mike Tyson chyba, że wszystko, każdy ma plan, dopóki nie dostanie pierwszego strzała na ryj. No dokładnie. No coś w tym stylu. Czy tak. Strategię, tak. Dobra, mówiłeś stronki po 5000 zł, tyle stronki nie kosztują. Wiesz co, to jest pytanie. Tak. Znaczy kosztują, ale kurde, no. Słuchaj, startowaliśmy w przetargu ostatnio, no. Znaczy już jakiś czas temu i pani po prostu rozżalona, wiesz, mi mówi, że oni totalnie nie wiedzą, co mają zrobić, bo dostali rozstrzał między tam 17 000, a wiesz, 900, nie? No właśnie. I ja wierzę, że każda z tych ofert jest absolutnie jakby rozsądna w takim znaczeniu, że osoba, która ją tworzyła, jakby miała jakiś pomysł za tym i wiesz, i to na takiej rozmowie 1 na 1 pewnie by się to nawet dało obronić, nie? Tylko to są totalnie różne rzeczy, totalnie tak, różne produkty. Każdy wycenia co innego. Nie? Każdy wycenia co innego. Nietechniczny klient musi złożyć, wiesz, jakieś wytyczne do takiego przetargu i tak dalej. No ja nie zazdroszczę w ogóle kupującym takie usługi. Nie w ogóle cała branża IT w tym takim, wiesz, time and material, nie? I to jest naprawdę z punktu widzenia kupującego uważam, że to jest ciężka sprawa, nie? To jest trudne, nie? Dobra, wy uczestniczycie w przetargach? Nie, bardzo rzadko. Dlaczego? Rzadko. Dlaczego nie uczestniczymy w przetargach? Wiesz co, ze względu głównie na nasz fokus po prostu, nie? Czyli jeżeli strategią i jakby naszym fokusem jest budowa dużych takich contentowych stron, głównie dla firm SaaS-owych, technologicznych, tam gdzie jest duży marketing, gdzie właśnie bardzo profesjonalnie ten content marketing jest tworzony, gdzie jest duży ruch, gdzie jest duży fokus na ruch, no to nie są firmy, które startują w przetargach, nie? Spoko. No dobra, no to ile kosztuje właśnie, no nie powiem stronka, no bo to nie jest jedna strona, tylko taka usługa zaplecza stron dla biznesu SaaS-owego. Nie będę kontynuował, ty powiedz. To jest pytanie bez odpowiedzi, nie? W sensie, ile chcesz? Nie, no wiesz, to jest mega ciągły proces, nie? My praktycznie ze wszystkimi takimi klientami naszymi jesteśmy, wiesz, w stałej pracy od kilku lat i ten jakby ta praca na początku, która jest do wykonania, kiedy budujemy ten serwis, te w ogóle zręby pierwszego projektu, no to w naszym przypadku będę ci mówił w godzinach. To w naszym przypadku to są tematy między, nie wiem, 500-600 godzin takie mniejsze, a 1500-2 takie większe, nie? Ale za tym idzie, wiesz, jeszcze kolejne setki godzin, potem czasem dziesiątki, no to już tam zależy, wiesz, jak też dynamicznie klient działa i jak dobrze jest wytworzone to, co zostało wytworzone na początku, ale to jest po prostu ongoing proces, nie? To, co ja widzę, to, że te teamy, z którymi my pracujemy, klienckie teamy,
że oni bardzo duży nacisk kładą na testy i na ciągłe usprawnienia, ciągłe zmiany, więc jakby to nigdy nie jest skończony produkt, nie? No tak, w SaaSie jestem w stanie sobie się domyślić, że to jest praktycznie non-stop optymalizacja, no bo to ma sprzedawać, nie? Tak. Przede wszystkim. Jak poznałeś podobne firmy do twojej właśnie między innymi na tych spotkaniach WordPress VIP, tak to się nazywa? Ta odznaka? Tak. Nosicie dumnie. To znalazłeś tam teamy, które robią projekty dużo, nie wiem, rząd, 2 rzędy wielkości większe od waszych, mimo tego, że są podobną firmą wielkościowo, czy jakościowo, czy to są jednak dużo większe już biznesy? Jak to widzisz? Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Dwojako. Są duże firmy, takie, które mają, 100, 150, 200 osób. Chyba największa firma, taka typowo WordPressowa, jaką poznałem, to była w okolicach 200 osób, właśnie firma ze Stanów. Ale są też mniejsze i takie fajne projekty, widzę, że robią mniejsze teamy, 30-40 osobowe. To jest, jakby nie sądzę, żeby to była kwestia wielkości, to znaczy odpowiedzią, jeżeli chcemy odwrócić to pytanie i jak dużą firmę musisz mieć, żeby robić takie fajne, duże projekty typu ten przysłowiowy The Times, o którym mówiliśmy, to sądzę, że jest pewna minimalna wielkość, żeby taki projekt dźwignąć. W sensie nie sądzę, żeby taka organizacja się zdecydowała, na 6-osobowy zespół. Natomiast myślę, że to, że te firmy się nie rozwinęły bardziej i jakby mają 30 osób i robią takie tematy, to jest kwestia albo decyzji, albo świadomej, albo nieświadomej już tego ownera, czy tam CEO, czy kto tam jest. Nie? No to jakbyś określił właśnie taką dobrą, zdrową twoim zdaniem wielkość, żeby móc robić duże rzeczy, ale jednak nie być korpo, no bo ja widzę, że jest sporo takich ludzi na rynku IT, które deklarują, że oni nie chcą mieć takiej opasłej, wielkiej firmy. Niektórzy mówią, że to przez to, że tłumaczą się, dlaczego nie rosną, albo coś w tym stylu, że ci, którzy nie mają jakichś aspiracji, to znaczy, że to jest tylko takie tłumaczenie, dlaczego nie będziemy więksi, ale niektórzy czuję, że naprawdę tak uważają. Jak ty byś siebie sklasyfikował w tym kontekście i jak myślisz, jaka wielkość firmy mogłaby umożliwić wzięcie udziału właśnie w projektach top of the top, jeżeli patrzysz na ten twój rynek światowo-wordpressowy, tak to nazwijmy. Wiesz co, nie wiem jak to jest mieć większą firmę niż taką, jaką mamy teraz, nie? Ile teraz macie osób? W okolicach 30, chyba 30 kilka, nie pamiętam dokładnie. I to jest fajna wielkość, ona ma plusy, ma pewnie też dużo minusów, ma dużo plusów. Jak nas było 15 osób, to też była super wielkość. Natomiast w projektach top of the top najpierw byśmy je musieli zdefiniować, nie? No, co to jest. Spróbujmy. Ale no nie wiem, zakładam, że to są projekty, w których bierze udział już pewnie w okolicach na przykład, 10-15 osób, nie? Okej. Że to jest już jakby taka wielkość, no bo jeżeli mamy coś wytworzyć i to kosztuje, tak jak ten jest w ostatnim czasie był głośny case TechCruncha bodajże, który wypuścił nową wersję swojego serwisu i jest case study, że tam ponad $1 milion to kosztowało, nie? I się oczywiście, tam dużo ludzi oburzyło, że takie coś tam zrobił w garażu za 20. No, dokładnie. To
jakby ilość godzin pracy, bo to finalnie w IT się wszystko, przelicza na godziny pracy, jest tak duża, że musisz mieć, żeby w jakimś sensownym czasie w ogóle to wytworzyć, nie? To musisz zapiąć do tego po prostu więcej osób niż 3. Więc jak masz zbudowany zespół 10 osób do projektu i żeby to był zdrowy biznes i żeby ten klient ci nie generował 80% przychodu, no to musisz mieć jeszcze, pozostałych klientów, czyli to nam powoduje, że już pewnie musimy mieć, nie wiem, w okolicach 100 ludzi, żeby to było sensowne, nie? Tak, no bo przy 50% obłożenia zespołu jednym projektem to słabo, jest nie? Dosyć duże ryzyko. To może być Eldorado i po prostu złapałeś Pana Boga za nogi do momentu, kiedy coś się nie wydarzy złego, nie? Więc to już wchodzimy w 100. No i trzeba pamiętać też o perspektywie klienta, nie? Jeżeli ja bym był klientem i budował core biznesu, bo też takich dużych projektów się nie buduje po to, żeby mieć fajną stronkę, wizytówkę, nie? Tylko budujesz core biznesu albo jakiś istotny element tego biznesu. Czyli fajnie by było jeszcze zarobić, tak? No to tak, klient musi zarobić, ale bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że... Wy musicie zarobić. Oczywiście, ale z perspektywy klienta patrząc, nie? Że w momencie, kiedy ty szukasz wykonawcy, partnera do takiego projektu i tak jak mówię, to nie są projekty, że tu zaczynasz, tu kończysz, jest koniec, tylko to jest projekt ongoing, współpraca na raczej dłuższy czas, koszt przekazania takiego projektu, wdrożenia się kolejnego zespołu, znalezienia kolejnego zespołu. Jeśli byś chciał zmienić wykonawcę, to też są jakieś koszty. Mimo że to jest WordPress, więc plusem WordPressa jest to, że znajdziesz ten zespół do przejęcia. Nawet możesz zbudować, do takiego bieżącego supportu mały zespół u siebie w firmie i oni to przejmą, bo jest dużo programistów WordPressowych, technologia jest otwarta, to nie jest tak, że podpisałeś cyrograf z jakimś, zbudowałeś sobie custom made CMS i potem co dalej, nie? Natomiast mimo wszystko te koszty zmiany wykonawcy są, więc jeżeli ja bym był klientem i chciał zbudować 10-osobowy zespół w jakiejś firmie, no to chciałbym mieć też taką pewność, że to jest na tyle duża organizacja, że jak się coś podzieje, będzie gorzej na rynku, ludzie się zwolnią, ktoś z tego teamu odejdzie, że oni będą w stanie mi jakby zapewnić ciągłość pracy, nie? Więc też musisz mieć jakąś masę krytyczną, jakiegoś skilla, jakieś procesy, właśnie jakiś transfer wiedzy, umiejętność tworzenia dokumentacji, onboardingu nowych osób, żeby z punktu widzenia klienta ta praca szła, była w miarę niezakłócona i o ile może być coś niezakłóconego w projektach IT, nie? To tak. Fajnie, żeby jakby się zbliżać do tego ideału, nie? Tak, trzeba dążyć, wiadomo, że tam się nie dojdzie. Czyli po prostu patrzysz na to pod takim kątem, że jakby wielkość tego zespołu ma zmniejszać mentalne ryzyko u klienta po to, żebyście też zwiększyli i konwersję na sprzedaży i żebyście w ogóle te projekty mogli pociągnąć, tak? No tak, pytanie było, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy mogli brać takie projekty top of the top. No to odpowiedzią na to, oprócz całej reszty rzeczy pod tytułem, że musimy dostawać takie leady, musimy mieć marketing, musimy mieć takie case'y i tak dalej, ale jedną z takich głównych rzeczy w mojej ocenie jest to, że musisz mieć jakby tą masę krytyczną, jakąś już konkretną wielkość, żeby sobie z takim projektem po prostu poradzić. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to pierwotne, czyli z jaką firmą jakby ja bym chciał mieć do czynienia, tak, bo o to pytałeś, jaka firma jest fajna w kontekście wielkości, to odpowiedź brzmi nie wiem, to znaczy jakby jeszcze nie wiem jak to jest mieć 70-osobowy zespół, myślę, że coś się gubi po drodze, na pewno się gubi, jakaś, chociaż może to jest przekonanie, tylko może się nie gubi, nie? Ale może się zgubić jakaś taka, rodzinna atmosfera, taki, team spirit, może nie musi, nie wiem. Natomiast taka wielkość, jaka jest teraz, to już naprawdę jakby jest fajnie, nie? To już zaczynają się przed nami otwierać też znowu nowe możliwości inne niż takie, jakie mieliśmy tam, nie wiem, 3 lata temu, więc spoko. Czy czujesz, że należenie na przykład właśnie do tej grupy WordPress VIP i pewnie innych tego typu, bo zgaduję, że istnieją jeszcze networki porównywalne do takich grup, daje wam jakąś taką rzeczywiście dźwignię, przełożenie na biznes, czy raczej po prostu korzystasz z tego jako mentalna dźwignia, żeby zobaczyć, że są inne biznesy, które są podobnej wielkości, radzą sobie jeszcze lepiej, można być lepszym operacyjnie i tak dalej. Jak do tego podchodzisz? Bardzo chciałem, żebyśmy byli WordPress VIP-em. Jak w ogóle to się stało?
pisałem tam na LinkedInie do wszystkich, nie? Okej, dobrze. Jak jeszcze nie mieli... wychodziłeś. Cold maile szły, wiesz, tylko ręczne moje. Jak jeszcze to nie było modne. Nie, no jakby próbowałem się tam po prostu dostać, bo w momencie, w którym my przystępowaliśmy, czy tam próbowaliśmy się z nimi dogadać, to nie było to jakoś super, tak wiesz, ustrukturyzowane i większość tych firm, tam są też poziomy tego partnerstwa, jest Gold i Silver. My jesteśmy Silver, czyli ten niższy, a Gold to są firmy, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój samego WordPressa. Okay. Czyli wiesz, albo są autorami jakiegoś ważnego pluginu, albo dopisali jakiś ważny kawałek kodu do samego tego do tego jądra jakby WordPressa, więc to już trzeba mieć dla community jakieś zasługi, bo sam Automatic jako twórca WordPressa też bardzo dba o rozwój community i o wspieranie tego WordPressowego community, bo to jest jedna z większych takich, powiedzmy, sił, jeśli chodzi o WordPressa i o sam sukces. Zresztą WordCampy, które się odbywają na całym świecie, to jest doskonały przykład tego community. To jest praktycznie, wiesz, wolontaryjna praca, a to są naprawdę świetne, duże imprezy organizowane przez ludzi, którzy po prostu się tym mega pasjonują, nie? Więc ja chciałem po prostu, żeby nasza firma była w tym gronie. Też odbierałem to jako po prostu wyróżnik, nie? Jesteśmy jedyni w Polsce w tej chwili, więc to zawsze to jest, wiesz, na pewno nam nie zaszkodzi taki tytuł, no nie? Oczywiście. Puchar na półce, tak, nikt puchar nie na zaszkodzi. półce. Ale też, wiesz, weryfikowali nas, nie? Pod kątem technicznym, sprawdzali, co zrobiliśmy. Widać było, że ten proces wtedy był bardzo taki nieustrukturyzowany. Były wywiady, był wywiad ze mną przeprowadzony, chyba z kimś z teamu też był przeprowadzony wywiad, więc tak fajnie do tego podeszli. Co nam to daje teraz? Na pewno tego nie wykorzystujemy tak, jakbyśmy mogli. Okay. Więc to jest pierwsza sprawa. Zdarzają się lidy, jasne, że tak. Od innych firm, od partnerów, czy od partnerów samej... albo od samego WordPress VIP-a, bo WordPress VIP oprócz tego, że to jest grupa agencji pod patronatem Automatica, to jest to też taki system, powiedzmy, w uproszczeniu hostingowy do dużych tematów właśnie wydawniczych głównie, który jest stworzony w oparciu o AWS-a, jest zoptymalizowany pod takiego enterprise WordPressa, no i po prostu taki team, wiesz, DevOpsowy, WordPressowy mamy dzięki temu, który nas może wspomóc przy projektach właśnie z dużym ruchem. Natomiast to, co jest istotne w tym temacie akurat, to też to, że jakby Automatic tą usługę sprzedaje, nie? Więc my jesteśmy też trochę, może nie, że jesteśmy, ale możemy być resellerem po prostu tej usługi. A co moglibyście mówić, że nie wykorzystujecie w pełni? Co moglibyście jeszcze mocniej wymaksować, jeżeli chodzi o uczestnictwo w takich inicjatywach? Wiesz co, no moglibyśmy po prostu przyjąć do tego jakąś strategię, wymyślić sobie, co chcemy z tym zrobić. Na przykład WordPress VIP daje dużo możliwości promocyjnych, z których nie wykorzystujemy, nie? Jakieś wspólne, nie wiem, raporty, wiesz, wspólny content, wspólna promocja tego contentu, no i jest to coś, co akurat u nas wisi na półce rzeczy do zrobienia w marketingu. Myślę, żeby nam to mogło pomóc się zaprezentować, wiesz, na arenie takiej międzynarodowej po prostu, ale nie udało nam się jeszcze podejść do tego tematu, więc jakby transparentnie mówię, że nie wykorzystujemy. Myślę, że to może być fajna opcja, ale dla mnie największą rolą WordPress VIP-a, którą on osiągnął u nas do tej pory, to jest mój mindset, nie? Okej, po prostu, no właśnie wiesz, pogadałem tam też grzebałem. No. Tak, że zobaczyłem, że się da więcej i to, wiesz, myślę, że to jest taki milestone, tak jak ci chłopaki z Łodzi, którzy położyli 3 dychy, a ja chciałem tam 7 czy ileś. Tak samo tutaj to jest taki kolejny moment, w którym, wiesz, zobaczyłem, że wow, tam jest naprawdę dużo jeszcze na horyzoncie do zrobienia i ten sufit jest dużo wyżej niż to, co mnie się wydawało, że jest maksem. Fajnie, no bo ja właśnie z większości, nie wiem, materiałów, źródeł, jak widzę, ludzie chcą poznawać biznes, no to skupiają się bardziej na takich technicznych aspektach. Zresztą ja też mam taki odruch zawsze, ale rzeczywiście ten mindset gra przeważnie kluczową rolę tego ownera. To otwierasz wątek, stary. To szklany sufit ownera to jest automatycznie szklany sufit dla firmy, nie? Jeszcze nie otwieram. Z takich, ale otworzę, obiecuję. Okay. Z takich firm
ultra profesjonalnie zajmujących się WordPressem, gdzie to jest ich główna specjalizacja, bo wtedy o czymś takim mówię, to kojarzę tylko was i White Label Coders. Pozdrawiam Pawła Zmysłowskiego. Również. On mi się właśnie bardzo dobrze kojarzy z tą technologią i nie widzę nikogo innego, ale może nie mam poglądu takiego na rynek. Czy to jest tak, że ja po prostu nie znam tych firm, czy to jest rzeczywiście taka bardzo mała nisza? Wiesz co, jeżeli pytasz o polskie zespoły... Tak, pytam o Polskę. To myślę, że to jest nisza. To znaczy mało jest firm, które się... Każda firma IT robi WordPressa, tak? Tak. Ale jest to taka kula u nogi często, nie? Jest dołożony po prostu do czegoś tam i tam mamy 2-3 ludzi faktycznie. Znaczy każda to przesadziłem, ale tak, dużo. Ale jest to jakby, wiesz, często spotykane, nie? Czy jest dużo takich teamów WordPressowych? Wiesz co, ja nie wiem, ja nie szczerze to nie robię analizy konkurencji, w sensie nie wiem, a w Polsce to już na pewno, bo jakby mam taką chęć, wiesz, eksploracji tej zagranicznej bardzo, czyli realizowania tego, no mam takie marzenie, żebyśmy po prostu wychodzili na zagranicę, my jako firma, realizowali tam projekty i po prostu pokazywali, że w Polsce się da jakby w ten sposób działać, nie? Że nie musimy być tylko, wiesz, podwykonawcem po 6 agencji i na końcu jest jakiś tam ziomek z Polski, co klepie tego WPK i update'uje pluginy, tylko że my naprawdę potrafimy właśnie zrobić takiego TechCruncha albo coś w ten deseń, więc raczej jak ja patrzę na taką inspirację dla siebie, to patrzę w stronę tych teamów WordPress VIP-owych, nie? Lub też w innych technologiach, no bo to wiesz, te pikiełko WordPressowe to jedno, ale przecież jest dużo firm w innych technologiach, które też pokazują, że się da, nie? Tak, no Polska ma dobrych programistów, tutaj chyba świat nie ma wątpliwości już. Powoli to przekuwamy. Czy czujesz, że takie, no powiedziałbym, ultra zniszowanie tylko do tej technologii sprawia, że tworzy się wam jakiś sufit i nigdy nie urośniecie do pewnego poziomu? Czy odwrotnie? Bo czasem to ultra niszowanie, mimo tego, że to jest super nisza, wąska, to ona podnosi jednak przychody i podnosi wielkość firmy. Jak ty do tego podchodzisz i czy widzisz, że w tym temacie może być jakiś sufit? Wiesz co, mówiąc z moich osobistych doświadczeń, gdybyśmy nie zrobili fokusu, to myślę, żebyśmy nie doszli do tego momentu, w którym jesteśmy i na pewno nie miałbym takiej, wiesz, chęci do rozwijania tego dalej. I w ogóle takiej wizji do tego, że to może być na przykład jeszcze 3 razy takie, nie? Przypominam sobie takie momenty, że robiliśmy i WordPressa, i Prestę, i logo, i katalog, i coś tam. Ja też wtedy zajmowałem się jeszcze obsługą klientów w części przynajmniej i wiesz, i to był taki typowy agencyjny dramat, po prostu byłem wypruty całkowicie, nie? I po prostu tyle błędów popełnialiśmy od estymacji począwszy, no bo ciężko, wiesz, jak nas była, nie wiem, łącznie dajmy na to 5 i programistów mieliśmy 2, no to ciężko poprawnie wyestymować pracę w WordPressie, a za chwilę poprawnie wyestymować pracę w PrestaShopie, w której nie pracowałeś od pół roku, bo akurat przez ostatnie 3 miesiące robiesz projekt WordPressowy, a wcześniej też miałeś projekt WordPressowy, nie? W ogóle estymacja jest tak trudna, że nawet my dalej w swojej niszy mamy problemy z estymacjami, nie? Jakby wciąż robimy, wiesz, każdy nasz projekt to jest coś innego. Nie ma tak, że u nas czasem jest, chłopaki się denerwują, chłopaki i dziewczyny denerwują się, że jest bałagan, nie? I ja zawsze mam na to jedną reakcję. Jakby jest bałagan, bo rośniemy. Robimy trudniejszą rzecz. Ten projekt jest trudniejszy niż ten, który robiliśmy chwilę temu. A na tym, który robiliśmy chwilę temu, nauczyliśmy się czegoś nowego. Na przykład zrobiliśmy najlepszy panel WordPressowy, jaki w historii firmy po prostu nam się udało stworzyć. Zrobiliśmy tak dopykany panel dla klienta, że jest absolutnie sztos, mają po prostu taką elastyczność, że marketing, wiesz, się mega cieszy i teraz robimy drugi projekt i znowu, wiesz, go gdzieś tam poprawiamy, ale to już jest większy projekt, inny klient, inna branża, trochę, wiesz, jakby są jakieś zmienne, więc robimy go znowu na nowo, nie? Więc nie jesteśmy w stanie mieć jakby porządku, nie? To jest znowu większy temat, znowu wiesz, więc
uporządkować w mojej ocenie możesz coś, co wiesz, jakby robisz w pewien powtarzalny sposób, nie? A jak cały czas robisz większe rzeczy i cały czas robisz coś nowego, no to naturalnie jest bałagan i wtedy jakby fajnie mieć procedury, fajnie mieć procesy, ale wtedy na pierwszą linię moim zdaniem wysuwa się zespół, nie? I to jak ich dobrałeś do tego ludzi, jaką oni mają etykę pracy, jak oni do tego podchodzą, czy oni to robią, bo lubią, czy to robią, wiesz, czy widzą to, że się rozwijają, czy nie widzą, nie? Czy przychodzą do roboty za karę, czy przychodzą, wiesz, z zajawką i to ma wtedy duże znaczenie. Ale jakie było pierwotne pytanie? Nie pamiętam. Ja też. Nie, chodziło mi o to, czy jesteście w stanie, czy właśnie ta nisza sprawia, że macie ten sufit, nie? Bo ja wierzę w to, bo w którym momencie wy zdecydowaliście, że idziecie, że niszujecie się na tego WordPressa? 6 lat temu. Aha, okej. Może 7. I dlaczego to zrobiliście? Bo ja chciałem budować większy biznes. Okej. No i właśnie trochę do tego chciałem nawiązać. Czy to jest właśnie tak, że nie dało się rosnąć w pewnym... To znaczy były po prostu za duże bóle wzrostowe przez to, że byliście za szerocy? Czy to nie do końca było to? Nie, ja wcześniej nie miałem fokusu na to, żeby, wiesz, rosnąć. Jakby mi było dobrze tak, jak było, też nie miałem takiej, wiesz, świadomości, że można, no to jest wszystko... Finalnie wszystko się rozbija, wiesz, o głowę ownera, ja tak uważam, nie? Więc czy da się zbudować duży biznes agencyjny? No jasne, że się da, wiesz, masz pełno agencji, które robią logo, identyfikację wizualną, coś tam i sobie, wiesz, fajnie radzą na rynku. Być może trzeba by wtedy iść bardziej w jakiś model taki drukarniowy, bo takie firmy mi przychodzą do głowy, nie? Że one mają jakieś tam studio graficzne, kilkuosobowe i do tego drukarnie i też się da z tego zrobić duży biznes, nie? Tak. Masz też bardzo fajne, małe biznesy, nie? Studia graficzne, kilkuosobowe, które robią mega zarąbiste projekty, wygrywają nagrody i też z tego pewnie sobie dobrze żyją i mają zajawkę, bo robią, wiesz, identyfikację wizualną dla jakiegoś miasta i potem to chodzą po mieście i ostatnio chyba Poznań miał wielką premierę, nie? Nowej identyfikacji wizualnej, nie wiem, czy dobrze kojarzę. No nie wiem, potem, wiesz, myślę, że to dla designera jest bardzo fajny temat, nie? Tak. Ja akurat zdecydowałem, wiesz, w tą stronę i czy specjalizacja nam w tym pomogła? Od tamtego momentu do teraz tak. Myślę, że byśmy nie doszli do takiej wielkości. Ja bym nie ogarnął chyba mentalnie dojść do takiej wielkości bez tego. I myślę, że byłoby dużo trudniej. A jak to wygląda w przyszłości? Wiesz co, nie wiem, ale my się niszujemy jeszcze bardziej, nie? Czyli my się wyniszowaliśmy się technologicznie. W zeszłym roku dostaliśmy takie, wiesz, puk, zapukała rzeczywistość i powiedziała, że fajnie i kilku klientów, to są takie, wiesz, realne rozmowy, nie? Że, bo ja też jak było tak słabo, to ja automatycznie wróciłem do sprzedaży i zacząłem też tam walczyć na pierwszej linii i jak usłyszałem od 3 klientów, że fajnie, że macie tego WordPressa, ale my mamy w Nigerii za $40, to wiesz, moją pierwszą reakcją było oburzenie. Albo na przykład klient jeden ze Szwajcarii nam powiedział, że fajnie, ale stawka wysoka, bo oni mają team już na Białorusi i on jest tańszy. Nie? Ja miałem takie jeszcze, wiesz, ta sytuacja polityczna między nami a Białorusią jest też dosyć specyficzna i ja się poczułem po prostu najzwyczajniej w świecie urażony, że kurwa. Co tu się dzieje? Jak, nie? Jaka Białoruś, nie? My i Białoruś jakby, że w jednym zdaniu na jednym wydechu nas postawił, nie? I pierwszą moją reakcją było oburzenie, a potem jak zacząłem, wiesz, to tak ciśnienie mi opadło i zacząłem to rozkminiać, to miałem takie, no po prostu my jesteśmy jakby, wartość, którą mu dajemy jest taka sama, to jest kilogram dewelopera, nie? I jak tego nie zmienimy, no to nie ruszymy dalej i jakby, wiesz, no to na tym hypie takim IT, software house'y i tak dalej, to w ostatnich latach było bardzo dobrze. To była krzywa taka mocno rosnąca. Dużo bardzo software house'ów powstało. Wiesz, był duży ciąg na tworzenie oprogramowania. Myśmy trochę wskoczyli do tego pociągu. No i ten pociąg zwolnił w zeszłym roku, nie? Wyraźnie. I to tak politycznie mówisz, bo wiem, że sporo firm się po prostu wykrwawia, nie? Do tej pory. No więc... I tu nasza wielkość może trochę, bo jesteśmy jednak wciąż małą firmą, nam pomogła, bo udało nam się, wiesz, jakoś
przemyśleć po prostu tą sytuację właśnie, odbierając też takie sygnały z rynku na przykład, widząc jak mało leadów nam zaczęło wpadać, albo że w ogóle nam przestały na przykład wpadać leady. Mieliśmy w zeszłym roku miesiąca, że totalnie było zero, no nie? I wiesz, ja wtedy po prostu zobaczyłem, dzięki czemu my się utrzymujemy, co to jest lifetime value klienta w praktyce, nie? Bo jak masz cały czas zasób nowych leadów i wiesz, i sprzedajesz i jakaś część tych leadów zamienia się w projekty, to wiesz, to wszystko idzie i się nie zastanawiasz, nie? Jak nie ten klient, to inny. Trochę tak jest. I nie masz wtedy tego zoptymalizowanego, nie? Na pewno. No po prostu wiesz, life is good. Wszystko leci do przodu, umowy się podpisują, zespoły się budują, projekty się tworzą, nie? I lecimy. A jak się zaczyna robić gorzej, to nagle się przypatrujesz. Patrzysz na koszty z jednej strony, nie? Co tam można wywalić, jasne, ale też patrzysz na przychody i skąd nam ta kasa kapie, skoro my nie mamy sprzedaży, nie? No i wiesz, i zaczynasz to obserwować i zaczynasz widzieć, u którego klienta jesteś kluczowym zasobem na przykład, nie? Okej, jak to odkryłeś, u których klientów jesteście kluczowi? No tak jak właśnie mówię, nie? Że zacząłem patrzeć, skąd nam leci kasa, gdzie jest dobra stawka, gdzie nam nie obcinają zakresu, gdzie jest, wiesz, cały czas dobry flow, gdzie mamy poczucie w ogóle, że jesteśmy ważnym elementem jakiejś całej układanki, a nie tam, wiesz, dopchnięci kolanem jakimś właśnie zespołowym teamikiem, który jak jest gorzej, to się mu mówi, że aktualnie nie ma pracy dla was, nie? No i nagle się okazało, że właśnie jest pewne grono naszych klientów stałych, gdzie my robimy ponadprzeciętnie dobrą robotę, oni to doceniają i wiesz, i ta współpraca się po prostu układa i ona się nie zatrzymuje w momencie, kiedy jest gorzej na rynku, nie? I to jest moment, w którym wyciągnęliśmy wnioski, no i jakby poszedł taki kierunek. Poza tym, wiesz, jakby druga moja rozkmina, z jednej strony taka tutaj jest operacyjna mocno, nie? Powiedzmy, ale druga taka rozkmina, którą ja miałem też w tamtym czasie, to jest takie, że właśnie ten cały model jest kurde poryty, nie? Że wiesz, jak idziesz do dentysty, to on ci nie daje CV-ki tutaj pan Adam, a tu pan Gienek, nie? I pan Adam ma 15 lat expa, a pan Gienek jest juniorem, nie? I którego pan bierzesz. I pan Gienek zrobi w 3 godziny, a pan Adam to nie wiadomo, ale będzie bolało. Wiesz, idziesz, boli ząb, siadasz, dentysta robi co ma robić, bierze za to kasę i do widzenia, nie? I to nie mało. Nie mało. I nie kwestionujesz, nie kwestionujesz, nie prosisz o raport godzinowy, wiesz, nie rozbijasz poszczególnych tasków. Na dobrą sprawę nawet nie wiesz, w jakiej on pracuje technologii, w sensie co on ci to dziąsło, wiesz... To fakt. No. Daje, że cię na przykład nie boli, nie? Jakby masz zaufanie 100%. Chociaż moja dentystka zawsze ze mną rozmawia, słuchaj, tu mamy taką technologię, tu taką, tu taką, tu taką, ta ma takie właściwości. Ja no nie, tam akurat ta branża, w tej branży mam wrażenie, że niektóre placówki się na tyle rozwinęły, że no ja tam się czuję super dopieszczony, doinformowany i wiesz, i podejmuję decyzję. Nie? Wiesz, w którą stronę pójść, nie? Więc trochę tak jest. To ja nie powiem ci, to u mnie... Ale kupuję to, co mówisz, nie? Że... No, jakby na poziomie idei takiej ogólnej, nie? I że trochę jest tak, że wiesz, że... Ale i tak finalnie zostawiam jej tą decyzję, nie? W sensie rekomendację, nie? No bo tak jak mówisz, że ta rekomendacja powinna wychodzić od specjalisty, nie? No więc na kanwie tego jakby myśmy stwierdzili, że jakby ta WordPressowa specjalizacja już nie jest wystarczająca, bo też jakby jeszcze robiąc krok do tyłu zauważyłem, bo to wiesz, tak brzmi teraz, że tu jesteśmy super i tak dalej, nie? W tych projektach, ale zauważyłem też, że są projekty, które nam nie idą, nie? Że na przykład WooCommerce'owe projekty to jest coś, co nam idzie słabo, nie? W sensie nie lubimy tego robić, jest to takie zamotane i no jakby jest takie, wiesz, ogólne nie na to, nie? Dobra, dlaczego? Dlaczego one nie idą? W zasadzie powiedziałem, bo są takie zamotane, nie lubimy tego robić. Okay. Wiesz. No, jest też, wiesz, że taka dynamika teamu w tym jest, nie? Że jak masz taki team, który jest już wyspecjalizowany i się specjalizuje jeszcze bardziej, to z każdym kolejnym miesiącem, projektem, rokiem coraz więcej zależy od tego teamu, no nie? Bo oni mają coraz bardziej unikalny skill. I jakby masz taką siłę, wiesz, taką po prostu taki
taką bezwładność, że ona cię ciągnie w stronę jakiejś rzeczy, nie? Tego, co oni lubią robić, w czym tak są dobrzy, nawet, w czym się rozwijają? Nie, tak? ale po prostu bardziej chodzi o to, że jak podpiszesz 5 projektów danego typu, zrealizujesz je i w zespole 80% ludzi było w tego rodzaju projekcie w ostatnim czasie, to naturalnie skill firmy idzie w tamtą stronę, bo zaczynasz mieć case'y z tego, zaczynasz mieć refki, zaczynasz mieć skilla, wiesz, skill jest bardziej powszechny, bo więcej ludzi było w tego rodzaju projekcie, masz doświadczenia, o których możesz pogadać, sprzedaż już kuma więcej i to jakby wiesz, tak. Znacie lepiej klienta w tej konkretnej niszy, już jego potrafisz powiedzieć, okej, dobra, tamci mieli problem z migracją, to możemy powiedzieć klientowi o migracji, że zrobiliśmy, że się zadziało, co się wydarzyło, nie? I klient mówi, a to jest coś, co nas martwiło, nie? Bo jakby wiesz, jak masz tą samą branżę, to oni mają bardzo podobne problemy. No i jak już 3 z nich rozwiązałeś i to nagle w rozmowie sprzedażowej jesteś, wiesz, z 3 firm jedyną, która wie, o czym mówi, nie? Tak. A to robi jest robotę. przewaga totalna, nie? To robi robotę i myśmy w zeszłym roku, słuchaj, wygrali projekt dla klienta z UK, konkurując z agencją, z którą oni pracowali od paru lat, która była 2 ulice dalej. No to jest giga temat. I to jest, wiesz, byliśmy tańsi, oczywiście, że byliśmy tańsi, ale to jest SaaS-owy biznes, który, o ile pamiętam, ma finansowanie na poziomie 20 milionów funtów. Jakby temat strony internetowej, wiesz, versus waga produktu i całego biznesu, tam pieniądz, to nie był główny czynnik decyzyjny na bank, nie? Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze chciałem rozwinąć ten temat, dlaczego nie idziecie w WooCommerce'a. Ja mam takie, tak jak my trochę rozmawialiśmy, to ja też mam takie wrażenie, że na WooCommerce'ie, czy to może jest tak, nie? To ty powiedz, czy tak jest, że może nie idziecie w WooCommerce'a dlatego, że na nim się nie stawia dużych e-commerce'ów, tylko po prostu mniejsze, albo niskowolumenowe, ale duże ruchowo. A wy macie, ty osobiście masz jednak apetyt na coś większego. Może tak być? Może tak być, że mam apetyt na coś większego. I zespół też ma apetyt na coś większego. Okay. W sensie jak robimy NPS-a, patrz jak ładnie zmieniłem temat, kurde, do polityki, nie? No. Jak robimy NPS-a, to różne tam są, wiesz, są takie momenty, że jest wszystko super, a są momenty, że tam się parę gorszych ocen trafi, nie? Ale potem jak gadam z tymi ludźmi, którzy dają niższe oceny, to... Ale mówisz wewnętrznego. Wewnętrzny wśród pracowników. ENPS. Tak. ENPS, tak, dokładnie. A powiedziałem coś innego? Nie, nieważne. Ja się zastanawiam, tak sobie tylko pomyślałem o ludziach, którzy z Brick and Mortar będą słuchać tego podcastu kiedyś i powiedzą, co oni pierdolą, co tu się dzieje. No nieważne, tak. mów. Ale mogą sobie wygooglować wszyscy. Ja to robię i stary uważam, że to jest zajebiście ważne, nie? W sensie, że tam jest mega fajny feedback. Jasne. I jakby kończąc myśl, to, że my mamy jako firma apetyt na więcej, to jest w tych niskich ocenach to jest coś, co wychodzi na pierwszy jakby przód na zasadzie takim i to mi się nie podoba, jest bałagan, coś tam, ale fajnie, że robimy coraz większe, coraz lepsze projekty. Nie wyobrażam sobie pracy gdzie indziej. I dla mnie to jest zajebiste. Bo to jest taka szóstka, jestem tu z wami, wiesz, jestem na pokładzie, NPS to jest, wiesz, od tam chyba 0 można dać do dyszki, nie? Tak. 6, 5 to już są takie raczej w nomenklaturze tej metodyki są raczej słabymi ocenami, nie? Tak, neutralnymi chyba. Tak. No. I to jest taka ocena, że wiesz, to mi się nie podoba, to zaniechaliśmy, to było robione, to przestało być robione, ale ogólnie jest, wiesz, drive do przodu, więc jestem tutaj najlepszy team ever, coś tam, nie? I dla mnie takie to jest, wiesz, to no jakby o to chodzi, nie? W sensie mądrzy ludzie chcą się rozwijać, nie? I jak ty masz szklany sufit jako founder, to zgubisz po drodze po prostu tych ludzi, nie? Tak, zgadzam się. W ogóle to, że ktoś tak to napisał, to jest też w drugą stronę sprawdzenie, że kurde, mam odpowiednich ludzi na pokładzie, nie? Bo oni chcą się rozwijać. To mi dwie rzeczy przypomina. Nie wiem, kto to powiedział, ale wiem, że przez jakiś czas, nie wiem, czy do tej pory Rafał Brzoska miał na LinkedInie na tym w tle grafice, że jeżeli
sparafrazuję to. Jeżeli ogarniasz, to za wolno rośniesz, nie? To, co ty mówisz, że macie bałagan, A to no chyba bo to jest rośniecie. Colin McRae, wiesz? To Tak? jest z rajdów to się wywodzi, że jeżeli czujesz, że masz wszystko pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz za wolno. Super. Coś takiego to jest chyba, nie? No to jest z rajdów. Tak, to jakiś tak, fiński kierowca rajdowy powiedział. Okej. No, grałem kiedyś w Colina, pamiętam. Ja też. A znasz, jaka jest różnica między tam fińskim kierowcą rajdowym a polskim? Nie. Że Polak przed wzniesieniem hamuje, bo za wzniesieniem może być zakręt, a Fin przed wzniesieniem przyspiesza, bo za wzniesieniem może być prosta. Zajebiste. Dobre. No, to pokazuje pewien mental. Druga rzecz mi się przypomina, właśnie ostatnio gdzieś z kimś o tym już dyskutowałem, ale u Elona tak podobno jest, że on ma przesraną tą całą kulturę organizacyjną, ciśnie i tak dalej. Ludzie potrafią tam spać na podłodze w firmie, ale najlepsi, którzy odchodzą, wracają po kilku latach i mówią, kurde, no ja nie mogę tam nie być, bo my lecimy na Marsa, ludzie, hello, nie? Więc jakby, tak jak mówisz, nie? Ci najlepsi chcą się rozwijać i chcą robić najlepsze rzeczy. I powiem ci, że mój wspólnik Jurek Kufel wrócił ostatnio z konferencji u Richarda Bransona, taką, wiesz, invite only, nie? Na wyspie Na tam. wyspie, tak. Wow. I zapytałem się go, jaką jedną taką, wiesz, główną obserwację przywodzi, nie? I on mi powiedział, że wszyscy tam gadają o misji firmy. Że po prostu wszyscy, nie? Że u nas to jest totalnie takie nie wiadomo, wiesz. A tam wszyscy o tym gadają, bo po prostu ludzie idą za misją, nie? Jak jesteś, wiesz, masz jakiegoś skilla, który jest istotny z perspektywy Silicon Valley, to możesz wybrać sobie miejsce, w którym pracujesz, więc nie wybierasz miejsca przez pryzmat oferty i tego, wiesz, czy masz 23 dni urlopu płatnego, czy 24, tylko wybierasz przez pryzmat tego po prostu, co będziesz robił, w czym będziesz brał udział, nie? I wydaje mi się, że to jest mega ważne. Totalnie. W ogóle fajnie, że o tym mówisz, bo od jakichś 4 odcinków podcastu, które jeszcze się nie ukazały, więc gdzieś tam są sobie w uniwersum tym równoległym, właśnie rozmawiamy bardzo często o tym, że i jeszcze o tym, że my jako Polacy mamy jakiś taki trochę kompleks i nie potrafimy doskalować tej misji, bo polskie fundusze trochę patrzą inaczej niż te globalne. I jak pójdziesz do funduszu w Stanach, to oni powiedzą, ale czemu ta twoja misja jest taka, a powinno być taka, a u nas jest odwrotnie, odwrotne rzeczy promowane, mam wrażenie, przy tym finansowaniu. Też masz takie postrzeganie? Nie mam doświadczeń z funduszami, więc w tym kontekście ci nie odpowiem. Moja obserwacja ogólna co do naszego mentalu takiego się zgadza z tym, co mówisz. To znaczy, ja mam takie wrażenie, wiesz, że ja jestem ze Śląska, u nas są kopalnie i były kopalnie i my mamy taki mental, że po pierwsze robota to jest, wiesz, jakby taka no po prostu nie wiem jak to nawet nazwać, ale taki etos pracy śląskiej ja bym to nazwał, nie? Że idziesz do roboty i robisz i tam robisz dobrze tą robotę, nie? Okay. I wiesz, jak ci dziadek, jak chciałeś... W Warszawie nie ma tego. Może nie. Znaczy, nie wiem. Ja naprawdę ci mówię przez taki... My mamy team z całej Polski, więc to absolutnie nie chodzi o to, że wiesz, chcę się wytłumaczyć. To nie jest tak, że ci, co są w Szczecinie, to słabiej pracują od tych ze Śląska, nie? Bo mamy też osoby z Zagłębia, nie? Ale mówię teraz ogólnie o naszym takim krajowym, jakby, który wydaje mi się, że nas blokuje i ja też go mam i u nas też on jest w firmie i ja sam go mam, czyli taki, wiesz, też, kurde, nie wiem, jak to dobrze nazwać, ale trochę jest tak, że pan, wiesz, jakiś tam arystokrata, właściciel kopalni, nie? I górnik, ten wyrobnik, co idzie do pracy. I my mamy tak, że jak ja pojechałem po maturze do pracy do Dublina, to pierwsze słowo, jakie się nauczyłem i zacząłem stosować, to było overtime, nie? Przyszedłem pierwszego dnia do pracy i się pytałem, czy można overtime robić, nie? I to jest dokładnie to, nie? Że jakby, wiesz, jesteś mega sfokusowany na pracę, taki po prostu robotniczy tryb życia trochę i taki robotniczy mental. Jest zadanie, wykonujemy zadanie, nie? I ono nas ustawia w tych relacjach międzynarodowych, nie? Że my się z automatu czujemy trochę gorsi, z automatu, wiesz, czekamy na polecenia
jakby ja czuję tą nierówność, nie? A z drugiej strony obserwuję, że to jest tylko w głowie, nie? Że właśnie wygraliśmy temat z agencją z UK. Jedna sprawa. Druga sprawa, wiesz, robimy teraz temat dla dużego SaaS-a z Niemiec. To jest nasz kolejny ogromny sukces. I wiesz, chodzimy tam na te kole i z każdym jednym kolem ja mam takie obserwacje, że nam niczego nie brakuje, nie? Że nam nie brakuje skilla. Nie brakuje nam języka angielskiego. Wiesz, nawet jak ktoś ma słabszy angielski i mówi gorzej, to wciąż jest totalnie akceptowalne, nie? Tak, to nasz polski kompleks. To wszystko siedzi w głowie, naprawdę. Że my jesteśmy właśnie za słabi na takie duże projekty, nie? Kurde, no nie jesteśmy. Wiesz, idziemy na kola i mówimy o rzeczach, o których klient ze swojej perspektywy nie miał pojęcia, że trzeba je wziąć pod uwagę. A myśmy już przerobili takich tematów trochę sesowych właśnie, więc już wiemy, że trzeba je wziąć pod uwagę, nie? I oni mają takie wow, zajebiście, że to wiecie, nie? I wiesz, kończy się call i ja mam takie, kurde, no to jest wszystko w głowie po prostu, nie? I myślisz sobie wtedy, dajemy wartość, rzeczywiście realną wartość. Tak. A jak będziemy dawać, wiesz, realną wartość, to możemy brać po prostu uniwersalne stawki, nie? Tak. Rozliczanie w innej walucie jest ciekawe z perspektywy złotówki. To mi przypomina właśnie to, co powiedział Przemek Jóźwakowski na naszym ostatnim nagraniu. Zapraszam. Zajebisty odcinek, serio. On powiedział o tym, że my jesteśmy jeszcze do tego właśnie takimi doersami, tak jak mówisz. Okej, mamy kompleks, ale my robimy robotę. Tak, zdecydowanie. A niekoniecznie to jest tak samo w innych krajach. Niekoniecznie. No. Niekoniecznie i powiem ci, że to jest coś, co naprawdę jest mega nasze, nie? No, i to jest i w tym minusie można znaleźć też plus, nie? Właśnie tak jak mówię. No wiesz co, to jesteśmy zajebistym partnerem do robienia biznesu, szczególnie w miejscach, w którym właśnie ta ludzka praca jest główną wartością, nie? Mamy dobrych inżynierów. I potrafimy dowozić. Potrafimy dowozić i wiesz, jak się trzeba spiąć, bo coś się wywaliło, mamy właśnie tą etykę pracy, nie? Jak moja robota się wywaliła, to wstaję i naprawiam, No mamy. To dlaczego wszyscy mówią, że ludziom się już dzisiaj nie chce i ludzie nie dowożą? Bo też masz takie wrażenie, że nie wiem, że jest takie powszechne przekonanie o młodym pokoleniu, że oni to już nie dowożą, to my dowoziliśmy. Myślę, że to są jakieś generalizmy bardzo. Ale też nie wiem, o jak bardzo młodym pokoleniu mówisz, bo moje doświadczenia oprócz dzieci, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby się zastanawiać, czy dowożą. Łóżek nie ścielą. Okej, ale wiesz. Trzeba pogonić. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast, jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Natomiast wiesz, też nie mamy super młodych osób w takim, sorry chłopaki i dziewczyny, ale w takim znaczeniu, że wiesz,
mamy mało tych ludzi, o których się tak mówi, więc Okej, nie czyli jestem w stanie... zetki, tak? Zetek, tak, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktycznie tak jest. Ja mam wrażenie, że to jest trochę takie generalizowanie, tak jak powiedziałeś, plus to, że kurczę, ci ludzie po prostu potrzebują jakiejś wizji większej i to jest spoko. Właśnie, i może to o to chodzi, nie? A to jest spoko, po prostu nauczmy się mieć wizję, No a nie narzekajmy, że oni nie chcą robić. I wiesz, i wizja pod tytułem chcę zrobić 2 razy taki przychód, to nie jest wizja, nie? Tak. To jest wizja foundera i zatem, kurde, ciężko to nie woła, nie? Tak, absolutnie. Ale do tego zaraz jeszcze dojdziemy. Jak ty myślisz dzisiaj, jaki docelowo może być duży ten biznes? Czy w ogóle myślisz w takim kontekście? Pytam dlatego, bo niektórzy twierdzą, że jeżeli chodzi o agencję, ale wy nie jesteście typową agencją, to tam są pewne sufity właśnie typu 50 milionów przychodu. Mało jest takich już agencji, które potrafią coś takiego zrobić. Istnieją nawet w Polsce, bo sprawdzałem to ostatnio, zaczynam mocno wnikać w finanse, po prostu w firm i szukać jakichś wzorców, ale do tego też dojdziemy, bo nie wiadomo, jak to mierzyć wszystko, ale powoli zaczynam to rozumieć. Istnieją właśnie też takie, które mają powyżej 100 milionów, typu 130 milionów przychodu i sobie świetnie radzą, ale to jest jednak rzadkość, bo nie wiem, wtedy powstają jakieś takie wewnętrzne patologie, coś tam się nie składa, jakaś polityka, nie wiem, ludzie czasem celowo, na przykład founderzy, tak się mówi, budują jakieś szklane sufity ludziom i tak dalej. Nie wiem, jak ty myślisz o tym, gdzie jest docelowa wasza wielkość? Czy w ogóle o tym myślisz? Przez długi czas myślałem o tym i właśnie sobie stawiałem takie cele, wiesz, przychodowe, zanim do mnie dotarło, że w ogóle mnie to samego nie woła, więc jakby to też miało wołać kogoś innego, nie? Okej, no tak. To jest jakaś praca do wykonania właśnie, była do wykonania, wiesz, przeze mnie samego w mojej własnej głowie, no nie? Mam takie myśli, że kiedyś myślałem o 10 milionach, teraz to już się robi, wiesz, takie mega realne, więc myślę o 20, ale nie jest to coś, wiesz, nie mam na ścianie w łazience wydrukowanych 20 milionów przodu. Okay. Bardziej jak myślę o tym, dokąd bym chciał dojść z tą firmą, to sobie myślę o tym, jakie projekty byśmy chcieli robić, nie? I to w zasadzie już trochę powiedziałem. No moim marzeniem jest zbudować, wiesz, taki zespół, żebyśmy byli w stanie dla dużych światowych SaaS-ów robić projekty i się tym chwalić, nie? Że polska firma pracuje, nie wiem, ze Slackiem, ze Spotify'em, z tego rodzaju firmami, nie? I to jest moje marzenie. Ja bym chciał móc się pod takim projektem podpisać, wiesz, ja bym chciał nie wiem, pojechać do Stanów, podpisać umowę, jakby wiesz, no po prostu chciałbym być, mnie motywuje, to jest coś, co ja odkryłem, że mnie motywuje właśnie ta jakby to, co my robimy, nie? Jakie my robimy projekty, to jest coś, co mnie jara, nie? I tym się cieszę i o tym mogę gadać, nie? A to, jaki my mamy przychód, to naprawdę to jest trochę tak jak ze sportem, że jak wiesz, możesz sobie dawać cele na wynik, ale nie wiesz nigdy, czy go osiągniesz, nie? Więc pytanie, czy ty w ogóle chcesz robić tą robotę, która jest potrzebna do tego, żeby mieć wynik, nie? I jak chcesz, no to zajebiście, to jesteś w dobrym miejscu, a jak ciśniesz na treningi tylko po to, żeby tam przybiec któryś, albo wiesz, mieć jakiś tam czas, no to jest słaba motywacja, bo albo ci po prostu braknie po drodze, albo trzeba mieć też z tyłu głowy to, że nie wiesz, czy po prostu ten cel zrealizujesz. Nie wiesz, gdzie jest twój limit wydolnościowy, genetyczny. Jeśli mówimy o sportach wydolnościowych, to mi jest najbliższe, dlatego o tym mówię. Albo jaki masz limit mentalny, wiesz, ile udźwigniesz w tym biznesie i kiedy to się wydarzy, też nie wiesz, nie? Możesz sobie dać cel, że w przyszłym roku będzie plus 100%, a potem przyjdzie kryzys, COVID albo wojna, czyli wiesz, ostatnie 3 lata w pigułce i nie zrobisz tych celów, no i co? I to tylko rodzi frustrację, nie? A tak to no ja w ten sposób bardziej na to czyli takim motywatorem jest nie wiem, impact na świat, fajności tego projektu, właśnie wpływu na coś, czy co? Bo wymieniłeś kilka fajnych marek, które mają rzeczywiście jakieś przyłożenie na to, że świat wygląda trochę inaczej. Czy to jest to? Jakbyśmy spróbowali to nazwać?
Jakbyśmy spróbowali Bo nazwać powiedziałeś co? fajność projektu, nie? No. W sensie, że... To co jest złego w tej nazwie? Nie, zajebista, nie? Tylko staram się ją, wiesz, rozszyfrować. skrystalizować, co się za tym kryje, nie? Bo nie wiem. Kurde, nie wiem też sam. Okej. Jakby precyzując to powiedzieliśmy, że dla mnie fajny projekt to jest duży SaaS, firma technologiczna, duży SaaS, unicorn mityczny, dla którego my robimy stronę, my robimy, wiesz, jakiś ważny kawałek ich biznesu, bo to nie musi być główna strona, to może być, nie wiem, Slack jeszcze niedawno korzystał z WordPressa do portalu dla pracowników na przykład, nie? Okej, czyli byłbyś zadowolony na przykład z takiego miernika tworzymy właśnie zaplecze stron dla 10 unicornów. No tak. Ja chciałbym być dumny po prostu z tego, co robię. Nie? Jakby a czy to będzie przy, wiesz, jakąś, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no jakąś masę krytyczną musisz mieć, nie? Bo po prostu tak trzeba i tyle, nie? Żeby być w ogóle, podejść do tej gry i podejść do tego tematu i w ogóle zakręcić się wokół takiej firmy, to musisz mieć jakąś masę krytyczną, musisz mieć jakieś też, wiesz, lata na rynku, żeby być wiarygodnym, żeby mieć skilla i tak dalej, nie? A czy to będzie, wiesz, przy 8 milionach przychodu, czy przy 18, to nie jest dla mnie istotne. Jakby wydaje mi się, że to jest, znowu wracając do sportu, to jest taki trochę byproduct roboty, którą robisz, nie? Chodzisz codziennie na treningi, to polepszają ci się wyniki, robisz codziennie robotę i idziesz w jakimś wyznaczonym kierunku, to jest ważne, że się, wiesz, nie rozdrabniasz, nie łazisz raz w lewo, raz w prawo, to byproduktem tego będzie przychód i będzie jakość projektów, nie? Czyli ciężka charuwa, ale w jednym kierunku i to daje efekty. No, nawet nie ciężka. Nie musi być ciężka. To też jest gruby wątek, który otwierasz, nie? Czy żeby, wiesz, osiągnąć jakiś sukces i zrobić coś fajnego w życiu, trzeba ciężko harować, no. Pytanie, co to znaczy ciężko też, bo wiesz... Jest bardzo dużo, wiesz, sam widzisz, tak, nie? Czy jak siedzę jako prezes 8 godzin w biurze i odpisuję na maile, to czy ja ciężko haruję i odniosę sukces, nie? No ciężko harujesz, ale nie osiągniesz. No właśnie, nie? I znowu, czy pracując, wiesz, pod 14 godzin dziennie, czy jesteś w stanie osiągnąć sukces? No, mało znam osób, które w takiej, wiesz... Pytanie, która praca, sposób przez lata. Jakby większość osób, które odniosły sukces, które znam, pracują na ten sukces grube lata, nie? Pytanie, czy jesteś w stanie... trening 2-godzinny w ciągu dnia to też jest ta praca dla pracy. Wiesz, o co chodzi? Bo te 14 godzin to niekoniecznie musi być praca nad firmą, ale praca nad mentalem też jest pracą nad biznesem. Tak na dobrą sprawę, jakby, wiesz, się zastanowić, nie? Więc, tak. W ogóle... Więc nie wiem. Ja też nie wiem, jak definiujemy pracę, nie? Powiem ci, że ja zaczynam ją definiować jako... Dużo za jajem o tym gadam ostatnio w ogóle. To też jest zabawne. Z którym? Z Klodem. Okay. Ja jestem w teamie Franek w tym temacie, Dobra. Więc zrobiłem... Ja ostatnio też z Klodem rozmawiam, ale tutaj z Przemkiem mieliśmy ogromną dyskusję na temat AI-ów, które silniki, jak i w ogóle. No i nic. No, trzeba mieć wszystkie. No. Dokładnie. No. Każdy trochę jest do czegoś innego też, tak na dobrą sprawę, bo ostatnio mnie bardzo zawiódł na przykład GPT, jeżeli chodzi o wnioskowanie, chociaż wyszedł nowy model, który niby wnioskuje. Jeszcze się nim mocno nie zdążyłem pobawić, ale też siedzę na co dzień z Klodem, bo on nie halucynuje, przynajmniej mniej. Tak. No, myślę, że to jest spoko do odbicia myśli, właśnie do takiego, wiesz, czasem zero-jedynkowego spojrzenia bez emocji właśnie ci potrafi coś powiedzieć, nie? Dobra, i co tam rozkminiłeś z tym Klodem? No rozkminiłem to, że jakby miarą mojej dobrze wykonanej pracy nie jest ilość godzin spędzonej w firmie, tylko wpływ, jaki mam na tą firmę, nie? Więc czasem to jest jeden telefon i to jest zajebiście duży wpływ. Czasem to jest, wiesz, przegrzebanie przed kompem faktycznie nad jakimś tematem 6 godzin non-stop, a czasem to jest wysłanie jednego maila, a czasem to jest, wiesz, pomoc. Poza tym też, wiesz, im ten biznes się robi większy, tym ja widzę, że ma mniej zadań operacyjnych w takim znaczeniu, że nie są to rzeczy, od których zależy funkcjonowanie biznesu, to co ja robię, a więcej zadań pomocowych. Czyli jest więcej problemów, które do mnie wracają i trzeba pomóc je rozwiązać.
a mniej właśnie rzeczy na zasadzie, wiesz, że odpisać na maila albo coś takiego, nie? I myślę, że to są takie, że właśnie fajnie mi to Claude odbił, że powinienem na siebie patrzeć i siebie mierzyć jakby w pracy miarą wpływu, a nie miarą godzin, nie? Czyli przykładasz tam pracę, gdzie będzie największa dźwignia dla biznesu Staram dzisiaj? się, no to wiesz, to ci mówię o takich dosyć świeżych dla mnie rozkminach, nie? Ale tak, no tak, wydaje mi się, że tak powinno być, nie? Ma to sens, no. Poza tym, wiesz, znowu, jeżeli się nastawisz na to, że to potrwa jeszcze 15 lat na przykład, nie? Ta cała wycieczka, no to... Horyzont czasowy, tak. To ci to zmienia dużo, nie? To nie jesteś w stanie. To nagle się okazuje, że posiadanie celu 20 milionów dochodu i targanie przychodu i targanie do niego, wiesz, na kolanach już na koniec, nie ma sensu, bo po prostu musisz zbudować sobie życie w taki sposób, żebyś był w stanie przez najbliższe 15 lat z uśmiechem na twarzy, z ludźmi, których lubisz, w atmosferze, której lubisz, robić rzeczy, które lubisz i po prostu ciorać to do przodu, nie? Przez różne momenty, bo jak jest dobrze, hajs się zgadza, to jest wszystko super, biznes jest wtedy najlepszy na świecie, nie? Ale jak jest, wiesz, słabo i krew się leje i wiesz, i się kasa nie zgadza, to momentalnie weryfikuje wszystko i przede wszystkim właśnie mindset, jaki masz, nie? I po co to robisz. Czyli wprowadzanie takiego nie wiem, czy mindsetu, czy różnych rzeczy dookoła całego schematu, takich, które będzie można robić przez całe życie. Tak? Dobrze to próbuję rozkodować? Bo ja tak się staram patrzeć na to na przykład, że jeżeli próbuję wprowadzić jakiś nawyk, to zadaję sobie pytanie, dobra, czy ty możesz to tak wprowadzić, czy ty będziesz w stanie robić to do końca życia, nie? I na takich rzeczach się skupiać? Masz podobnie? Czy jeszcze byś to zmodyfikował? To trochę przeskakujemy do nawyku, czyli do takiej jakby mikro rzeczy codziennej, którą robisz, tak? A ja może tutaj, przesadziłem z nawykiem. No. Ja tu miałem na myśli taką perspektywę jeszcze z lotu ptaka. Ty już schodzisz jakby już lądujemy na ziemię, na taki day to day, a ja miałem na myśli taką perspektywę lotu ptaka, że właśnie że fajnie to powiedział gościu, który nie pamiętam nazwiska, który założył masterclassa i on się zastanawiał jakby w jakimś momencie swojego życia, co ma robić i ktoś mu powiedział, że zajmij się rzeczą, która nawet jak padnie, to będziesz z niej dumny. I wydaje mi się, że to też jest fajne pytanie, żeby sobie zadać, nie? No. Że po prostu nic nie jest pewne. Tak samo jak w sporcie, wiesz, po pierwsze ja w ogóle dużo analogii biorę dla siebie ze sportu, nie? Po pierwsze tak, takie główne pryncypia w sporcie to jest, że nie możesz się jakby to, że dzisiaj zrobisz jakiś trening, to nie znaczy, że jutro masz zrobić taki sam, no nie? Czyli nie tak. Podobnie jak w biznesie, albo w biznesie podobnie jak w sporcie, wszystkie fajne, generalizuję troszkę, ale wszystkie fajne sukcesy, wszystkie duże wydarzenia to jest efekt nie roku, 2, 3 pracy, tylko 15. Więc już ci to rozkłada horyzont czasowy i w jednej rzeczy, i w drugiej na 15 lat, a nie, że ja do 30 będę milionerem. A ja miałem taką, wiesz, Ja też. Każdy chyba, kto ma 20 parę lat, ma taki vibe, że do 30 on już się ustawi, a potem to już będzie po prostu czytał książki i się zastanawiał, wiesz, nad tym, o co chodzi w życiu, nie? Więc to już ci rozciąga horyzont czasowy, o którym musisz myśleć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że żaden efekt nie jest pewny, nie? Czyli ty możesz przepracować w sporcie, możesz przepracować w biznesie najbliższe 15 lat z trenerem, tak jak on ci ułoży wszystkie mikrocykle, makrocykle, odżywki, zawody i tak dalej. I po tych 15 latach może się okazać, że wciąż jesteś w maratonie, 70. Tak. Nie? I nie zrealizujesz tego celu. Jeżeli twoim celem było być pierwszym albo zejść poniżej 2:15, czy tam nie wiem, jakie są czasy w maratonie, strzelam, nie? Ale jakby wiesz, możesz sobie dać, chodzi mi o to, że możesz sobie dać zajebiście ambitny cel i do tego wszyscy nas namawiają, nie? Że cel musi być taki, że się go musisz bać, bo jak się nie boisz, to za słaby, nie? Tylko, że jest opcja, że go nie osiągniesz, nie? I dlatego fajnie jest sobie dać taki mega ambitny cel, ale z drugiej strony ja zacząłem w pewnym momencie patrzeć na to tak, że okej, no dobra, mam ambitne cele, mam jakieś swoje cele w sporcie, mam jakieś swoje cele w biznesie i chcę to robić, ale głównym pytaniem nie jest, jaki sobie stawiam cel, tylko czy ja w ogóle chcę to robić, nie? Jak ja jestem gotowy powiedzieć na perspektywę 15 lat,
tak, chcę to robić, no to jest, wiesz, jakby połowa sukcesu i potem wokół tego budujesz swoje życie, nie tak, żeby pociągnąć w biznesie 3 lata i po prostu paść na zawał, nie? Tak, i teraz docisnę przez 3 lata. I budzisz się po 5 latach albo po iluś i masz, wiesz, 0 relacji z dziećmi, jesteś po prostu w słabej formie, w słabym zdrowiu, a biznes i tak nie wyszedł, nie? Więc wydaje mi się, że taki, wiesz, taki rozsądek do tego jest istotny, no. Czyli co byś robił, gdyby nikt tego nawet nie widział i nigdy nie dostałbyś za to kasy? I medalu, no. To czy wciąż byś to robił? No i jak pytanie, jak odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że jesteś w fajnym miejscu w życiu i... A jak odpowiedź brzmi nie? To musisz podjąć jakieś decyzje, nie? Tak. I to szybko. Lepiej szybciej niż wolniej. Michał, jak ty zaczynałeś? Opowiedz od początku ścieżki zawodowej do momentu, kiedy stwierdziłeś, że kiedy wpadł ci w ogóle do głowy pomysł, że zostaniesz przedsiębiorcą. Możesz być tak szczegółowy, jak chcesz. O Jezu. Wiesz co, mnie kolega namówił do założenia firmy pierwszej w 2010 roku. A wcześniej byłeś zatrudniony gdzieś? Nie. Wcześniej byłem na studiach, potem byłem na dziekance, potem nie wróciłem z tej dziekanki i potem pojechałem do Syrii autostopem na 3 miesiące, nas nie było, a potem wróciłem i stwierdziliśmy, że zakładamy firmę. Okay. Mniej więcej taki był krok. Czyli twoja firma to była twoja pierwsza praca? Tak. I to nie jest dobre. Okay. Po latach stwierdzam, że to nie jest dobre. Warto zobaczyć, jak się robi rzeczy, zanim się zacznie robić swoje, tak myślę. Że brakowało mi tego. Okay. W każdym razie zaczęliśmy robić wtedy takie panoramy 360, bo ja się bardzo interesowałem fotografią w tamtym czasie. To był moment, kiedy jeszcze nie było Google Street View, więc ludzie płacili za to, żeby mieć wirtualną wycieczkę tak zwaną u siebie na stronie. Który to był rok? Myślę, że z 3 lata to porobiliśmy, nie pamiętam. 20, 2013, coś takiego, nie pamiętam. I tam zrobiliśmy 2 fajne projekty. Potem nam się ta współpraca rozpadła, ta firma się rozpadła i ja zacząłem robić agencję graficzną. A jeśli chodzi o te panoramy, to zrobiliśmy na przykład wycieczkę po międzynarodowych targach poznańskich i to był taki, wiesz, pierwszy duży projekt za jakąś sensowną kasę wtedy, więc to było ekstra. I też pierwszy taki biznes, który zrobiłem. Pamiętam do dzisiaj, jak sobie, wiesz, jak się tam dogadaliśmy z tym menadżerem, nie pamiętam już nawet jak się nazywał, ale wiesz, uścisnęliśmy sobie dłonie, nie? I dla mnie to był taki, zapamiętałem to wydarzenie. A drugi fajny projekt, to już go zrobiłem samodzielnie, to był wycieczka wirtualna po Poleckim Parku Narodowym. I to w ogóle było życie marzeń, bo ja jeździłem, robiłem za pieniądze to, co normalnie bym za darmo robił. Okay. Czyli pojechałem do Poleckiego Parku Narodowego, piękne tereny, zachęcam każdego do zobaczenia, super, wiesz, jakieś takie kładki przez mokradła, no mega, naprawdę piękna przyroda. Ja tam pojechałem na tydzień i chodziłem na wschody i zachody słońca robić zdjęcia. W miejsca, wiesz, które normalnie też część z nich była niedostępna w ogóle dla odwiedzających. Byłem tym mega podjarany. Właśnie z racji na moje zainteresowanie i przyrodą, górami przede wszystkim i fotografią, to było, wiesz, coś idealnego. I pamiętam, jak przyjeżdżam gdzieś tam właśnie na zdjęcia i patrzę, że stoi samochód ludzi z parku, taka, wiesz, terenówa i tam 3 tych strażników i ja taki podjarany do nich lecę i mówię, widzieliście Bielika, bo zauważyłem Bielika gdzieś tam na drzewie, a oni tak na mnie patrzą i mówią, z 15 dzisiaj już było. Wiesz, taka codzienność. A dla mnie to było wow po prostu. Więc tym się zajmowałem, potem zacząłem robić to studio graficzne i to był taki moment, też tam jakieś parę ciekawych historii jest, ale jakby w mojej pamięci dosyć szybko ten okres przeskakuje do tego okresu, kiedy zacząłem robić to, co robię teraz. A jak to się stało, że mówiłeś, że pierwszą twoją pracą był praktycznie biznes, że nie pracowałeś na etacie? W pierwszych biznesach na samym początku bywa ciężko, żeby zarabiać pieniądze stałe. Mogłeś sobie na to pozwolić? Mówię w kwestiach po prostu finansowych przeżycia.
Wiesz co, miałem mega małe potrzeby wtedy, nie? Okay. Na początku to w ogóle jeszcze mieszkałem z rodzicami, jak dobrze pamiętam. Wiesz, byłem świeżo po studiach, no ile kasy potrzebujesz wtedy, nie? Niedużo. Bardzo niedużo, no. Więc czułeś wsparcie u rodziców w tym okresie? Miałeś w ogóle takie... To było komfortowe dla ciebie, jeżeli chodzi o takie przejście? Bo wiesz, niektórzy mają dosyć hardkorowy start, nie? Pytanie, czy ty czułeś się komfortowo wtedy, że mogłeś sobie założyć biznes, miałeś wsparcie w rodzicach, bo często jest tak, że przy zakładaniu biznesu starzy mówią, nie, idź na etat i tak dalej. No wiesz co, ja jeszcze rezygnowałem ze studiów, nie? To jeszcze z informatyki na Politechnice Śląskiej, gdzie się było dosyć ciężko dostać w tamtym czasie, także możesz sobie wyobrazić. Okay. Nie było źle. Nie było źle. Ale żeby to było... Wiesz, nie miałeś poparcia pełnego. Pełnego nie było też tak, że wiesz, że tam jakoś bardzo negatywnie na to zareagowali. No ale wiesz, no z punktu widzenia rodzica, no masz tutaj jakby jasną ścieżkę kariery i to fajne i całkiem. A tu przychodzi pewnego dnia syn i mówi w sumie to chrzanie i jeszcze nie wiem co dalej. No to wiesz, jakby z takiej czystej rodzicielskiej miłości wydaje mi się, że to nie jest prosto coś takiego przyjąć. Ale poszło okej. Tak? Okej, dobra. Nie poszło w miarę okej. Ale myślę, że bardzo dobrze zrobiłem, bo strasznie mnie męczyła ta Polibuda i totalnie to było nie dla mnie, tylko wtedy jeszcze nie miałem takiej świadomości, żeby wiedzieć, że to nie jest dla mnie. Po prostu mi się, wiesz, mega nie chciało i miałem takie acting outy nawet wielotygodniowe, więc myślę, że to była dobra decyzja podjęta w nieświadomy sposób. A jak mówisz, że najpierw podjąłbyś pracę, tak? Zanim założyłbyś biznes, gdybyś cofnął czas. Dlaczego? Nie powiedziałem tak. Okay. Powiedziałem, że mi... Nie, spoko. Powiedziałem, że mi brakowało tego faktycznie. No, myślę, że to jest lepszy pomysł, żeby iść do pracy i zobaczyć, jak się dzieją rzeczy. Nie? Myślę, że to mogłoby sporo mi ułatwić, natomiast wiesz, no ciężko mówić o przyszłości, że lepiej by było, gdyby było tak, jak było, nie? Podejmowałem takie decyzje, jakie wtedy mi się wydawały dla mnie najlepsze. I tutaj mnie to, wiesz, zaprowadziło. No. Kojarzysz jakąś taką jedną rzecz z tego okresu przedsiębiorczego, która sprawiła, że dziś jesteś tu, gdzie jesteś? Czy coś, co ci pomogło po prostu? Książka. The Millionaire Fastlane. O, ciekawe. Ciekawe, że o tej książce mówisz. Dobra. Widzę, że się podjarałeś. No. Nie, w sensie... Nie, bo się poprawiłeś na fotelu. Czytałeś? Czytałem, ale... Tak, czytałem. Nie wypowiem się jakoś mocno na temat tej książki, ale zmieniła co? Zmieniła gdzieś twój mindset, czy jak wpłynęła autor, na ciebie? już nawet nie pamiętam autora, ale on w tej książce pokazuje, jak on zbudował swój biznes i go sprzedał. I jakby tak rozkłada ten proces, z tego co pamiętam, bo to lata temu czytałem, ale dosyć na takie łopatologiczne czynniki i dużo miejsca też z tego co pamiętam poświęca właśnie postrzeganiu rzeczywistości, pieniądza, wiesz, jakby jakie mamy opcje w ogóle na stole dostępne. No i fajnie jakby dostać te opcje, nie? Jakby nikt cię tego nie uczy, wiesz. Ja byłem, wracając do momentu, w którym ja czytałem tą książkę, no to byłem w okolicach dziekanki już wiedząc, że wiesz, to nie jest moja droga i jakby nikt cię nie informuje, co możesz więcej zrobić i jak to będzie działać, jak to będzie wyglądać. A tutaj ta książka trochę mi to pokazała, więc jakby dla mnie spoko. W ogóle, wiesz, czytanie książek to jest takie powiedzenie, że kto czyta książki, ten żyje 2 razy. I w pełni się z tym zgadzam. A też trochę taka przekora moja, która jest taką cechą dosyć mocną u mnie, zadziałała, bo pamiętam wtedy, jak mi tam jacyś znajomi mówili, że co, ty nie ma bata, żeby ktoś napisał książkę, jak robić biznes, że wiesz, to jest po prostu strzeżona tajemnica, po co miałby pisać, jak robić firmę, to wiesz, piszę tylko po to, żeby zarobić pieniądze na książce i tak dalej, nie? Ja mówię, kurwa, no nie, jakby nie zgadzam się z tym, nie? I
I to są takie dwie rzeczy, które z tamtego okresu pamiętam. Tak, to jest ciekawe, co mówisz, że ludzie nie robią przecież takich rzeczy. No dobra, tylko że gdyby nie robili takich rzeczy, to ty byś dzisiaj tutaj nie siedział w tym podcaście. Kurde, to jest w ogóle, wiesz, historia. Ile ludzi mi pomogło i ile ludzi mi odpowiedziało na pytania. Właśnie. Ja nawet przez moment miałem takiego, wiesz, mentora po prostu. Zapytałem gościa Majka, którego pozdrawiam, jeśli ogląda. To był facet, który właśnie sprzedał jeden biznes. Z tego co pamiętam, to też było lata temu, to został troszkę, on sprowadził taką technologię odzyskiwania danych do Polski, zbudował biznes wokół tego, a potem jak właściciel technologii stwierdził, że Polska to jest dobry rynek, no to mu zaproponowali dobre warunki odejścia, nie? Więc trochę sprzedał biznes, a trochę, wiesz, został z niego tak chyba wyautowany. Natomiast fajna historia biznesowa, był już w drugiej firmie, która też odnosiła sukcesy i ja go zapytałem, czy on by nie chciał być moim mentorem i on się ze mną spotykał, wiesz, tam raz na 2 tygodnie chyba przez pół roku, albo może dłużej to trwało, już nie pamiętam, totalnie za friko, nie? No właśnie. Albo, wiesz, zapytałem, no miałem kilka takich osób, nie? Napisałem maila i zapytałem się, czy by się ze mną nie spotkał, przygadać jakichś tematów i wiesz, i gość odpisuje, tak, spotkam się, konsultacja 300 na przykład, nie? No i ja mam takie, no kurde, czy to jest żadna kasa, nie? Tak. No. To jest wręcz grzecznościowe. No dokładnie, dokładnie tak. No, to jest ciekawe, bo w tym takim równoległym świecie, w którym teraz nie wiem, ile miesięcy wstecz pojawi się informacja w tym podcaście, że napisał do mnie ostatnio człowiek i powiedział, że czy ja weryfikuję w jakikolwiek sposób gości, no bo przecież oni mi płacą, że tu przychodzą i czy ja ich weryfikuję. Ja mówię, stary, nikt nigdy nie zapłacił za bycie w tym podcaście i nigdy to się nie wydarzy. Nie? I stwierdziłem wtedy właśnie te 2-3 miesiące temu z perspektywy widza, że dodam taki disclaimer, bo rzeczywiście coraz więcej pisze do mnie ludzi, za ile mogą przyjść. Mówię, no nie ma takiej ceny z hello. No i super. To nie o to chodzi. Tak jak absolutnie. Gadaliśmy o tym w kuluarach, nie? Że to jest super, że tak do tego podchodzisz i naprawdę to jest mega szacun za budowę czegoś takiego. To jest, ale i to jest darmowa wiedza. Tak, to i jest mnóstwo darmowa ludzi wiedza. się dzieli tą wiedzą, nie? Za Dokładnie. darmo, za pół darmo, wiesz, to wystarczy zapytać, nie? Jakby naprawdę wystarczy zapytać i bardzo często ci ludzie ci w ogóle odpowiedzą i wiesz, jak nie będą mogli, czasu coś tam brakuje, nie? To ci po prostu odpiszą, że stary, sorry, ale teraz mam ciężko. Dokładnie. Im ktoś, ja mam takie poczucie, że im ktoś jest wyżej, tym wracając do szklanego sufitu foundera, tym jest, wiesz, na tyle ma szerszą perspektywę i szerzej myśli, że tym bardziej się staje dostępny, nie? I to też jest coś, co Jurek przywiózł właśnie i się ze mną podzielił a propos tej wizyty na wyspie u Richarda, że to jest zarąbiście przystępny gość, który jest, wiesz, bardzo pogodny, wszystkich dobrze traktuje, od sprzątaczki przysłowiowej, wiesz, jest po prostu zajebiście dostępny, ciekawy świata, a wydawałoby ci się, że wiesz, że jest ściana, nie da się. Że ściana i wiesz, i normalnie z nim można porozmawiać i on, jak opowiadał mi właśnie o tych tam rozmowach jakichś wieczornych na plaży czy coś, nie, to wiesz, ludzie mieli do niego po prostu konkretne pytania i on normalnie się dzielił tą wiedzą, nie, więc skąd jest taki, wiesz, takie przekonanie, że to jest jakaś wiedza tajemna. Nie? No Ciekawe jest to. Jak myślisz, dlaczego tacy ludzie, którzy mają taką dużą wiedzę, duże doświadczenie, dzielą się z innymi ludźmi bez żadnego skrępowania? Wiesz, to mogę odpowiedzieć chyba tylko dlaczego ja mogę się dzielić i jakie są moje motywacje. No, ja dużo dostałem, nie? Zresztą bardzo fajnie pisze o tym w swojej biografii Schwarzenegger. Nie wiem, czy miałeś okazję czytać. Nie. Zarąbista książka, polecam. Spoko. On pisze, że nie ma czegoś takiego jak self-made man, nie? Że on nie jest. Jakby jemu po drodze pomogło tyle ludzi, że on się nie może tak nazwać po prostu, nie? Że nie ma opcji, żeby takie w ogóle pojęcie funkcjonowało. Bardzo jakby jednoznacznie, zero-jedynkowo to traktuje. Jak ja to przeczytałem, to zwróciłem właśnie sam uwagę na to, że przecież mnóstwo ludzi po drodze mi nie zaufało, nie? Że każdy jeden pracownik, który przychodzi do ciebie do firmy, to ci ufa, nie?
On liczy na to, że wiesz, że przy tobie będzie dobrze, że ta firma idzie w fajnym kierunku, że się będzie rozwijał, że dostanie jakieś możliwości, nie? Każdy jeden klient, który przychodzi, w jakimś stopniu właśnie tobie ufa, nie? No bo nie ma dzisiaj, wiesz, problemu ze znalezieniem wykonawcy z strony na WordPressie, nie? Tak. Wiesz, żadnego wykonawcy nie jest problem znaleźć, nie? Jakby przychodzą ludzie do ciebie, bo ci ufają na podstawie różnych rzeczy, nie? Jak są jakieś problemy i wiesz, wspólnie siadasz, żeby je rozwiązać z klientem, z kimkolwiek, z kontrahentem, obojętnie, no to też jakby to jest właśnie to zaufanie. Jak masz jakiś problem i pytasz kogoś o rozwiązanie, albo właśnie wyciągasz rękę do kogoś, piszesz maila, oni ci pomagają, no to tak samo to jest zaufanie, więc trudno powiedzieć, wiesz, że jesteś self-made'em, nie? No, dobre. Rzeczywiście. Jak sobie to uświadamiam, to tak rzeczywiście wiesz, jest. Pierwszy gość w twoim podcaście, nie? No też musiałeś kogoś namówić. Tak. Nie miał żadnego track recordu twojego pewnie, tylko nie było jeszcze pierwszego odcinka, nie? Tak. No, dosłownie. W ogóle fajnie, że wspomniałeś, bo jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, to ja też, wiesz, no kurczę, prowadzenie takiego podcastu, wiesz, z ludźmi, którzy są, kurczę, ultra na pewnym poziomie, jest w pewien sposób wyzwaniem. A pierwszy odcinek de facto z Joanną, pozdrawiam bardzo serdecznie, nagrałem z nią, bo czułem się w jej towarzystwie ultra bezpiecznie. I mogłem sobie na to pozwolić, żeby wejść od razu na dobry klimat. Nie? Dzisiaj już widzę, że to zaczyna być normalne, ale na samym początku też to była ogromna bariera, nie? No bo jednak rozmawiam tutaj przeważnie z ludźmi lepszymi ode mnie, po prostu, pod wieloma względami. To ciekawe. Michał, jakbyś miał powiedzieć, jak do dziecka, czym wy się zajmujecie jako firma, to co byś powiedział? Siedzimy przed komputerami. To dobre. I co robicie przed tymi komputerami? Nie, co jest waszym takim produktem? My robimy strony internetowe z wykorzystaniem WordPressa, na WordPressie. Nie? Okej. Dobra. Zarysujmy trochę twój biznes. Ile macie obecnie przychodu? Idziemy na 6 milionów z lekkim groszem w tym roku. Okej. A w tamtym roku? 500 chyba, nie pamiętam, w okolicach 5. Okej. To mimo kryzysu to jest całkiem niezły wynik. Znaczy kryzysu, no powiedzmy trochę cięższego czasu w branży. Myślę, że można mówić o kryzysie. Patrząc na to, wiesz, jak duże firmy ile zwalniały, no to nie jest efekt trochę gorszego czasu w branży, nie? Tak, masz rację. Połowę albo 1/3 były zwolnienia w dużych firmach. Były. Nam się udało nie zwalniać, ale to po pierwsze dlatego, że jesteśmy na tyle mali, to jest, wiesz, też łatwiej utrzymać w trudnym okresie zespół. Po drugie dlatego, że też ja bardzo nie chciałem. Myślę, że gdybym przez pryzmat Excela był takim, wiesz, menadżerem hardym, to pewnie byśmy coś tam zmienili w tym okresie. Ale też, no to wracając do tego, o czym już rozmawialiśmy, to nam się udawało dzięki naszym klientom, którzy z nami są od dawna, dzięki zespołowi, to wiesz, nam się udawało po prostu wyciągać taski już nawet nie spod dywanu, a się śmialiśmy, że już posadzki kujemy, nie? I patrzymy, co tam gdzieś zostało. Więc tutaj mega zaangażowanie po stronie osób w firmie po prostu było w to, żeby tą pracę nam załatwiać, dowozić, nie? Zaangażowanie po stronie naszego wspólnika, czyli Jurka i po stronie grupy ITO, bo my jesteśmy częścią grupy kapitałowej ITO, oni też nam pomagali jak mogli, no wszystkim nam było gorzej, ale w różnych momentach, nie? U nas zazwyczaj jest tak, że po pierwsze te okresy kapy są krótsze, bo mamy krótsze projekty, więc wcześniej dostajemy sygnał, że jest coś nie tak na rynku, bo już to przerabialiśmy kilkukrotnie, nie? Czyli taką, wiesz, duży biznes, jak masz duże projekty, to one lecą siłą inercji, masz wszystko dłuższe, masz dłuższy cykl projektu, ale też masz dłuższy cykl sprzedaży, więc wszystko do ciebie dochodzi z opóźnieniem, nie? A my mamy krótki cykl sprzedaży, dosyć krótkie projekty, więc my dostajemy, wiesz, po miesiącu my już wiemy, że coś się dzieje, także jesteśmy takim frontmanem na przodzie i już widzimy, że idzie słabość, nie? Ale też szybko nam wstaje. Minusy, nie? Też jesteśmy pierwsi, którzy słyszą o tym, że wstaje, nie? Czyli my tak, bo są mniejsze. Tak. Dobra. Widzimy, że wraca kasa na rynek i wiesz, się zaczynają jakieś ruchy. Czyli trochę jesteście papierkiem lakmusowym branży.
No nie wiem, czy my jako FUS byśmy chcieli być papierkiem lakmusowym branży, ale jeśli chodzi Tego o się rodzaj nie wybiera. jeśli chodzi o rodzaj biznesu, że takie mniejsze firmy z krótszymi projektami są, to myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry... Sorry za porównanie, ale czasem się bierze, wiesz, takiego kanarka w klatce, żeby sprawdzić, to jest górnicza czy jest... metafora przecież, tak? proszę pana, Tak? jasne. Okay. No kanarek w dawnych czasach na kopalni metan robił jeden wisiał u góry, drugiego się kładło Dalej się to stosuje. Na spongu. Co to jest spong? No ziemia w kopalni, jakby chodnik. Nie okay. mówi się podłoga, tylko spong. Okay. Jeden leżał na spongu, drugi wisiał u góry. Ten u góry wykrywał metan. Jak przestawał śpiewać, to znaczyło, że jest metan, że trzeba uciekać, a ten na dole dwutlenek węgla. Jak padał, to też znaczyło, że jest za dużo dwutlenku Dzisiaj węgla. Też się to bada takimi zwierzakami? Nie, chyba nie. Ale ogólnie jak będziesz na Śląsku, to polecam, bo są kopalnie, nie wiem, czy miałeś okazję być, ale jako, że nie wiesz kiedyś o kanarku, to nie... Byłeś? Byłem, ale w siedzibie rozmawiałem a propos realizacji okej. Nie powiem kogo. Jasne. To polecam, bo jest taka inicjatywa na Śląsku, która się nazywa Szlak Zabytków Techniki i jest bardzo dużo udostępnionych mega ciekawych obiektów. Między innymi są kopalnie, do których normalnie wchodzisz do szoli, czyli do tej windy. Możesz zjechać, wiesz, pod ziemię, idziesz normalnie chodnikami, masz przegląd historii górnictwa, historii regionu. Zajebiste rzeczy to są. Przede wszystkim kopalnia Guido, to jest takie jedno miejsce, które polecam w Zabrzu i mega, no normalnie wchodzisz, wiesz, dostajesz kask, jedziesz na dół i tam się możesz dowiedzieć, co to jest spong, właśnie po co były kanarki i tak dalej, nie? Zajebiste. To pamiętam kurczę, nie pamiętam nazwy tego filmu, ale film o obcych i o językach. Tam właśnie z kanarkiem chodzili do statku obcych. Tam był taki film o obcych i o językach. W sensie, dlaczego o językach? Bo oni pokazywali jakieś takie kółka językowe. Był tam Abbott i Costello jako obcy, których tak nazwali. Jeśli to nie są Gwiezdne Wojny, to możesz mi podpowiadać i nie dogadamy się. Okej, dobra, mogłeś nie widzieć. Mogłem nie widzieć. No to tam właśnie z kanarkiem chodzili. Bardzo dobry film w ogóle. A językowy, tak, no trochę językowy. Dzisiaj mówiłeś, że zatrudniacie ponad 30 ludzi i to są wszystko wewnętrzni ludzie na full u was zatrudnieni, tak? Tak. Czy na stronie jest to, zakładam, prawie aktualne, jeżeli chodzi o wasz team? Kurde, zabij mnie, ale będzie prawie aktualne. No, prawie tu będzie robić różnicę. Myślę, że plus minus 5 osób, no. Tak. Dobra. Tak, no. Pracujecie w ogóle z jakimiś specjalistami z zewnątrz przy jakichś projektach? Tak. Ćwiczyliście te scenariusze? Nie dewelopersko. To nam się totalnie nie sprawdza. Poza tym też jakby te kompetencje z racji na to, co chcemy robić i co robimy, budujemy tylko wewnętrznie. Natomiast w kontekście UX UI-a to tutaj się posiłkujemy, bo mamy mega fajnych specjalistów, nie? I mamy takich, że wiesz, mają oni swoje specjalności, więc wiemy na przykład, że jak przychodzi międzynarodowy SaaS i potrzebuje UX UI-a, no to mamy do tego mega specjalistę, który po prostu, wiesz, w światowej klasy SaaS-ach przerabiał tematy optymalizacji konwersji, no po prostu zjadł na tym zęby i jesteśmy w stanie go do takiego projektu zaprosić i to jest mega wartość, nie? A mamy też wewnętrznie tam 1-2 osoby, ale tak jak powiedziałem, dobieramy też z zewnątrz. Mamy jakiś tam paru partnerów takich. Czy jesteś w stanie określić, na jakiej marży wy pracujecie dzisiaj? Chodzi mi o to, jak byś miał określić, wiesz, wasze koszty versus wasze przychody. Czy ten biznes zarabia? Zarabia, tak. Zarabia. Zależy jak policzysz. Taką marżę księgową w sprawozdaniu na koniec tego roku myślę, że będziemy mieli, nie wiem, 6%, coś takiego. Realnie pracujemy na trochę większej, ale no, dużo jakby ja reinwestuję od razu. Więc szczególnie teraz, bo uważam, że czyli to ta jest księgowa fajne, jest związana z tym, że inwestujecie? Że to, co zarobimy, to wydajemy na bieżąco na jakieś, wiesz, poszukiwania dla siebie.
Bo uważam, że to jest dobry moment teraz na rynku, żeby odskoczyć trochę do przodu i próbujemy to zrobić. Okej. Jakiego rodzaju to są inwestycje, w co inwestujesz? O Jezu, mega różne. Głównie one są związane z przepalaniem hajsu oczywiście, nie? W marketing i w próby generowania leadów i jak wiadomo powszechnie połowa jest przepalona, tylko nie wiadomo, która połowa, nie? Więc cały czas szukamy jakiegoś powtarzalnego modelu, ale to jest główne źródło przepalania kasy u nas. Czy to jest tak, że wy obsługujecie klientów rekurencyjnie? Tak jak mówisz, że jeżeli obsługujecie SaaS-a, to raczej on z wami zostaje i teraz jakbyś miał to podzielić, wiesz, liczba projektów jakichś takich jednorazowych versus takie, które trwają jakby bez określonego czasu zamknięcia, to jakbyś to narysował? Na pewno konkretnych wartości ci nie powiem, bo nie wiem. Jasne. A na pewno to jest biznes, który trzeba nieustannie dopalać nowymi projektami. Niestety. Nie jest to coś, co wiesz... Bo to utrzymanie też jest prawdopodobnie... Rząd wielkości niż wielkość projektu. W sensie jak przychodzi do nas klient, to on najczęściej chce projekt szybko, więc tam w momencie lecą 2, 3, 4 osoby i napinamy przez 2 miesiące 3, no to 2 osoby w miesiącu, 3 osoby w miesiącu to masz 300-400 godzin miesięcznie, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej, a utrzymanie to już jest 100 godzin na przykład, nie? Albo 50, albo czasem 150, ale to są tego rodzaju wartości. A jakbyś miał strzelać, czy wy więcej zarabiacie na utrzymaniu, czy na produkcji? Bo są software house'y, które twierdzą, że to prawdziwe pieniądze to się zarabia na maintenance, a na produkcji nic. Znam też odwrotnie, samochodów nie? Też tak twierdzą. Nie? A jakie są u was? U nas wierzysz w to? W taki model? U nas nie, bo my billujemy za godzinę, nie? Więc mamy taką samą marżę na godzinie tu i tu. Okej. Czyli to jest po prostu rozmiar liczby godzin. Tak, wiadomo, że są różnice, one wynikają głównie z SLA na przykład, nie? Jak mamy podpisane SLA, jakieś czasy reakcji i tak dalej, to jest tam płatność za gotowość. Jak nie spaprałeś tego, co zrobiłeś wcześniej, to powinno się kończyć na tej opłacie za gotowość i nie powinno być tam, jakichś mega awarii, które by ciągnęły za sobą dodatkowe koszty, nie? Ale nie dzieliłem tego nigdy, tak. Okej. Czy jesteś w stanie powiedzieć, ilu wy klientów obsłużyliście historycznie? Nie. Historycznie nie. A w poprzednim roku? Byłbyś w stanie tak mniej więcej? Chodzi mi o rząd wielkości, nie? Kilkadziesiąt. Bo wy się skupiacie bardziej na wielkości, a nie liczbie, tak? Tak jak kiedyś myślałeś, żeby robić 200 stronek, tak teraz. Tak. Taki miałem pomysł na to te parę lat temu, ale też od Sporo tego ludzi czasu... miało taki pomysł. Myślę, że to nie był jakiś innowacyjny pomysł, ale też się internet zmienił bardzo od tamtego czasu, nie? I że kiedyś się dało stronę, dostawałeś, te projekty wyglądały tak, że przychodził, plik w PSD z Photoshopa, nie? Tam była strona główna, o nas, kontakt i coś tam i to w 60 godzin się dało pociąć, nie? I przygotować. A dzisiaj w 60 godzin to my czasem w ogóle, kodowania nie otwieramy, nie? To jest w ogóle planowanie projektu, jakieś, tematy związane z mitycznym u nas initem, bo ten init to jest coś, co mamy, zawarte w wycenie init, czy przygotowanie środowiska, jakby podział zadań, jakiejś architektury dla danego serwisu i to są bardzo różne wartości, nie? One czasem mają, po 50 godzin taki init potrafi mieć, nie? Więc to totalnie rząd wielkości w naszym przypadku się zmienił, nawet o jeden rząd do góry, jakby tak spokojnie. A jakbyś miał podzielić cały taki średni wasz duży projekt, to jaka część tam jest warsztatowa, a jaka część jest produkcyjna? To zależy, bo jeżeli przychodzi klient i oczekuje od nas tej części UX-owej, UI-owej, to tam warsztat jest istotną częścią i on się też przenika już potem z tym UX-em i trochę się przenika z tym UI-em. Nie jest to tak sztywno podzielone, że teraz zamknęliśmy warsztaty, tu jest raport, teraz zamykamy UX-a, tu są makiety, a teraz nie?
to są płynne. W ogóle te projekty, które my robimy, są mega płynne, nie? To znaczy one nie idą etapami. To jest tak, że mamy rozgrzebany warsztat, nie? I już są jakieś tam rzeczy i już powstała strona główna i ona już leci do kodowania na przykład, albo jakieś pierwsze zrywki, albo na razie jest design system i oni se tam lecą już, wiesz, UI se leci dalej, ma design system, więc zaczynają w ogóle jakieś projektowanie, a my już z tym design systemem zaczynamy kodowanie, nie? Więc mega to jest takie wielotorowe. No dobra, byłbyś w stanie mniej więcej określić procentowo, że nie wiem, 30% to są warsztaty, reszta to jest kodowanie, a później wchodzi maintenance, czy nie podejmiesz się takiego podziału? Ale o co pytasz? Jakby o wielkość jednego projektu, tak? Który tak, ma, tak. Załóżmy, jeden projekt ma 1000 godzin, tak? I ty Dokładnie. pytasz, jaki jest rozkład tego budżetu. Tak. Załóżmy, że robicie wszystko. Że robimy wszystko. To związane też no to ja bym strzelał, że warsztaty to by były gdzieś w okolicach 80 godzin, czyli takie właśnie 2 tygodnie, może trochę mniej, może trochę więcej. Myślę, że design to jest, wiesz, kolejne 3-4 tygodnie, może więcej, może 8, wiesz, to już potem bardzo zależy, nie? Nie chciałbym, żeby ktoś potem będzie słuchał tego i pomyśli, że oni robią mega szybko design albo mega długo, bo 4 tygodnie to też jest dla jednych, wiesz, krótko, dla jednych długo, a czasem duża strona rozbudowana. To, co jest ważne, to my patrzymy przez pryzmat komponentów WordPressowych, nie? I tego, jak one mogą działać w ramach panelu WordPressa. I czasem dużą kontentową stronę, czyli z dużą ilością podstron, taką, wiesz, wydawałoby się rozbudowaną, jesteś w stanie oblecieć na naprawdę niewielkiej ilości komponentów, które są jeszcze odpowiednio wymyślone i elastyczne, tak. A czasem masz prostą stronę, która, wiesz, ma dużo unikalnych komponentów, do tego jeszcze ma dużo animacji, i jakby, wiesz, i to buduje ten stopień skomplikowania, nie? Do tego nie liczba stron na pewno w WordPressie, bo to nie ma sensu, tylko raczej ich unikalność. Konkretnych. Tak. No. Okej. Dobra. Powiedz mi, Michał, kim ty się dzisiaj czujesz? Czy w ogóle etykietujesz w jakiś sposób siebie i ludzi? Kurde, ale pytanie zadałeś. Sorry. Wiesz co, nie przychodzi mi jakaś jedna odpowiedź do głowy, no. Ja chcę robić to, co robię. Jakby to jest coś, co mogę powiedzieć. Nie jestem w stanie chyba siebie ponazywać w różnych rolach. Nie wiem, czy bardziej siebie traktuję jako prezesa, czy jako przedsiębiorcę, czy jako jakiegoś, wiesz, lidera w kontekście biznesowym mówię. Raczej chyba wszystkiego po trochu, ale tak mi się, jak ty powiedziałeś, to nie wiem czemu, ale mi się przypomniał taki moment, jak 1 stycznia do mnie kumpel zadzwonił i się zapytał, czego mi życzyć w tym roku. Ja mu powiedziałem, że w sumie to niczego, bo w każdym obszarze życia obecnie moja trajektoria jest dobra, taką jakbym chciał. Wiadomo, ona może być bardziej stroma, mniej stroma, ale jakby kierunek jest dobry, nie? Więc jakby ja jestem na takim etapie, że chcę robić to, co robię i po prostu zobaczyć, wiesz, w każdym obszarze życia, jaki sobie wybrałem, chciałbym zobaczyć, ile mi tam, jak daleko mnie puści rzeczywistość. Okej. Bywało tak, że nie miałeś tej trajektorii i się męczyłeś? Jasne. Co w każdym obszarze życia, prywatnym, zawodowym, sportowym, relacyjnym, w każdym. Okej. Powiesz coś więcej? Jak się udało znaleźć tą trajektorię? Bo to jest ciekawe. Mogę powiedzieć, że najtrudniej mi było w życiu, jak się, wiesz, relacyjnie. Gdzieś mi było trudno w prywatnym obszarze. To jest jedyny obszar, który wpływa na wszystkie pozostałe. Okay. Jedyny. Jak ci jest słabo w robocie i coś się dzieje niedobrego w firmie, to jak masz poukładane relacje i życie osobiste, to dźwigasz, nie? I wiesz, i to nie ma wpływu. Wiadomo, że albo z mojego osobistego doświadczenia nie miało to wpływu, nie? Jak mieliśmy ciężką końcówkę zeszłego roku, to nie czułem, żebym to przynosił w cudzysłowie do domu i wiesz, żeby cierpiały na tym dzieciaki na przykład, albo żeby cierpiał na tym jakaś moja pasja sportowa. Po prostu, wiesz, no, wiedziałem, że trzeba robić więcej niż dotychczas i będzie dobrze i po prostu wytrzymamy to. A jak jest relacyjnie ciężko, to ma absolutnie wpływ na wszystkie pozostałe obszary. To jest coś, co mogę powiedzieć. Okej. Dobra. Łatwiej jest układać firmę, czy prywatne życie? Myślę, że to zależy od stopnia rozpadu, nie? Jak zawsze. No. Jak zawsze, no.
Nie wiem. Wiesz co, jestem bliski teorii, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, nie? Po pierwsze dlatego, że nie do końca mamy sprecyzowane, co to znaczy poukładać. No jakby jesteś w miejscu, w którym jesteś przez to, co zrobiłeś w przeszłości, nie? Przez decyzje, które podjąłeś w przyszłości, więc... Ja myślę, że poukładać można by spróbować zdefiniować tak, że właśnie czujesz się dobrze w tej strefie. Nie wiem, to jest próba, nie? No wiesz co, no to znowu to pytanie, jak dużej zmiany to od ciebie wymaga, nie? Myślę, że duża zmiana w obszarze prywatnym jest, albo moje doświadczenie mówi, że duża zmiana w obszarze prywatnym jest dużo trudniejsza niż duża zmiana w obszarze zawodowym. Okej. A jak sądzisz, dlaczego? No bo jest mnóstwo emocji i wiesz, i ona się jakby rozlewa dużo szerzej, nie? Jest mnóstwo emocji, mnóstwo oczekiwań innych osób, z którymi musisz jakoś się zderzyć, nie? Mnóstwo takiego ciężkiego bagażu emocjonalnego. W biznesie aż tak bardzo tego nie ma, nie? Czyli znowu trudniejszy jest mental wtedy w prywatnym życiu, tak? Zawsze jest trudne. To wszystko się zaczyna i kończy tutaj, nie? W ogóle na świadomości, wiesz, samego siebie, nie? Jakkolwiek to nie brzmi tak, wiesz, magicznie, to chyba od tego się w ogóle wszystko zaczyna, nie? Ale no biznes jest fajny, bo biznes, wiesz, nie jest... Oczywiście jakby cały czas zaznaczam, że to są moje doświadczenia, nie? Ja nie byłem w turbo trudnej sytuacji biznesowej. Życiowo byłem, biznesowo nie byłem. Byłem w trudnych sytuacjach, że byliśmy pod krechą właśnie, że wiesz, że nie było wiadomo co dalej. Jak był COVID, to też nie było wiadomo co dalej, wiesz, życie zamarło, nie? I tam też totalnie nikt nigdy nie stanął w takiej sytuacji, więc jakby każdy miał takie, no to wiesz, co teraz dalej będzie, nie? Ale nie byłem nigdy w takiej sytuacji, żeby mi się, wiesz, waliło i paliło w firmie, nie? Było gorzej, było ciężko, no ale to ja jestem wartime CEO, nie? To jakby w zeszłym roku mega to zobaczyłem. Jak jest spokojnie i dobrze, to mnie się nudzi, ja mam zaraz, mi myśli odpływają, wiesz, a może to by zrobić, a może to, a może siam to. A jak jest ciężko, to ja złapałem, stary, taki fokus, że dawno w ogóle się dawno nie czułem, wiesz, tak skuteczny i tak nie byłem tak skuteczny i tak skoncentrowany, nie? Złapałem turbofokus, to jest chyba najlepsze, co mogę, jak to mogę opisać. I mega mi to też dało dużo satysfakcji. Więc paradoksalnie, wiesz, pomimo tego, że było ciężko, to ja nagle byłem w stanie umawiać sobie call z potencjalnymi klientami, wyciągać wnioski, wiesz, gadać z nimi, co oni potrzebują, zmieniać offering, zmienić w ogóle, wiesz, branżę, w którą my atakujemy, jakby dojść do tych wszystkich przemyśleń, o części z nich już rozmawialiśmy i to wszystko, wiesz, ogarnąłem w 2 miesiące, nie? To był taki intensywny czas dla mnie i z perspektywy myślę, że wartościowy. I myślę, żeby się nie wydarzył, jakby nie było kapy, nie? Myślę, że wiesz, jak jest super, no to jest spoko i sobie idziesz do przodu małymi kroczkami i jesteś zadowolony, nie? A jak się wali, to dopiero wtedy widzisz, że gdzieś były popełnione jakieś błędy albo że coś było niedopatrzone, bo to też nie jest tak, że wszyscy mają kapę, nie? Czyli im trudniej, tym lepiej. Tym fajniej. Fajniej. Na pewno. Okej. Czy czujesz, że to, że sam siebie trochę określasz jako wartime CEO, to jest... to ma swoje zasadnicze plusy. No bo jak jest ciężko, to potrafisz wyprowadzić z tego firmę. Tylko pytanie, czy to ma też jakieś swoje downgrade'y. No jasne i to większość nawet, ja bym powiedział. Że więcej jest downgrade'ów, że jakby wyprowadzenie biznesu, nawet jak popatrzysz przez pryzmat, nie wiem, wykresu giełdowego na gospodarkę, to tam jest wzrost, kapa. Wzrost, kapa, no nie? I odcinki tej giełdowej, tych gorszych okresów są zdecydowanie krótsze od odcinków, gdzie cały czas spółki, indeksy notują all time high, nie? Okay. I to tu robisz większość roboty, to tu rozwijasz firmę, nie? Więc jak ty jesteś dobrym prezesem tylko w tym wycinku czasu, który się zdarza, wiesz, raz na 5 lat i trwa pół roku, no to co robiłeś przez ostatnie 4,5 roku. To w tych okresach sabotujesz firmę?
No ja miałem do siebie takie pytanie, to co ty stary robiłeś przez ostatnie, 2 lata, że jesteście teraz w takiej sytuacji, nie? Mhm. To gdzie ty byłeś? Czemu ty nie gadałeś z klientem? Czemu ty tego nie wymyśliłeś wcześniej? To nie jest tak, że sabotujesz, nie? Ale z jakiegoś powodu nie robisz rzeczy, które... Znowu mówię o sobie. Mhm. Nie robiłem rzeczy, które z tyłu głowy wiedziałem, że powinny być zrobione. Okej. To nie jest, wiesz, że odkryłem Amerykę, bo weźmiesz pierwszą lepszą książkę, a w zasadzie to wystarczy wziąć jedną książkę albo może dwie, nie wiem, Scaling Upa weźmiesz i tam masz wszystko napisane, nie? Mhm. I Czyli po prostu to nie jest kwestia wiedzy. jak jest źle, to jest większa mobilizacja. Tak, bo to jest, wiesz, moje dzieło, nie? Mhm. I to jest moment, że po prostu kapitan wchodzi na pokład i wiesz, i zaczyna nawigować, nie? No tak, tylko żeby wiedzieć, że to jest twoje dzieło, musisz mieć przepracowane pewne rzeczy. Są tacy, którzy stwierdzą, że to nie jest ich dzieło, tylko że to jest kwestia, no bo rynek jest słaby. No I po części mają rację, ale... No to znowu, nie? Jesteś w miejscu, w którym jesteś przez decyzje, jakieś podjąłeś w przyszłości. No, to... Czyli masz taką głębokie poczucie ownershipu nad tym, co się dzieje z tą firmą. Wiesz, to też trzeba by zdefiniować. Na pewno czuję się, że to jest coś, co jest, wiesz, moje, ale nie w takim sensie, że ja to posiadam, tylko w takim sensie, że ja za to odpowiadam. Okej. Nie? To tak. I że koniec końców to ta odpowiedzialność wraca do mnie, nie? Niekoniecznie musisz wykonywać, ale odpowiadasz ty. Tak? Tak, szczególnie, wiesz, mną kierowała nie jakiś tam, wiesz, strach, że to padnie i ja nie będę miał za co żyć, tylko akurat w tym okresie ja miałem takie podejście, po pierwsze, że to jest do wytrzymania, że to trzeba wytrzymać, że to jest moment na rynku, wracając do wykresu giełdowego, że trzeba go przetrzymać i że to jakby nas, wiesz, tak trochę zrobi rzeźbę. Ci, co chcieli robić WordPressa, a tak naprawdę nie mieli na to pomysłu, to pewnie to porzucą i się skupią na tym. Każda firma, szczególnie jak robi więcej niż jedną rzecz, to ma coś, co im wychodzi zajebiście. I ma do tego szereg rzeczy, które wychodzą im słabo. I jak jest jakiś taki właśnie krach albo gorsza koniunktura, no to odcinasz najpierw te rzeczy, które ci idą gorzej. I to jest bardzo dobre, bo jak się każdy będzie fokusował na tym, co robi zajebiście, to będziemy mieli świat, gdzie jest zajebista jakość usług. Nie? Po prostu. I podoba mi się. No, tylko że to tak nie działa zazwyczaj, no nie? Więc wiedziałem, że to trzeba wytrzymać. Jakby wiesz, chyba naturalnie mam tak, moje usposobienie jest takie, że jestem stworzony do takiego właśnie horyzontu długofalowego, nie? To znaczy mam cierpliwość. Wiem, że to zajmie 15 lat. Od początku wiedziałem, nie? I jakby sobie idę. No i teraz jest, wiesz, gorzej, musiałem wrócić, to wróciłem. Teraz jest lepiej. Staram się, wiesz, pracować w innych obszarach. To już nie są obszary, które wymagają wartime SEO, to nie są obszary, które mają, wiesz, bezpośredni się jakoś przekładają na sprzedaż jutro, nie? To są bardziej strategiczne jakieś inne obszary, bardziej organizacyjne na przykład, albo właśnie więcej pomagania w rozwiązywaniu problemów, więcej rozkmin, nie? To też jest czas, że możesz mieć bezkarnie rozkminy i się zastanawiać jakby co zrobić dalej, bo to jest koniec końców twoja rola, nie? Nadawanie kierunku. No, tak. Tak? Tak, no. Albo wiesz, nawet takie trochę, ja bym to określił jako rozszerzanie horyzontu. Bo kierunek... Rozciąganie. Tak. No bo jeżeli coś cię trzyma, to ten właśnie szklany sufit, nie? O którym gadaliśmy, więc jakby trzeba go rozszerzać, żeby sięgać po te większe tematy, bo jak się uczepisz tych stronek za 5 koła, no to będziesz robił w zajebiście zoptymalizowany i powtarzalny sposób stronki za 5 koła, nie? I jakby z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorcy to też jest okej kierunek, nie? Jakby też może być strategia. Może być strategia i też można zbudować, wiesz, dużą, zarąbistą firmę na 100 osób, która robi stronki za 5 koła, nie? Tylko pewnie to, wiesz, wtedy działa trochę inaczej. Wtedy masz z tych 100 osób 30 produkcyjnych, a 60 sprzedaży na przykład, nie? Tak. Istnieją firmy, które w pewnym momencie budują sobie produkt
i w ogóle wykaszają na przykład całe IT. Nie chcę za bardzo nazw wymieniać, ale bywały takie na polskim rynku, które wycięły sobie całe IT, a spuchły sprzedażowo, no i sprzedawały cały czas ten produkt, który nie nadążał za rynkiem i zarabiały kosmiczne pieniądze przez moment. Mateusz Warcholiński, zresztą też go znasz osobiście z tego, co mówiłeś, twierdzi, że przedsiębiorca, zapraszam w ogóle do odcinka z nim, oczywiście. Oglądam. On twierdzi, że przedsiębiorca to taki gość, który zna się trochę, ale na wszystkim. Nie na wielu rzeczach głęboko. Jak ty byś określił swoją główną kompetencję? To z jakim obszarem by się powiązał? Zgadzam się z Mateuszem. Zrobiłbym do tego taką dygresję, że przedsiębiorca to też osoba, do której dochodzą, która ma, do której dochodzą sygnały zewsząd, nie? Czyli z każdego działu w firmie. Więc jesteś jako prezes, czy jako właściciel, czy tam osoba zarządzająca, jesteś w takiej uprzywilejowanej pozycji, że masz sygnały z każdej strony, więc jako jedyny masz pełny obraz. A nawet niepełny, bo pewnie nie można mieć pełnego, ale najpełniejszy, no nie? To Alek Cierniewski też o tym mówił i też właśnie tak twierdzi. No. Fajne. Tak, to zgadzam się z tym bardzo. I w odniesieniu do tego ja jestem najmocniejszy w takich tematach związanych z przyszłością, czyli właśnie z wyznaczaniem kierunku, wizji. Jakby to jest coś, zresztą w moich talentach Galupa ten wizjoner to jest, wiesz, na turbo na pierwszym miejscu. I im znowu ja bardziej buduję swoją świadomość, tym bardziej widzę, jak się z tym ciężko żyje. Raz, że mnie, a dwa, że osobom wokół mnie, bo po prostu, wiesz, tematy przyziemne typu wyniesienie śmieci to jest dla mnie czasem tak nieistotne, że ja w ogóle ich nie widzę i tutaj moja partnerka się wykazuje dużą dozą cierpliwości, ale faktycznie ja żyję w przyszłości i to jest fajne do biznesu, bo ja widzę, gdzie my możemy być za 5 lat. Gorsze do codziennego życia, ale to jest jeden z moich głównych talentów, jeśli miałbym je określić, a drugi to jest szczęście do ludzi. Nie wiem, czy to jest szczęście, czy intuicja, może trochę to i trochę to, ale czasem się śmieję, że jedyny mój wkład w tą firmę, jaki ja zrobiłem, taki, wiesz, namacalny, to jest zespół, jaki zmontowałem. Kropka. To jest kilka osób, które też to mówi, że właśnie są po prostu dobrymi rekruterami i tyle. A samo się dzieje. To ja nie nazwałbym siebie dobrym rekruterem, ale jakoś mam przeczucie, które się częściej sprawdza niż nie sprawdza. Oczywiście są też sytuacje, w których się nie sprawdziło, nie? Ale i dużo jest takich sytuacji, żeby tu nie wyszło, że wiesz, mam jakiś szósty zmysł. Nie chciałbym tego tak nazwać, ale zdecydowanie mam jakąś taką intuicję, która mi pozwoliła zmontować super zespół naprawdę i uważam, że to jest nasza największa siła jako firmy, że raczej dokładamy kolejne osoby, które też zostają i wiesz, i się rozwijamy w ten sposób, niż rotujemy teamem jak w pralce i po prostu co chwilę ktoś przychodzi, odchodzi i tak dalej, nie? A mówisz, że takie mam wrażenie, popraw mnie jeśli się mylę, że trochę robisz to na czuja, bo ja na przykład jestem mega kiepski w rozpoznawaniu ludzi i przeważnie się mylę i muszę mieć pod to ultra skomplikowany framework, żeby kogoś zbadać, czy on będzie dobry w konkretnych sytuacjach a ty czujesz, że robisz to trochę intuicyjnie? Tak. Okay. W 100%. I to się sprawdza. Jak do tej pory, tak. Wiesz, nie jestem osobą, która przeprowadziła 100 rekrutacji albo 500, nie? Więc nie procentowo to też tego nie liczę, więc nie wiem, ale patrząc przez pryzmat naszego zespołu, to sprawdza się to, no. Okej, a czujesz, że dałoby się to jakoś skodyfikować, jak to robisz? No bo robisz to intuicyjnie, no ale zakładam, że jest tam jakiś schemat, jak ty poznajesz tych ludzi, na co patrzysz i tak dalej. No po prostu jesteś w tym dobry i robisz to nieświadomie. Gadam z nimi i mam jakąś takie przekonanie się stopniowo we mnie buduje, że
Że to jest odpowiednia osoba. Że się odnajdzie, no, Mhm. że to jest odpowiednia osoba. I to na, wiesz, na mega różne tematy się gadam. Łącznie z... Przypomina mi się teraz takie pytanie rekrutacyjne, które zadałem trochę na śmiesznie, bo ktoś tam sobie zażyczył z zespołu, żebym zadał takie pytanie, jakie drinki ktoś preferuje, nie? Mhm. No i ta dziewczyna mi odpowiedziała, jakiego drinka preferuje i jakby sposób, w jaki zareagowała na to pytanie, ja nie wiem, czy to w ogóle jest zgodne z kodeksem pracy, żeby pytać o takie rzeczy. Nie wiem, czy to trzeba będzie wyciąć teraz, czy nie, ale wiesz, sposób, w jaki ona odpowiedziała na to pytanie i jaki vibe złapaliśmy po czymś, czego się pewnie nie spodziewała po rozmowie kwalifikacyjnej, to ja miałem razem z, wiesz, oczywiście z odpowiedziami na parę innych pytań, to ja miałem takie, że to tak, że to jest spoko osoba, nie? Że ma wystarczający dystans do siebie. Lubi wściekłe psy. Lubi wściekłe psy. Ma wystarczający dystans do siebie i wiesz, ma po prostu to coś, nie? Jak masz ikrę, masz jakiś taki kawałek, wiesz, iskry w oku, no to on wyjdzie, nie? Prędzej czy później. I chyba to jakby, wiesz, jest takim mianownikiem, który łączy fajnych ludzi, nie? A potem czy on się dopasuje do zespołu, czy nie, to jest drugi temat, nie? Ale ja te dwie rzeczy intuicyjnie, jakby czy ktoś ma taką, wiesz, energię do życia w sobie, i czy się odnajdzie u nas, bo my już też mamy taką atmosferę no specyficzną, bym powiedział, pewnie jak każda organizacja, ale ja wiem, jaką mamy my, więc też od razu się staram nawigować, czy to będzie pasowało, nie? Jaką macie wy? Nieformalną bardzo. Taką, powiedziałbym, że rodzinną, ale to jest takie trochę, wiesz, wyświechtane, nie? Firmy rodzinne. No po prostu jesteśmy takim jednym teamem i ja to tak oceniam, że takim, wiesz, do tańca i do różańca właśnie. Jak trzeba Ludzie dowożą u ciebie w firmie? Oceniasz? Większość tak, no. Zdecydowana większość tak. Ty masz kompetencje związane z finansami? Łatwo, nie wiem, w locie liczysz, jeżeli chodzi o twój biznes? Mam takiego Master Excela. Ale ty go zrobiłeś? Sam go zrobiłem. No. Sam go zrobiłeś? Okej, dobra. Ale mam też to szczęście, że mamy CFO, więc... Widziałem. Więc bardzo mi to pomaga i bardzo mnie Monika odciąża. Dobra. Czy czujesz, że jakby skoro ty zrobiłeś takiego Master Excela i jeszcze Monika go zaakceptowała, tak? No bo zakładam, że z nią współpracujesz rozmawiając o finansach, to czy czujesz, że ta kompetencja gdzieś pomaga ci zerknąć na cały biznes z góry? Dlaczego pytam? Ja od zawsze myślałem, że kurczę, finanse to nie jest jakby tam jakaś działka, którą chciałbym się zajmować, ale z drugiej strony, kurczę, najlepsi przedsiębiorcy po prostu liczą w locie, moim zdaniem. Wszystko. I to jest kompetencja, nad którą moim zdaniem trzeba pracować. I teraz, czy ty nad nią pracujesz, czy macie jakiegoś takiego super zaawansowanego PNL-a, czy gdzieś tam kręcisz jakieś parametry w nim, eksperymentujesz, czy myślisz finansami o swojej firmie również? Wiesz co, mamy takiego Master Excela, tak, PNL-a, którego ja zrobiłem i Monika raczej się do niego dopasowała po prostu, bo on jest na takim mega baby poziomie i tam jest parę kluczowych wskaźników, które dla mnie jest ważne. Jakie wskaźniki są dla ciebie ważne? Procent procent przychodu, wiesz, jakiś tam procent godzin billable, no wiadomo, ma jakieś tam tematy związane z kosztami, ile było dni roboczych, wiesz, ile urlopów, ile tego, no takie mega podstawowe rzeczy, plus ilość leadów tam jest ze sprzedażowych tematów, SQL-i i chyba tyle. Wiesz, ten model software house'owo, jeżeli go nazwiemy software house'owym, jest dosyć prosty. No, on ma generować zyski z miesiąca na miesiąc, nie? To nie jest tak, że masz biznes, tak jak, nie wiem, mój znajomy ma drukarnię i oni produkują terminarze takie, wiesz, w twardej oprawie drukowane. No i oni mają przez 9 miesięcy stratę, a potem przez 3 miesiące w ostatnim kwartale napinają i drukują tego na potęgę i wiesz, i wykręcają cały roczny zysk właśnie wtedy, nie?
ten biznes jest prosty. Nie ma tam też zaawansowanych jakichś konstrukcji finansowych, wiesz, to po prostu jest przychód minus koszty równa się zysk i mnie to wystarczy. Ja się czuję komfortowo, jak mamy zysk i głębiej tam nie rozkminiam, nie? To moja rozkmina jest, skąd wziąć więcej takich klientów, wiesz, właśnie jaki jest kierunek, co możemy im zaoferować, skąd się wziął ten klient. Jakby wiesz, ja tak patrzę rozwojowo bardziej, chyba że widzę, że się świeci na czerwono, no to wtedy wiesz, mocno od razu w to dajwuję i patrzę, co tam się wydarzyło i dlaczego, nie? Bo czasem są miesiące, że mamy stratę, ale ja wiem dlaczego ona jest i wiesz, jestem z tym okej, wtedy też, nie? A tak, dopóki mamy jakiś tam zysk sensowny, staram się też nie schodzić poniżej, wiesz, tej rentowności, o której rozmawialiśmy, to nie potrzebuję tam głębiej grzebać w tym. Jakby nie jestem takim, wiesz, finansistą, ale też właśnie od tego mojego pierwszego mentora, o którym rozmawialiśmy, to była jedna z rzeczy, która mi utknęła w głowie, że główną skillem przedsiębiorcy jest umiejętność liczenia pieniędzy. Właśnie, nie? Ale pytanie, czy to nie jest główny skill przedsiębiorcy takiego, wiesz, oldschoolowego, tak mi się kojarzy to z takim przedsiębiorcą lat 90., a czy dzisiaj, kiedy my tak, wiesz, już trochę bardziej misyjnie i romantycznie podchodzimy do rzeczy, czy to jest aż tak bardzo ważne, nie? Czy właśnie nie wystarczy, że biznes się spina, no bo jak ci się spina, to co możesz robić? No możesz dokręcać wskaźniki, no nie? Możesz dokręcać rentowność, możesz dokręcać, nie wiem, cash flow, możesz dokręcać jakąś sprawność operacyjną, ale wiesz, na koniec, jak ja jestem myślami za 5 lat i nas jest 50 osób, nie? No to, nie wiem, decyzja, powiedzmy, nie wiem, zatrudniamy jakąś tam osobę, nie? I ona z perspektywy naszego tu i teraz, ona jest totalnie nieistotna albo nawet niepotrzebna, ale ona będzie potrzebna za 5 lat, no nie? I to jest coś, co ci mocno obniża cały twój misterny master Excel, P&L, który sobie zrobisz, ale ona idzie jakby, wiesz, no budujesz trochę wizję, którą masz za ileś lat, nie? I ona kosztuje po prostu. I ja bardziej w tą stronę patrzę, nie? Czy jakby ja bym był, wiesz, jesteś w stanie, wydaje mi się, że nawet zaryzykuję stwierdzenie, że każdy biznes usługowy, który już przeszedł te bolączki wieku dziecięcego, czyli on już jest rentowny, już ma klientów, już tam coś się dzieje, wiesz, kasa spływa i ta usługa, już ten proces produkcyjny już jest rozpędzony, nie? To nie jest coś też, co możesz zatrzymać z dnia na dzień. To zaryzykuję takie stwierdzenie, że każdy taki biznes jesteś w stanie dociąć do zysku. Tak. Nie? Jesteś w stanie dużo rzeczy stamtąd powywalać, delikatnie podciągnąć stawki, albo nawet mocniej, w zależności od tego, w którym jesteś w momencie i będziesz miał zajebiście dobry rok, nie? Ale pytanie, jak to się przysłuży twojej wizji 5- i 10-letniej, nie? Właśnie, czyli to, o czym mówimy, że my chcemy robić strony dla gigantów technologicznych, nie? I to, że ja teraz utnę, nie wiem, składkę gdzieś tam, albo wiesz, jakby stwierdzę, że jednak, nie wiem, nie inwestujemy w to, nie robimy tego. Jakby wiesz, jest dużo inicjatyw, które są obok biznesu. Ta wizja jest ważniejsza niż po prostu docinanie tego P&L-a dla ciebie, tak? Dla mnie tak, bo ja uważam, że my jesteśmy cały czas startupem, który działa w takim trybie, wiesz, rozkminowym, nie? Więc dopóki nam starcza kasy, jesteśmy na sensownym poziomie rentowności, także ja się nie muszę martwić o jutro, to jakby to są, wiesz, to jest trochę tak, że to jest piaskownica, to są moje zabawki i moim zadaniem jest wykminić, jak to zrobić, co ja chcę zrobić, nie? I to będzie kosztowało kasę. Ostatnio fajną rzecz słyszałem, że pieniądze to jest właśnie paliwo, które pozwala ci dotrzeć do następnej stacji benzynowej. Jeżeli pozwoli, to jest okej. No tak, to tutaj też mam taką lekcję, którą teraz mi przypomniałeś o niej też od takiego przedsiębiorcy z branży IT dostałem, bo też go poprosiłem, to w ogóle było super spotkanie a propos tego, co mówiliśmy, że się ludzie nie dzielą wiedzą, nie? No to ja napisałem do gościa i powiedziałem, że tu buduję takie coś i czy by się ze mną nie podzielił, a on mówi, jasne, wpadaj do firmy i wiesz, on mnie oprowadził po biurze, pokazał mi tam u nich na ścianie, wisiał normalnie P&L miesięczny i roczny, więc wszyscy ludzie widzieli, jakie firma ma wyniki, wiesz, jaka jest trajektoria i tak dalej. I dla mnie to było wtedy szokiem, nie? A on mi powiedział, że hajs to jest tlen firmy, nie? To jest po prostu tlen biznesu i się spalać. I on się spala, nie? I jakby wszyscy muszą wiedzieć, ile tlenu jest, nie? Tylko, że to jakby
musisz mieć pewną minimalną skalę, żeby móc zacząć myśleć w ten sposób i to jest skala, w której ty jako prezes już masz wynagrodzenie i ono jest niezależne od wyniku firmy, nie? To już musi być na tyle dużo tego przychodu, żebyś mógł po prostu sobie dostać pensję i był normalnie jakby traktowany w rachunku zysków i strat jako pracownik i wtedy możesz patrzeć jako na organizację jako na całość, nie? Bo jak jesteś takim, wiesz, przedsiębiorcą, który z tego zysku próbuje coś tam sobie wyrwać, to jest bardzo ograniczające dla organizacji tak, bo patrzysz jakby przez pryzmat, wiesz, swojego gospodarstwa domowego, a to są dwie różne jakby totalnie, wiesz, i kwoty, rząd wielkości inny, to gadaliśmy o tym nawet w trakcie tego, nie? Tego wstępnej, tej rozmowy naszej, że no, więc jakby to wydaje mi się, że to jest moment, w którym możesz zacząć tak patrzeć i to jest takie bardzo fajne, dojrzałe spojrzenie, które mocno uwalnia. Jakby wiesz, że już firma jest bezpieczna, ma jakąś stabilną sytuację finansową, ty masz kasę, nie musisz się martwić tym, że wiesz, że dzieciaki nie będą miały na lekcji angielskiego i to jest moment, w którym możesz się zacząć bawić poważnie w rozwijanie firmy, tak ja uważam. Ty dzisiaj jesteś właśnie taką pozycją w PNL-u? Normalnie masz pensję ustaloną? Tak, ale ja to szybko zrobiłem. Szybko zrobiłem i to była bardzo mała pensja na początku. Jakiej wysokości? Wiesz co, pierwsze chyba na fakturze 5 chyba miałem. Super. No. To wiesz, jak na początkującego przedsiębiorcę super pensja moim zdaniem. Ale niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić. Mimo tego, że istnieje taki mit, że przedsiębiorca to jest... Wiesz co, mi to ktoś podpowiedział, ja to zrobiłem bardzo szybko, nie pamiętam kto, ale to też a propos lekcji, które dostałem Bardzo szybko, to znaczy jak szybko? Nie pamiętam, ale myślę, że mogliśmy mieć, wiesz, no grubo poniżej 1 000 000 przychodu, nie wiem, może 500 000 przychodu i ja już miałem jakąś pensję super. I nie jestem pewien, czy to było te 5 koła, tak mi się coś kojarzy, ale z drugiej strony to było dużo, bo pół bani przychodu to jest 50 000, 40 tam parę, nie? Więc no może nie pamiętam, ale to spoko, no przecież tak jak mówisz, jeżeli masz zaopiekowaną tą podstawową potrzebę życia, no to podejmujesz zupełnie inne decyzje, zupełnie inne, tak, zupełnie inne i osobiście uważam, że to jest mega ważne, że to tak uzdrawia, bo to ci, wiesz, rozdziela firmę i hajs z firmy od hajsu, wiesz, Michała, który wychodzi z pracy i potrzebuje kawę na Orlenie sobie kupić, nie? Tak, ja też uważam, że to jest ultra ważne. Dla początkujących to ja bym to bardzo szybko robił, jako wiesz, jakiś tam pierwszy naprawdę krok. Zaraz do tego dojdziemy, ale ja widziałem, że przynajmniej patrząc na stronie, jaką wy macie strukturę, to wy macie taką super idealnie dociętą strukturę, tak jakbym miał powiedzieć, że jesteś ty jako CEO, jest Miłosz, który trochę pełni funkcję moim zdaniem takiego COO, tak? Bo on jest odpowiedzialny za delivery. Jest Monika od finansów i to jest taka bardzo fajna struktura, patrząc na to, jakie umiejętności są potrzebne na górze. Z moich rozmów wynika, że to jest idealna trójka i plus praktycznie już dalej macie prawie samych ludzi, którzy są operacyjni i billable u klienta. Tak? To jest rzadkość, że macie tak mały back office tak zwany. Jak to się udało, nie? Zrobić? Czy to jest celowe? Trochę to sprostuję, bo my jesteśmy, jak wspomniałem, w grupie ITEO i część back office'u mamy u nich. I to jest, wiesz, bardzo duża wartość. Nie musiałem budować HR-u na przykład dzięki temu, tylko cały HR jest, jesteśmy po prostu obsługiwani brzydko mówiąc, obsługiwani przez dział HR, który jest, wiesz, w dużo większej firmie. Dobra, i tego nie musiałem robić, nie? Tematy back-office'owe, które są zarządzane przez Monikę, też są w ITEO i Monika jest również CFO ITEO. Tak, wiem, widziałem to. No właśnie się też miałem pytać, czy to jest na full, to nie jest na full na pewno, to czy pomaga ci właśnie wprowadzić... Pełni tą rolę. Ja jakby nie jestem w to zaangażowany poza, wiesz, jakimiś naszymi spotkaniami, więc w 100% pełni tą rolę, natomiast wiesz, no jesteśmy na tyle mali, a też ITEO się na tyle, no wiesz, to jest duża już organizacja, jeśli patrząc przez pryzmat samego ITEO, tam jest bardzo dużo procesów, których
których my nie musieliśmy już budować w tym zakresie. Bardzo dużo skilla, bardzo dużo wiedzy, wiesz, dopięcie firmy drugiej do takiej istniejącej maszynki to już nie jest taki duży problem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale poszło to bardzo sprawnie i mega dużo mi ściągnęło z głowy. Więc tak, no jeśli chodzi o takie stricte, więc jakbyś policzył w zasadzie, wiesz, te osoby, które w ramach tego back-office'u i tych HR-owych kompetencji IT-owych nas obsługują, to nas będzie więcej, nie? Okej. Czyli tam są te procesy. Dobra, super. Dobre sprostowanie. Ty zgaduję, że zajmujesz się sprzedażą? Czy ktoś jeszcze zajmuje się sprzedażą? Czy nie zajmujesz się sprzedażą? Nie, tak żebym chodził, wiesz, na kole z klientami, to nie. Mamy 2 salesów i ja pełnię rolę takiego, no można powiedzieć, że head of sales, chociaż nie nazwałbym siebie tak. No, idzie, jakby proces sprzedaży jest zbudowany i on jakoś tam idzie, nie? A zbudowałeś go ty, czy zbudowali go właśnie Wiesz co, zbudowałem go ja razem z, to był okres, to już było jakiś czas temu, myśmy wtedy bardzo mocno pracowali z taką firmą, która nazywa się Kazbek, z firmą doradczą i oni nam była bardzo... Magda z Kazbek u nas, zapraszamy do odcinka. A to ten odcinek przegapiłem akurat, tam myślałem, że widziałem wszystkie. No widzisz. No, więc myśmy A Magda pracowali... już nie pracuje w Kazbek w tym momencie, żebym teraz nie palnął, ale tak, wtedy była w Kazbek. No, więc jakby tutaj bardzo nam oni pomogli, więc to był taki case, że wiesz, jak tylko ja oddałem delivery Miłoszowi, najpierw w sposób nieformalny, a potem w sposób formalny właśnie został head of delivery, to zacząłem bardzo szybko oddawać sprzedaż, bo widziałem, że to też nie jest jakby super moja rzecz, nie? Czyli dzisiaj ty operacyjnie nie siedzisz nigdzie w firmie? Czy są? Siedzę wszędzie poza wyżej wymienionymi tematami. Okej, ale jest coś takiego właśnie operacyjnego, co jest oddane jako odpowiedzialność tobie, czy bardziej patrzysz na to z góry i pracujesz nad firmą? To jest ważne, który to jest etap. Bardziej tak. To jest ten etap, że mam oddane wszystko, ale nie wszystko jeszcze działa. I część rzeczy się tworzy. Na przykład tematy marketingowe, takie procesy marketingowe się tworzą. To jest mega świeża sprawa, ale są oddane, więc nie są już moje. Natomiast wiesz, no jest dużo takich rzeczy drobnych, które ktoś musi załatwić i ja je chętnie załatwiam po to, żeby gdzieś tam uwolnić czyjś czas też. No plus, tak jak wspomniałem, są jakieś problemy, w których trzeba brać udział i to tym się zajmuję. Natomiast też taka, wiesz, wsparciowa rola jest, wydaje mi się, istotna, nie? No bardzo. To znaczy ważniejsze jest właśnie chyba moment, żeby już nie być w żadnej operacji, bo wtedy możesz rzeczywiście patrzeć na ten biznes jako na układankę, którą możesz no i masz lepiej, też nie? czas, żeby patrzeć na inne biznesy, nie? I pogadać z kimś, wiesz, pomyśleć i się zastanowić, jak to zrobić u nas, nie? A to jest mega istotne, bo dużo z tych rzeczy, z którymi my się teraz zmagamy, już są wymyślone, nie? To nie jest... Firmy usługowe są o tyle wdzięczne, że to jest, wiesz, mega powtarzalny i w gruncie rzeczy prosty model, nie? Opisany. Masz mnóstwo przedsiębiorców dookoła siebie, którzy robią to samo. Może w innych branżach, ale wiesz, jakby takie fundamenty są podobne i fajnie się móc podzielić doświadczeniami i pogadać z kimś i potem to przełożyć na siebie, nie? To mega przyspiesza. Możesz przybliżyć nam kilka twoich zdaniem takich dobrych case study, które zrobiliście, jakichś swoich klientów? Mówię dobrych biznesowo, tak? Nie muszą być ciekawe z tej takiej tradycyjnej strony. Fajne case. No proszę pana, no to opowiadałem o SaaS-ie, gdzie wygraliśmy z agencją z UK. No to jest super case. A jesteś w stanie powiedzieć, kurczę, dlaczego, ale tak naprawdę wygraliście? No bo to jest trudne, to jest tak hardkorowo trudne do wygrania. Czy widzisz, zanalizowałeś to, wiesz, wstecznie i jesteś w stanie coś namierzyć, co zaważyło? No wiedzieliśmy, o czym mówimy. Okej, czyli eksperckość trochę, tak? Ale wiesz co, my mamy zestaw własnych rozwiązań, takich mikro produktów,
które wytworzyliśmy po prostu przy okazji pracy z klientami. To są produkty, które odpowiadają na potrzeby właśnie SaaS-ów, firm technologicznych, ich działów marketingu, wiesz, jak mają dużo kontentu, dużo pracy marketingowej, content marketingowej wkładają. To są rzeczy, które mogą im w jakiś sposób ułatwić pracę, ułatwić testowanie, po prostu wspomóc ten day-to-day pracę i my to zaczęliśmy po prostu sobie znajdować i robić to w formie gotowych komponentów, dokładając jakieś tam, wiesz, smaczki, rozwijając je troszkę bardziej i po prostu umieszczamy to w ofercie i dajemy to tym klientom, nie? I mój pomysł na to był taki, że to jest coś, co się urodziło właśnie w tym trudnym okresie. Mój pomysł na to jest taki, że właśnie mając dwie oferty i widząc, że tu dostaję to i to już gotowe, nie muszę za to płacić, to już jest wytworzone, to będzie taki, wiesz, trochę no-brainer, że jakby się to po prostu najzwyczajniej w świecie opłaca. Okej. Czyli nie tylko jesteście ekspertami, ale jeszcze dodajecie właśnie jakieś moduły, które są Tak. gotowe, Mogę ci podać przykład, bo nie wszystko jest jakby, wiesz, jakby dostępne, ale mamy wtyczkę własnej produkcji, która pomaga w tłumaczeniach automatycznych kontentu na różne języki w sposób właśnie automatyczny. Korzysta z silnika DeepL'a, teraz zapinamy jeszcze do tego integrację z czatem, także jeżeli jesteś marketerem i nie wiem, publikujesz, wiesz, post na blogu, to możesz go automatycznie przetłumaczyć na 15 innych języków, które masz na stronie, jeżeli chcesz mieć tyle języków na stronie, a my w stronach wielojęzycznych też jesteśmy dosyć dobrzy, to znaczy to jest jakby, wiesz, taka znowu mikrospecjalizacja, wewnątrz specjalizacji, ale ogarniamy to, a tam jest też dużo niuansów. I zrobiliśmy coś takiego i to jest niedostępne, jakby nie jest to u nas na sprzedaż, wiesz, nie ma tego w repo WordPressa z wtyczkami, po prostu jest to nasze, masz i możesz sobie z tym działać. Działa to pod wieloma względami lepiej od tych rozwiązań, które są dostępne na rynku, a w połączeniu z tym, że my dajemy mega czysty i mega jakościowy kod, no to już wtedy działa w ogóle super i to jest taka jedna z wartości na przykład, które dajemy i to był ten moment, w którym oni się jakby bardzo zainteresowali tym. To był też klient, gdzie ja chodziłem na kole, bo tak jak powiedziałem, to był ten trudny okres w zeszłym roku, więc mnie zależało, żeby być na froncie i żeby, wiesz, dopiąć to, bardzo mi zależało na tym projekcie, więc tam starałem się pomagać jak mogłem i widziałem te rozmowy, widziałem w którym momencie im się rzeczy podobają, gdzie się oko zaświeciło. No a druga kwestia, no to wiesz, dobre negocjacje, nie? Tutaj nasz sales Grzegorz się popisał i naprawdę tam fajnie z nimi ponegocjował, tak żeby nie walczyć tylko stawką, ale wszystkim dookoła. No i udało się to zrobić, nie? Mega sukces. To był pierwszy taki moment, że ja pomyślałem, że to jest dobry kierunek, że właśnie jeżeli wiesz, na takim szyciu, no bo to jeszcze było robione wiesz, no szyte na gorąco wszystko, jesteśmy w stanie to zrobić, no to naprawdę tam jest jeszcze, wiesz, dużo do ugrania w tym kierunku, nie? Tak, no kurczę, jak wygrywasz z lokalną agencją i to jeszcze kurczę, z Polski, no jest to rzeczywiście i tam, wiesz, satysfakcja duża, jest satysfakcja, tak. I tam nie było w teamie, jakby to jest takie, wiesz, naprawdę legitne. To jest pełna wygrana. Tak, to nie tak. Jest, tam nie jest tam, że tam był ktoś w teamie z Polski na przykład, wiesz, i to ryzyko kulturowe jakby było mniejsze, nie? Ono było i oni sobie zdawali z tego sprawę, że jest, ale jakoś uwierzyli w nas i to też jest współpraca, która trwa, wiesz, do dzisiaj i kolejne tematy tam są zakolejkowane, także mega spoko. No. Super. Dobra, jacy jeszcze klienci, jakie case'y, którymi ty czujesz, że to jest warto się w ogóle pochwalić, nie? Z których czujesz się dumny? Jest ich dużo, więc też taki disclaimer chciałbym zrobić, że nie opowiem o wszystkich, nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł, wiesz, będzie słuchał i się poczuł urażony, że nas tam nie było, nie? My naprawdę mamy mega dużo fajnych rzeczy, od małych do dużych, więc ciężko mi wybrać, ale na pewno super sympatią darzę landingi. To jest nasz pierwszy SaaS-owy projekt, jaki zrobiliśmy. Myślę, że to już jest 4 lata temu albo lepiej. No i jesteśmy razem ze sobą przez te lata. Wiadomo, jak w każdej takiej biznesowej kooperacji są, wiesz, wzloty i upadki, ale po prostu ciśniemy razem i to jest taka trwała współpraca. Naprawdę bardzo ją cenię. Bardzo też się dużo przy nich nauczyliśmy. To jest mega wyskillowany team.
I jakby wiesz, w ogóle ja uwielbiam pracę z polskimi SaaS-ami, bo tutaj zaczęliśmy od klienta z UK, fajna wygrana sprzedażowa. Natomiast my mamy, i to też jest coś, co trochę potwierdza mój kierunek, że my potrafimy zrobić międzynarodowy biznes, IT, i SaaSy są tego przykładem, że mamy mnóstwo naprawdę zajebistych biznesów SaaSowych, które mają 90% przychodów z zagranicy, robią to wszystko z Polski i wiesz, i to jest mega, mega inspirujące, więc my też mamy takich klientów i Landingi to jest jeden z tych klientów, nie? Że większość właśnie bardzo fajny produkt, rozwijany od lat i my możemy być tego częścią i to też a propos self-made mana, to oni też w nas uwierzyli, no bo wiesz, myśmy tam dostali rekomendacje od ITO swoją drogą, wtedy jeszcze nie byliśmy w grupie ITO i wiesz, i też musieli w nas uwierzyć, nie? Nie mieliśmy wtedy doświadczenia na taki projekt, jak nas brali, ale dowieźliśmy. I wiesz, i pracujemy cały czas. Kolejny temat, bardzo fajny, Neptune AI. To jest taka firma, też zarąbisty w ogóle case, wiesz, SaaS-owy w Polsce. Duża runda finansowania ze Stanów, bardzo specyficzny produkt. Raptem, nie wiem, 2 czy 3 konkurentów na świecie, wiesz, absolutna taka topka. No i mega wyskillowany team marketingowy. No i też, wiesz, FUS na pokładzie, który najpierw dowiózł stronę, to też był kamień taki milowy, bo oni mieli bardzo specyficzne potrzeby, bardzo dużej elastyczności wymagali i my się też, jakby wiesz, musieliśmy stanąć tutaj na wysokości zadania, im to dowieść i też współpracujemy razem od 2, może nawet już od 3 lat. Z czego wynikała taka potrzeba dużej elastyczności? Z tego, że się chcą testować. Dopiero sprzedawać? Nie, testują. Są mega mądrzy po prostu. Okay. I testują, nie? I to jest taki case, że oni od momentu, kiedy zajebiście to widać na wykresie konwersji, od momentu, kiedy wiesz, puściliśmy nową stronę, która już była przez nich przemyślana, bo to UI oni sobie sami zrobili i już konwersja skoczyła, a potem stary na przestrzeni kolejnych 2 lat, wiesz, ta krzywa się cały czas pnie do góry i widać, że te godziny, które my tam wkładamy w development nowych rzeczy, o które oni proszą, że to się wszystko przekłada i finalnie na przestrzeni tych 2 lat im konwersja wzrosła 7-krotnie, nie? Więc wow. To jest, wiesz, no... Zajebiście szok, mieć tak świadomego klienta, nie? I dzięki temu mogą też, kurczę, wydawać więcej u was bez żadnego w ogóle... No, to są, wiesz, mega mózgi naprawdę, nie? Super. I też fajnie, bo robimy teraz takie, wiesz, wideo case'y z klientami i Neptune jest jedną z firm, którą zaprosiliśmy do tego. Landingi zresztą również i jakby ideą tego case'a jest, że oni sami o nas opowiadają, nie? I tak jak pytałeś mnie, jak my się w ogóle patrzymy, czy my jesteśmy agencją, czy jesteśmy software house'em, czy kim jesteśmy, to właśnie oni to wskazali jako wyróżnik, dlaczego nas wybrali, nie? Że oni nie szukali agencji, która ma, wiesz, 2 deweloperów, tylko oni szukali poważnego teamu deweloperskiego, po prostu WordPressowego software house'u, który im dowiezie projekt i będzie go w stanie wspierać, wiesz, przez najbliższe lata, nie? I to też jest coś, co jak ja usłyszałem, to było dla mnie takim, wiesz, potwierdzeniem tego, że faktycznie żeby robić duże projekty, to te projekty muszą być częścią, wiesz, jakiejś większej gry, no nie? A jak te projekty są częścią jakiejś większej gry, no to tam ryzyko niepowodzenia też jest większe, więc jakby klient już nie wybiera tylko przez pryzmat stawki albo, wiesz, portfolio, tylko zaczyna wybierać z takich też bardzo pragmatycznych, biznesowych powodów, nie? Czyli czy ten team jest w stanie ciągnąć to przez najbliższe 3 lata ze mną, nie? Czy jest w stanie zrobić to dobrze? Ilu tam jest w ogóle ludzi? I co to są za ludzie, nie? Czy tam jest 15 osób, ale z tego 11 to jest, wiesz, design i project managerzy, a 2 deweloperów, czy odwrotnie, nie? I to są, powiem ci, rzeczy, na które naprawdę większe firmy z większym jakby ticketem zwracają mocną uwagę. Wy komunikujecie to w waszym procesie sprzedaży, że właśnie takie rzeczy u was są mniej ryzykowne właśnie przez to, co wymieniłeś? Nie. O! Dzięki. Nie, tak nie ma tego w procesie. A czy się to pojawia na rozmowach, to nie wiem, bo nie biorę w nich udziału, nie?
ale nie ma tego w procesie jako, wiesz, jakby jakiś kluczowa, jest oczywiście team. Bo to powinno dopychać konwersję u was w sprzedaży, zgaduję, skoro w to może tak wierzysz, nie? Bardzo wierzymy w case'y, nie? I to ciśniemy na sprzedaży mocno. Ciśniemy to, że wiemy, co robimy, jakby w twojej wąskiej branży, nie? Że już to przerobiliśmy wszystko. To ciekawe, że tak mi odpowiedziałeś na to pytanie, bo byłem pewny, że mi powiesz, tak, oczywiście mamy to zaopiekowane, w każdej ofercie mamy to wyboldowane i tak dalej. Szczerze, nie? Super, no ekstra. Nie, ale to... Znaczy, wiesz, to znowu disclaimer, może tak jest, a ja o tym nie wiem, nie? Nie ma takiego slajdu w ofercie, jakby przez pryzmat procesu naszej sprzedaży, nad którym ja mam jakąś wiedzę, jak on wygląda, no nie, to nie jest to jakby punkt, który jest podkreślony dwukrotnie. Nie spodziewam się, żeby to świadomie było opiekowane, nie? Jako, wiesz, argument na przykład, nie? Ja bym użył pewnie. No, myślę, że zapiszę sobie to. Bo ty masz u siebie 2 salesów, ale czy macie jakiegoś właśnie kogoś, kto jest headem tej sprzedaży i tym zarządza? Czy ja jestem headem ty jesteś headem sprzedaży. Tak. Czyli to twoja wina. Tak, jak wszystko. Super, nie? Wiesz jak jest, sukces jest wspólny, a porażka jest sierotą, tak? Czy jedynakiem, jak się mówi? Tak. Sierotą. No. Tak. No, ale dobra, a jak w teamie jest jakaś porażka, to twoi ludzie potrafią przyjść i powiedzieć, kurde, moja wina, coś spieprzyłem? Macie taką kulturę? No i teraz, wiesz, dyplomatycznie szukam porażki i nie umiem znaleźć, nie? Nie ma porażek. To znaczy, że się nie uczycie. Wiesz co, na pewno jest kultura brania odpowiedzialności. To na 100%, tak? Nie? To znaczy tak, jak się zdarzają fuck-upy, a zdarzają się, to nawet mieliśmy ostatnio takiego calla, gdzie nam klient dał w NPS-ie znowu 2 i byliśmy bardzo zdziwieni, bo nam się wydawało, że wszystko poszło dobrze, nie? Okay. I to była jedyna 2, jakby wszystkie pozostałe zajebiście, wiesz, 8, 9, 10, a tam kurde 1, 2, nie? No to ustawiamy, wiesz, calla od razu. No i ja piszę do prezesa bezpośrednio, bo myśmy ten temat jakby zaczęli razem i potem to się już tam potoczyło przez nasze zespoły, się to, wiesz, przewaliło, nie? I widzę, że on w ogóle jakąś ma taką lekką niechęć do tego calla, że nie mają czasu, że coś tam, ale wiesz, cisnę, udało nam się wejść na tego calla i okazało się, że tam było parę rzeczy nie tak i faktycznie nie potoczyło się tak ten projekt tak, jak powinien się potoczyć. Bardzo dużą rolą tutaj oczywiście odegrała komunikacja i to jest w ogóle moja obserwacja, że 99% fuck-upów to są fuck-upy komunikacyjne, jak się temu przyjrzysz. I ja wszystko zwalam zawsze na slackowe privki. To jest po prostu przekleństwo. Nie powinno być privków na Slacku. Bo potem wiesz, jest kanał projektowy, na nim jest cisza i raz w tygodniu leci jakiś zdawkowy update, a wszystkie ustalenia są poprivkowane gdzieś tam i to jest dramat, nie? Czy wiesz, jakby się ktoś chciał, nie wiem, PM rozchorował, musi wejść ktoś inny, albo właśnie trzeba wyśledzić, kto miał coś zrobić, kto się z kimś na co dogadał. No to jest straszne. Więc bardzo mam dużą niechęć do slackowych privków w kontekście projektowym i zarządzania projektami. I taki też był powód tutaj. Natomiast wiesz, weszliśmy na calla i jakby odbudowaliśmy to, mówiąc po prostu klientowi, że wiesz, jakby wywaliło się, stało się to, co się stało, wy jesteście niezadowoleni i jakby jeżeli akurat ja to powiedziałem, bo naprawdę tak uważam, że jakby jeżeli w mojej karierze przedsiębiorcy jest jakby coś, czego ja bym chciał pilnować, to nie chcę zostawiać po prostu takich fuck-upów, nie? Ja chcę to dokończyć tak, żeby oni byli zadowoleni, żeby to było zdatne do użytku tak, jak oni sobie to wymarzyli i rozumiem, jeśli dalej nas już nie chcą, wiesz, chcą pracować z kimś innym, spaliliśmy ten most i tak dalej, ale chcę to dowieść, po prostu to jest, wiesz, moje słowo, to jest moje samopoczucie i ja chcę, żeby to słowo, które dałem, było, wiesz, dotrzymane i pamiętam, jak, wiesz, wyraz twarzy po drugiej stronie, widzę, że takie, wiesz, że był gotowy po prostu na coś totalnie innego, nie, że się będziemy usprawiedliwiać albo coś. I powiedział, wiesz co, Michał, powiem ci, że po prostu szok, nie?
No i wiesz, w ten prosty sposób w ten sposób mi się tą sytuację udało uratować, wiesz, potem się dogadaliśmy dalej a jakie było pytanie? Nie było. A o czym rozmawialiśmy? Właśnie o tym. Nie, o odpowiedzialności i fuck-upach. Czyli wziąłeś odpowiedzialność. Wziąłem odpowiedzialność, tak, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że zespół u nas bierze odpowiedzialność, że to jest coś tak, okej, już złapałem wątek. Tak, jako przykład chciałem podać tą sytuację, ale generalnie jest wiele przykładów, gdzie wchodzę na Slacka i widzę, że się coś wylało i widzę, że zespół siedzi, jest 23, a oni podnoszą to, co się rozlało, nie? I uważam, że to jest szczególnie w takiej pracy, czyli w sytuacji, kiedy masz partnera i w sposób mniej lub bardziej stały coś tworzymy razem, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, nie? Na bank się coś wywali na 100%. Tak. To jest IT, jakby wiesz, ja się śmieję, że jakby programiści budowali mosty, to byśmy po prostu, wiesz, by były katastrofy budowlane co 100 metrów. To po prostu te rzeczy się wywalają i tak jest, nie? Ale i to jest moment, w którym możesz, wiesz, mega dużo zdziałać jako firma, nie? A wiadomo, że koszt pozyskania klienta jest wysoki, ticket jest wysoki, dużo firm się o to bije, więc jak już tego klienta masz, to dużo taniej jest, już tak pragmatycznie patrząc, dużo taniej jest, wiesz, tam dołożyć coś i podtrzymać relację i uratować, niż szukać, wiesz, kogoś w to miejsce, nie? Jakie to są średnie tikety z takiego klienta? Tak już nie patrząc na ten maintenance, tylko na realizację projektu. No to tak jak ci mówiłem wcześniej, no mały projekt u nas, taki mniejszy, ale wciąż fajny, nie? Ale mniejszy to są, nie wiem, 400-500 godzin, większe to są 1000, 1500, 2000, takie jednorazowe, jakie my przygotowujemy wyceny, nie? A robicie już coś takiego, że nie bierzecie na przykład jakichś mniejszych nisz? Tak. No nie wszystko, jakby my już mamy, wiesz, sposób pracy ułożony w pewnej jakości, ale też w pewnym trybie, który nam uniemożliwia jakby podjęcie w ogóle małego tematu, nie? To się tak mówi, wiesz, że tym już odbiła woda sodowa, już wiesz, nie chcą zrobić małej strony. My po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić małej strony. Zanim my się rozłożymy z zabawkami, to mała strona już powinna być skończona, nie? A u nas jest, wiesz, dopiero przygotowanie do pracy. Dobra, to jaki budżet musiałbym mieć, żeby zrobić u was stronę? Minimum? No to gadalibyśmy się, nie? Dobra, no wiesz, myślę, że w okolicach 100, może trochę mniej, nie? To są takie pieniądze, że to są mniej więcej taka kasa. Okej. Tak. Dobra. I to wynika, wiesz, z ilości godzin, nie? To jest po prostu prosty iloczyn, stawka godzinowa razy ilość godzin. Dlatego nie dla każdego to jest sensowne w ogóle, nie? To też... Tak, no oczywiście. Będziecie chcieli zostać przy tym modelu, bo kurczę, na przykład jak ostatnio rozmawiałem z Przemkiem, to on właśnie odchodzi od tego modelu godzinowego i chce się rozliczać za sukces klienta. I co? I właśnie nie chce się rozliczać za godziny, tylko po prostu tyle, ile jest to warte dla klienta. Ja wiem, że wasz biznes jest zupełnie inny, bo kurczę, patrząc pod uwagę, że wy robicie strony, które mają konwertować i tak dalej, no to rzeczywiście rozliczanie tego w godzinach ma chyba najlepszy sens. Czy może nie? Czy może to zewoluować w jakąś inną stronę? Czy w ogóle byś chciał, żeby zewoluowało w jakąś inną stronę? Czy tak jest okej? Wiesz co? Pojawia nam się coraz więcej zapytań o fiksy. Coraz więcej zapytań o fiksy nam się pojawia. Więc być może to będzie jakaś droga. Natomiast patrząc na to, jak bardzo my robimy custom made, to nie widzę na ten moment jakby dla tego cora biznesu, który mamy, nie widzę za bardzo opcji, żebyśmy, wiesz, weszli w jakieś success fee albo nawet w fiksy. Tutaj myślę o trochę czymś innym, bo tylko, że ciekawe, czy to działało u was, bo Przemek na przykład mówił o tym, że u niego bardzo masa kodu już jest generowana przez AI, a ludzie to po prostu tylko nadzorują i
rzeczywiście potrafią to robić. Wierzę, że oni akurat potrafią to robić. Pytanie, czy właśnie twoim zdaniem w przyszłości nie będzie tak, że ten kod, który się pisze godzinami, to będzie po prostu coś, za co się płaci, jak za dostęp do mniej więcej serwera, niemalże do mocy obliczeniowej, a nie do mocy obliczeniowej ludzi. I czy to się w ten sposób nie zmieni. Nawet w customach, nie? Tak. Jestem bardzo ciekawy tego kierunku. Na ten moment uważam, że przy tego rodzaju customach, które my robimy, tam będzie potrzebny ktoś w rodzaju architekta. Ale wiesz, jak szybko się to wydarzy i kiedy, to naprawdę nie wiadomo, nie? Postęp AI jest tak szybki, że to może być za chwilę, a może to być za 10 lat, a może to być, wiesz, nigdy, nie? Wydaje mi się, że kurde, no nie chcę też szyć, bo naprawdę nie mam, wiesz, takich turbo przemyśleń na ten temat. Sam korzystam z AI i widzę jakby jego wartość i rozwój na co dzień jej doświadczam. Natomiast jest coś, czego nie zrobi za ciebie AI, tak ja to przynajmniej czuję intuicyjnie na ten moment, czyli on nie sądzę, żeby był w stanie wymienić człowieka, jeśli chodzi o jego doświadczenia, o jego, wiesz, ilość pracy, którą on już przerobił w danym etapie, że on już wie, jak robić pewne rzeczy. Jakby, wiesz, takie doświadczenie, ale takie podskórne trochę, nie? Takie intuicyjne. A całą resztę wokół tego pewnie będzie się dało kupić, nie? I pewnie on będzie w stanie bardzo dużo zrobić. Tylko właśnie to ta cała reszta, mam wrażenie, generuje najwięcej godzin. No tak, w tej chwili tak. Dokładnie, Więc... I to jest opcja, która się może zmienić, więc pytanie, wiesz, w którym miejscu też my będziemy wtedy, jak będziemy się rozwijać? Jasne, że tak. Myślę, że to może być, dlatego to jest to, co powiedziałem, że tam na koniec, wiesz, może nie będzie, ale to się już zmienia, stary. Przecież są teraz firmy, które budują sobie teamy deweloperskie w oparciu, jest, wiesz, jakiś tech lead na miejscu i ma, nazwijmy to, zamorskich 5 podopiecznych, nie? I oni w ten sposób budują produkt. Już nie ma teamu zrobionego w Polsce, w Stanach gdzieś tam, nie? Jest tech lead, który mówi w naszym języku, znamy jego skille, wiesz, jest starannie wybrany i on zarządza zespołem, który się składa właśnie tam z kilku programistów, na przykład z Indii, nie? I to też i bardzo możliwe, że to się zmieni, tylko on już nie będzie zarządzał programistami gdzieś tam skądś na godziny, tylko będzie zarządzał po prostu AI-em, który będzie ten kod pisał, nie? No tak, ale to wciąż jak masz wysoką specjalizację, tak ja to sobie przynajmniej wyobrażam i wiesz, jakąś unikalną wiedzę w wąskiej dziedzinie, to wciąż ta wiedza i to doświadczenie będzie potrzebne. Zmienić się narzędzie tylko, no nie? To jest coś, o czym Naval Ravikant chyba mówi, nie wiem, czy czytałeś tą książkę, która zbiera jego przemyślenia, że to jest taki specyficzny rodzaj wiedzy. Nie do nauczenia się jakby na studiach, nie do nauczenia się z książki. Po prostu masz pewien zbiór unikalnych doświadczeń i one robią twoją wiedzę i za tą wiedzę ludzie ci chcą płacić, nie? Więc jak ty będziesz budował nowego SaaS-a, albo stawiał nową firmę technologiczną, będziesz chciał zbudować team contentowy, to tak samo w teamach contentowych, nie? Też już pewnie nie będziesz miał 6 pisarzy, którzy będą ci pisali content na bloga, tylko będziesz miał jednego, który będzie to wszystko, wiesz, nadzorował ale wiesz, AI ci nie ułoży, przynajmniej na ten moment, no nie? Jakiejś super sensownej strategii. Tak. Wiadomo, jaki prompt, taka strategia, nie? W AI-u, ale brakuje tam tego ludzkiego 100%. czynnika, nie? Tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że to jeszcze długo nie nastąpi, chociaż tak jak mówisz, ten postęp jest kurde tak szybki, że ciężko tutaj mówić o czymkolwiek. No wiesz, ten nowy model, czata, który teraz wyszedł, on sobie z niektórymi rzeczami radzi, wiesz, doskonale, nie? Więc... Tak. Ja się zastanawiam, jak sobie będą wykładowcy na przykład radzić, jak z jakimiś zadaniami domowymi, kolokwiami i tak dalej, nie? Jeżeli teraz już czat potrafi rozwiązywać zadania z fizyki na poziomie doktorskim w 10 sekund, no to... Tak. No trochę przechodzimy chyba do takiej ery, gdzie będziemy nadzorowali te AI i one będą rozszerzeniem trochę naszej jaźni niż... takimi narzędziami, tak jak mówisz. Mi się też wydaje, że nie zastąpisz tego człowieka, no ale właśnie, tak jak mówię, jednak to jest tak, że większość tej ceny jest w tych godzinach, które są robione i
I może się okazać, że na samym końcu liczy się ten ułamek i tylko, ale oczywiście super, ultra zniszowanej wiedzy i bardzo dużej, opartej o eksperckość. Nie? Więc... Może tak być, no. Pytanie, wiesz, co się wtedy stanie ze stawkami? No bo pewnie im AI będzie lepszy w takim narzędziowym realizowaniu zadań, nie? Czyli na przykład w programowaniu. Wyobrażam sobie, że będzie tak, że dasz mu linka do Figmy i on ci zrobi na przykład cały frontend ci zrobi, no to stawki frontu pewnie pójdą na dół, nie? No ale znowu kmina nad tym, jak ten front ma wyglądać i co się klika, a co nie, co konwertuje, a co nie, będzie, wiesz, to będzie wciąż w cenie, nie? No, I te stawki pewnie będą rosły do góry. Zgadzam się z tym. I pewnie liczba case'ów i zrobionych testów może być na przykład wartością dla firmy, nie? Że słuchaj, my mamy tutaj, wiesz, zrobionych 100 testów, to działa, to nie działa. No bo trochę tu jest wartość właśnie w doświadczonym UX-owcu, który ci powie, słuchaj, przerabiałem to 100 razy, jestem pewny na 50%, że ta wersja będzie lepsza, nie? Czy tam na 70%. No tak, myślę, że jest tu dużo niuansów też tutaj w pracy programistycznej i na razie to, tak jak rozmawiam z zespołem u nas, to się wydaje być dosyć odległą przyszłością, ale wiesz, też spoko jest to, że my jesteśmy jakby przyklejeni do dużego gracza, który też reaguje na te rynkowe zmiany, więc też tutaj upatruję jakiś taki kawałek bezpieczeństwa, no bo WordPress sam w sobie się zmienia, ewoluuje bardzo w szybkim tempie, więc myślę, że też będzie fajnie odpowiadał na te zmiany. No dobra, to fajnie, płynnie powiedziałeś już trochę słów o tym partnerstwie. Chciałbym trochę pogrzebać, jak to się robi, bo Jerzy Kufel, o którym mówiłeś, jest twoim wspólnikiem. To jest ITEO. Nie wiem, czy można powiedzieć o nich, że to jest grupa ITEO, czy to jest grupa ITEO. Ile wcześniej budowałeś ten biznes samodzielnie i w którym momencie wy się związaliście z Jerzym? Wiesz co, w grupie ITEO będziemy chyba 4. rok albo 3. Jakoś tak. No i wcześniej też 2-3 lata budowałem ten biznes samodzielnie. Czyli mniej więcej po połowie, tak? Jakby mentalnie można było... No tak, myślę, że tak. No. Jak to się w ogóle stało, że wy się związaliście razem? Jak to się robi? Wiesz co, no robiliśmy razem projekty. W sensie ITEO nas wykorzystywało jako podwykonawcę swojego. No i robiliśmy po prostu dobrą robotę. A Jerzy też ma takie, wiesz, takie klasyczne i wydaje mi się proste podejście, to znaczy, wiesz, że przede wszystkim w biznesie trzeba dotrzymywać słowa, robić robotę i starać się sobie wzajemnie pomagać. I na taką też rozmowę mnie zaprosił. No i a ja wiedziałem, że my mamy jakby dobry vibe i podobnie nam się, wiesz, podobnie myślimy. I po prostu był to dla mnie dosyć duży taki no-brainer, chociaż zapytałem też zespołu wtedy, co oni sądzą na temat takiego, wiesz, ruchu i jakie są plusy, jakie są potencjalne minusy. Okej, czyli rozmawiałeś o tym z zespołem. Tak. Co zespół na to? W sensie wszyscy byli zgodni? 100% na tak. 100% na tak. Tak. A co by się stało, jakby jakaś część zespołu powiedziała, że to głupi pomysł? Czy w ogóle byłby taki scenariusz? Wiesz co, nie pytałem w kontekście takim, że zamierzam się zastosować do tej decyzji. Okay. Pytałem, bo chciałem wiedzieć i tak też to zakomunikowałem, że jest taka propozycja i chciałbym wiedzieć, co oni na to. Natomiast bardzo poważnie brałem to zdanie pod uwagę, nie? Wiesz, no ja w ogóle uważam, że ta firma to jest takie nasze wspólne środowisko, więc wziąłem to pod uwagę. No ale to mi wtedy pokazało tylko, wiesz, że faktycznie mam na pokładzie ludzi, którzy chcą się rozwijać i mają motywację do tego, żeby robić coraz ciekawsze projekty, no bo to w zasadzie z punktu widzenia firmy, a starałem się kierować dobrem firmy, to był największa rzecz, jaką myśmy mogli ugrać, to jest dostęp do klientów ITEO, dostęp do wspólnie realizowanych tematów, które są rząd wielkości większe, nie? I tak też się stało.
Więc z tej perspektywy bardzo dobre posunięcie to było. Dobra, czyli czujesz, jakbyś patrzył wstecz, to była jedna z większych dźwigni dla twojej firmy? Czy największa? I dla mnie, no, tak. Dla ciebie pod jakim kątem? Mentalnym. Okej. To, że masz po prostu kontakt też i z Jerzym, i z innymi ludźmi, tak? Którzy gdzieś pomagają ci mentalnie? Tak, ale największym takim, boosterem dla mnie było to, że taki przedsiębiorca dużo wyżej ode mnie jakby uwierzył we mnie po prostu, nie? Bo myśmy, tam na etapie rozmów padło takie stwierdzenie, że Michał, jak my byśmy chcieli zbudować team WordPressowy, to nas było wtedy, nie wiem, 13 osób, kilkanaście, coś takiego, to my byśmy sobie w 2 miesiące zrekrutowali po prostu. Okay. I wiesz, że my kupujemy team WordPressowy z tobą jako liderem, nie? Czy my bierzemy team WordPressowy z tobą jako liderem no i wiesz, jakby rozmawialiśmy też z Jurkiem tak 1 na 1 i dało mi to takie, tak mnie to, podbudowało, że ktoś we mnie wierzy i że faktycznie to jest dobry kierunek, nie? Zajebiste. To jest tak, że Jerzy wykupił te udziały w sensie jakąś kwotą, czy to była po prostu oddanie udziałów? Bo wiem, że istnieją takie opcje w branży, to nie jest pytanie w ogóle podchwytliwe, że firmy oddają sobie udziały po to, żeby rzeczywiście uzależnić się na tyle, żeby w interesie innej firmy było na przykład działanie na korzyść tej spółki. I to się dzieje w każdym biznesie. Tak, nie, to ja sprzedałem część udziałów. Sprzedałeś część udziałów, okej. Za taką kwotę, którą mógłbyś sobie już przeżyć, to czy to był exit, tak zwany, wielki, połowiczny? Wiesz co... Możesz podać kwotę, jak chcesz. Nie wiem, czy możesz w ogóle. Właśnie zastanawiam się, czy mogę. To tak mówię teraz nawiasem do wycięcia. Zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, wiesz? Ja nie wiem. Co mogę powiedzieć, bo nie pamiętam tej umowy, a te kwoty chyba były niejawne. Nie powiem kwoty. Wiesz co, była to sprzedaż udziałów i moją motywacją nie było to, żebym miał, przeżyć za tą kwotę. Okay. Moją główną motywacją było, ja chciałem dalej rozwijać firmę, a byłem też w miejscu takim, w którym... Powiedz kwotę, wymutujemy to. Zakleimy ci to. Serio mówię. Nie. Powiedział tak... No, nieważne. Dobra, nieważne. No, kontynuuj. W każdym razie zgubiłem wątek. Mówiłeś o tym, że to nie była kwota taka po prostu, żeby sobie za nią przeżyć, tylko bardziej to był, zgaduję, dobry ruch biznesowy, tak? Wiesz co, w ogóle jakby w toku mojej rozkminy na ten temat, to naprawdę ja wiem, że to tak może teraz zabrzmieć, pod publikę w cudzysłowie, ale totalnie o tym nie myślałem, nie? To znaczy moją główną motywacją, a potem było długo nic, było to, co z tego my będziemy mieli jako firma, nie? Czy to jest dobry ruch dla Fuza? Czyli ta kwota w ogóle absolutnie, ta kasa dla ciebie nie była ważna, tak? Ja ją oczywiście, tam sobie negocjowałem i wiadomo, że to było normalna transakcja. Wiadomo, tak. Coś zbudowałem, coś było zbudowane i miało to jakąś wartość, natomiast naprawdę mnie w ogóle kasa nie motywuje, nie? Serio. W sensie ani ten przychód, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ani moim marzeniem osobistym jest nie zastanawiać się, jak płacę za kino, czy tam jeszcze mam kasę, czy nie. I tyle. I na tym się kończą moje jakby takie finansowe motywacje. I dosyć długo, swoją drogą dygresję zrobię, dosyć długo do tego dochodziłem, bo wpadłem w ten taki rytm, czy tam w taki mindset, który jest gdzieś tam popularny, że właśnie trzeba mieć, Mercedesa na tapecie, wizualizować sobie ten cel, nie? Mieć tam najpierw takie auto, potem takie, ale jakby właśnie przychód, wzrost przychodu i tak dalej. Natomiast gdzieś tam po jakimś czasie
zauważyłem, że to na mnie po prostu nie działa, nie? I było parę takich sytuacji, w których ta, o której teraz mówimy, była jedną gdzie zauważyłem, że to jest naprawdę daleko w tyle, nie? I dla mnie było ważniejsze to, co ja z tego dostanę jako lider, czyli w zasadzie myślę, że nawet Jerzy nie wie tego, że najwięcej, co on miał do zaoferowania, to była wiara we mnie i w nas, nie? To był taki moment, że wiesz, myśmy mieli tam, nie wiem, 1 300 000 przychodu. Ja wiesz, byłem pełen wątpliwości, czy to jest w ogóle dobry kierunek, czy to była dobra decyzja z tą specjalizacją, co dalej, wiesz, byłem w momencie, gdzie byłem przygnieciony bieżączką, próbowałem rekrutować, próbowałem windykować, próbowałem robić wszystko. Mieliśmy jednego salesa, próbowałem sprzedawać, no po prostu była taka, wiesz, orka na początku. I w momencie, kiedy przyszedł, wiesz, ktoś, kto jest dużo wyżej i powiedział, stary, my kupujemy ciebie z tym zespołem, który zbudowałeś, bo po prostu ja wierzę, że ty to pociągniesz i że razem z naszą pomocą, wiesz, zrobicie coś dużo większego, to ja miałem takie wow, no po prostu tego potrzebowałem w tamtym momencie, nie? Potwierdzenia, że w ogóle idziemy w dobrym kierunku i że że jakby, że ja jestem, wiesz, no, zdolny, żeby coś takiego zrobić i przeskoczyć znowu level wyżej. I po tym wydarzeniu myśmy poszli bardzo mocno do przodu. Okej. Czyli Jerzy po prostu uwierzył w tą misję, którą wy zbudowaliście i to trochę też było takim potwierdzeniem, że idziecie w dobrym kierunku, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, myślę, że z perspektywy czasu tak bym o tym powiedział. No. Dobra, mówiłeś, że dało to bardzo dużo dźwigni. Jakie to były dźwignie głównie? Mówiłeś o klientach, mówiłeś o tej mentalnej dźwigni. Co byś wyceniał mocniej, albo czy istniały jeszcze jakieś inne dźwignie lepsze, podobne? No wiesz co, najmocniej na pewno będę wyceniał mentalną dźwignię, bo tam jest naprawdę największa dźwignia, nie? To znaczy to jest jedyna rzecz, jaka cię trzyma, więc to bym wyceniał najmocniej, ale dostaliśmy też bardzo dużo fajnych projektów. Bardzo dużo fajnych projektów zrobiliśmy po prostu razem, więc wiesz, automatycznie Boost dostaje portfolio, automatycznie wiesz, stajesz się bardziej jakoś tam rozpoznawalny jako firma. No, skoczyło nam bardzo portfolio projektów, zrobiliśmy mnóstwo fajnych tematów razem. Czy gdybyś cofnął czas i z dzisiejszą swoją wiedzą mógł realizować ten biznes, to czy osiągnęlibyście twoim zdaniem podobne wyniki właśnie z twoją wiedzą, ale bez nich, bez tego mercha? Ale z tą wiedzą, którą mam dzisiaj. Tak, dokładnie. Nie jestem pewien, czy to jest miarodajne pytanie, wiesz, bo jak już coś zrobisz, to wiesz, to już to potrafisz zrobić drugi raz, nie? To już wiesz, jak to zrobić. Więc pewnie byłbym w stanie teraz zrobić to drugi raz i być może nawet zrobiłbym to szybciej, a być może nie. Nie wiem. Ale na pewno miałbym pewność siebie, której wtedy nie miałem, że jestem w stanie to zrobić. A wtedy mi brakowało pewności siebie. Jakbyś mi wtedy powiedział, że FUS będzie miał 6 milionów, to ja miałem takie, wiesz, jak się buduje taką firmę, która ma 6 milionów, nie? Jak rozmawiałem z Jurkiem i Jurek mówił, że spokojnie zrobimy z tego 10 milionów, to dla mnie to była totalnie abstrakcja. Dzisiaj 10 to już jest coś, na co ja czekam w zasadzie, nie? A propos mojego bycia w przyszłości, to już jest taki milestone, że ja go mam w głowie i po prostu wiem, że on się wydarzy, to już jakby wiesz, już jestem taki osłuchany z tym, że to będzie, nie? I teraz takim nowym, którego się boję, to będzie ten 20, nie? To jest coś, czego nie wiem, jak taką firmę zrobić, nie? 10 już wiem, mentalnie to ogarniam, jestem w stanie widzieć, wiesz, w detalach, jak taka firma wygląda i działa, nie? 20-milionowej nie. A wtedy, w momencie, w którym byłem, totalnie nie wiedziałem, jak się w ogóle zabrać, wiesz, do takiego, do budowy. Więc moim zdaniem lepsze pytanie jest, czy gdyby nie ten ruch, czy byśmy byli tu, gdzie jesteśmy teraz, w takim czasie? I uważam, że nie. Uważam, że totalnie nie byłem jakby ja jako ja rozwinięty do tego, żeby wiesz, pociągnąć FUZa do tego momentu. Że brakłoby mi takiej, wiesz, odwagi, że to się uda. Czy jakbyś miał wyekstrahować, czy byłbyś w stanie wyekstrahować właśnie jedną rzecz, która sprawiła, że wtedy nie byłeś w stanie myśleć w takiej skali, a dzisiaj jesteś, to co by to było? Czy to byłaby umiejętność, czy to byłoby schemat myślenia? Co? Czy wystarczy mieć pewność siebie, że da się to zrobić? Nie wierzę.
Kurde, nie wiem, no. Wiesz, to odpowiedź na to pytanie jest trochę receptą, nie? Takich tutaj szukamy. Gdyby ona była, no to by była, myślę, już powszechnie znana, nie? Tu nie ma prostych pytań. No właśnie, nie ma. Dobrze. Wiesz co, to jest trochę tak... Strzelaj. Nie będę strzelał, ale wyobrażam sobie, staram się to odnieść do czegoś i przychodzi mi, wiesz, muszę poszukać jakiejś zgrabnej metafory i ty masz 4-latka, tak? Tak. Uczyłeś jeździć na rowerze już? Tak. Umie? 2 kółka? Ogarnia? Tak. W sensie młodą uczyłem, młody jeszcze nie, bo rower stoi, którego nawet nie dotknął od pół roku i go nie dotyka, bo ja czekam na moment, aż on powie, jestem gotowy. Okej. No, ale to przerabiałeś naukę jazdy na rowerze, tak. No to ja bym to trochę do tego porównał, że... Tylko, że to nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo zajęło mi to 15 minut w sumie. Cała nauka jazdy na rowerze. No to może to nie jest dobry przykład w twoim przypadku. Tak. Ja uczyłem trochę dłużej. Bo ja znalazłem framework. Okay. No to może znajdziesz framework na biznes, nie? No, szukam. Ale tak, istnieje framework nauki jazdy dzieci na rowerze, który zajmuje maksymalnie 15 minut. Poważnie. Ale to maksymalnie. Każdego dziecka. Nie planuję już uczyć kolejnego żadnego dziecka jazdy na rowerze. Dajcie mi dziecko, które chce się nauczyć jeździć na rowerze. Ale to może to jest twój framework na biznes, właśnie nauka dzieci, wiesz, jazdy na rowerze. Za darmo to zrobię każdemu, pokażę ten framework, bo on jest prosty, no zresztą ja też go ściągnąłem skądś. Okay. Ale wiesz, musi chcieć, nie? Bo tam jest kilka zależności. Dziecko musi chcieć. Bo jak nie chce, to nie ma siły. No to wciąż myślę, że to jest jakaś analogia, bo tu też trzeba chcieć, nie? To znaczy nikt za ciebie tego nie zrobi. Musisz to zrobić, musisz być gotowy na to, że to zajmie, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, 15 lat, albo 10, albo w zasadzie nie ma znaczenia ile, bo ktoś to zrobi w 6, ktoś w 8, ktoś w 12, ale ten czas i tak upłynie. No, jakby ważne, żeby zrobić, nie? Jak sobie zdecydujesz, że chcesz to robić. Natomiast dla mnie osobiście ten taki boost mentalny był ważniejszy. To był główny czynnik, nie? Była też taka świadomość, to też jest istotna sprawa, że masz takiego wielkiego brata za sobą, który, wiesz, jak się coś dzieje, to dosypie kasy, bo ma dużo więcej jakby zasobów, możliwości, nie? Albo powie, co robisz powie ci, co robi nie tak. Aczkolwiek najbardziej myślałem, że dostanę dużo wiedzy, a okazało się, że po prostu to, że jakby idziemy razem, że to trochę jest tak, wiesz, jak w tym przysłowie, że przypływ podnosi wszystkie łodzie, nie? Że po prostu masz kogoś, kto jest dalej i on idzie z tobą i cię tam troszkę podciągnie, tu ci podpowie, gdzie iść, tu co robisz inaczej i że to wcale niekoniecznie jest kwestia wiedzy, a bardziej właśnie doświadczenia, czyli tego, co ty już masz za sobą przeżyte i przerobione i jesteś w stanie, wiesz, odpowiedzieć, nie? Bo wiedzę masz w książkach, jakby nie brakuje wiedzy na dzisiejszym świecie, wiesz, na żaden temat, nie? No. Wszystko jesteś w stanie sobie wyczytać. To nie tu leży problem. Wydaje mi się, że problem, czy tam trudność, może nie problem, ale trudność leży w tym, że właśnie musisz przeskoczyć samego siebie w myśleniu po prostu, nie? Że jakby wiesz, jesteś innym przedsiębiorcą, mając firmę, która ma 1 milion przychodu i 10 ludzi, a innym, jak masz 5 milionów przychodu i 20 paru ludzi, czy tam 30 osób, nie? Masz inne wyzwania, musisz w ogóle inaczej myśleć, obracasz innymi kwotami i po prostu to, już to powiedzieliśmy, od twojego rozwoju jako lidera, to ty trzymasz całą organizację pod kloszem. I jak szeroki jest twój klosz, tak szeroko się, wiesz, rozepchnie firma, którą dowodzisz i jeżeli coś by się miałbym wskazać jedną rzecz, która się zmieniła po tym ruchu, to, że dostałem, wiesz, wielki klosz, w którym, wiesz, się rozejrzałem i tam było w cholerę miejsca dookoła, nie? A byłem do tej pory w takim, wiesz, ciaśniutkim swoim, małym i mi się wydawało, wiesz, jakieś rzeczy, miałem jakieś przekonania na temat świata, na temat biznesu, na temat WordPressa, na temat stron, na temat IT, na temat tego, na temat śmego, nie? I nagle przyszedł ktoś, odstawił, położył wielki, taki, wiesz, jak na ciasto, taki ogromny, nie? Tak. I powiedział, tu jest twoja nowa przestrzeń, baw się.
Zajebista Ja miałem analogia. takie, to jedziemy. Super, bardzo mi się to podoba. Jeszcze wrócę do tego roweru, muszę to zamknąć mentalnie, bo wiesz, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że rodzice, ojcowie mają w głowie, bo ja proponowałem kilku, to słuchaj stary, twoje dziecko uczy się jeździć, daj mi 5 minut, nie? On mówi, nie, bo ja jestem ojcem i muszę nauczyć dziecko jeździć na rowerze, więc to odpada. Ale sprzedawanie tego frameworku, słuchaj, po cichu ja ci go dam i ty jako ojciec zrobisz to w 5 minut i później będziesz mógł mówić żonie, no wiesz... No tak. Właśnie nauczyłem dziecko jeździć. Z rowerem to mam w 100%, a z nartami nie. Mimo, że narty to jest mój, wiesz, mega ukochany sport, to z nartami totalnie nie miałem problemu, żeby, jakby nawet nie miałem pomysłu, żeby samemu uczyć. Okej. Że nie masz tego, dobra, musiałem przetworzyć. Że z rowerem miałem to, o czym mówisz, rozumiem. Czyli, że wiesz, że... Totalnie to rozumiem. Że to ja. Tak, no bo jest to z rowerem. Jest coś takiego. Jest coś takiego. Dziwne, ale tak, mamy. Okej. Czy planujesz w przyszłości odkupić te udziały? Nie. W ogóle nie myślisz o tym? Nie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego układu. Wiesz, z kilku powodów. Po pierwsze, raźniej jest robić biznes z kimś, nie? I jest coś takiego, szczególnie w takich, wiesz, początkujących firmach, że jest takie nie do końca te spółki, wiesz, mają takie, tak się mówi jakby potocznie, że spółka to jest taki twór, który się rozpada. Jakby ja w to nie do końca wierzę i na tym poziomie biznesu, na którym my jesteśmy, być może gdybym, wiesz, zaczynał coś teraz od zera i miał się z kimś dogadywać ze wspólnikiem, to z tymi doświadczeniami, które mam teraz, to po pierwsze nie wiem, czy bym się na to zdecydował, a po drugie bardzo bym uważał, żeby dobrze podzielić kompetencje, to znaczy nie szukałbym drugiego przedsiębiorcy na przykład, tylko pewnie bym szukał kogoś, kto jest mega doerem, skoncentrowany na działaniu, bo jeden jakby wizjoner i wiesz, myślący kategoriami przyszłości to wystarczy, nie? 2 to już by było za dużo. Jeden to czasem za dużo. Tak. Ale ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, jest mega fajna. Daje też, wiesz, większe bezpieczeństwo firmy, większe bezpieczeństwo dla ludzi. Powoduje, że firma jest mniej zależna ode mnie. Wiesz, gdyby mnie się coś stało, to też jest dla mnie istotne, że tam jest jakby procedura, co się dzieje z udziałami, co się dzieje w przypadku takiej, wiesz, podbramkowej sytuacji, w sensie na przykład mojej śmierci, to mamy to ogarnięte i wiesz, i ten biznes idzie dalej. Jesteś w stanie się podzielić, co się dzieje wtedy z twoimi udziałami? Tak, jest ustalona kwota, po jakiej one są odkupowane, wiesz, jakby spadkobiercy je dostają. Dobra, spadkobiercy automatycznie jakby ITO przejmuje udziały za określoną kwotę, która jest tam kaszowana do spadkobierców. W zarządzie jest druga osoba. Rozwiązanie. No wiesz, to nie jest, nikt z tego milionerem nie będzie, nie? No jasne. Znaczy w sumie to nie wiem, ale nie pamiętam, ale raczej nie. No, nie o to chodzi, nie? Jakby chodzi o to, żeby zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania biznesu i wiesz, mamy w zarządzie Monikę, która jest w stanie szybko przejąć, wiesz, kryzysowo, szczególnie formalne obowiązki, wiesz, jako że jesteśmy spółką i jesteśmy w grupie kapitałowej, która przejmuje całość udziałów, no to jest zapewniona ciągłość biznesu, nikt nie traci pracy, nikt nie ma problemu, wiesz, z wypłatą 10 i tak dalej, nie? To są mega istotne rzeczy i ze wzrostem będą tylko bardziej istotne, bo masz coraz więcej ludzi, którzy zależą jakby od tej organizacji, nie? No tak, to jest jedna strona, no ale druga strona to jest twoje życie i twoja prywata, nie? W sensie takim, że no, to jest ważne, żeby firma miała ciągłość i tak dalej, no ale ważne jest też, żeby twoja rodzina super sobie poradziła w razie jakiegoś mega tragedii. No tragedii, no. To są trudne rzeczy, ale no, warto je chyba zabezpieczać, nie? Czujesz, że jesteś zabezpieczony pod tym kątem, w sensie twoja rodzina na przykład? No wiesz co, no finansowo tak, no wiesz, mam polisę na życie, nie? Mam jakiś majątek właśnie w formie tych udziałów, no.
nie wiem, czy można się jakoś bardziej zabezpieczyć na taką sytuację. No byłby to dramat. Raczej bym, nie chciał, żeby nikt tego doświadczał, łącznie ze sobą samym. Ale tak, myślę, że warto rozumiem to zadbać, nie? Natomiast byłem świadkiem historii, gdzie całkiem fajna, chyba kilkunastoosobowa firma, która była prowadzona jeszcze w formie działalności gospodarczej, no to właścicielowi się zmarło i to jest stary dramat. I ja tego chciałem uniknąć, nie? Tam wszystko, w przypadku, kiedy właściciel działalności umiera, wszystko stopuje, nie? Jest turbocyrk. Nie ma pieniędzy, nie ma, leasingi, umowy o pracę, po prostu jest wszystko. Jedyne, co się nie zamyka, to są twoje kontrakty i kary, które tam masz podpisane, nie? To jest jakby w mocy. Jesteś wykonawcą czegoś tam, na coś się umówiłeś i musisz to dowieść, a jednocześnie nie ma kto tego zrobić, nie? I tam akurat byli dwaj bracia, którzy w obliczu tragedii własnego ojca jeszcze próbowali sprzątać i jakoś tam ogarniać. No i myślę, że to jest mega trudna sytuacja i tego chciałem uniknąć też, nie? Dlatego mi zależało, żeby to tam No właśnie też znam jedną taką historię, gdzie przedsiębiorca po prostu bardzo niespodziewanie inny samochód wpadł mu w przednią szybę, lecąc nad... No tego nie przewidzisz. Na autostradzie, lecąc nad barierą. No i tam po prostu była spółka i rodzina bardzo kiepsko wylądowała po tym, bo właśnie było to niezabezpieczone. Więc warto takie rzeczy zabezpieczyć. Co się stało bezpośrednio po tym, jak się zmerdżowaliście? Czy jesteś w stanie określić takich kilka na przykład kluczowych ruchów, które się zmieniły, które poprawiły waszą działalność? Czy jesteś w stanie nazwać jakieś właśnie, nie wiem, czy kroki milowe, czy jakieś właśnie takie zmiany, które sprawiły, że firma stała się, nie wiem, bardziej drożna, szybsza, bardziej elastyczna, lepsza? No to w tym pierwszym okresie bardzo kluczowa była dla nas rekrutacja, bo krótko po tym, jak to wszystko się wydarzyło, to był też proces podzielony na etapy. To nie jest tak, że to się stało z dnia na dzień, tylko jakby mieliśmy, o ile pamiętam, 3 etapy. Po każdym było 10%, potem 30%, potem 51%. I po każdym z tych etapów mieliśmy jakieś tam ustalone warunki, czy idziemy dalej, czy nie i co się dzieje, jeżeli któraś ze stron się wycofa. I było to bardzo fajnie, mieliśmy to wynegocjowane dla obu stron, bardzo partnersko, więc w dowolnym momencie, ja się czułem dobrze, bo w dowolnym momencie mogłem cały proces jakby, zatrzymać. I Jerzy też, gdyby, i to było niezadowolone z tego, co się dzieje, to też jakby mogliśmy się rozejść i no hard feelings, nie? Spróbowaliśmy i nie wyszło. Fajnie. Więc ta finalna decyzja, myślę, że i to trwało chyba z rok albo nawet lepiej, także ta finalna decyzja zapadła po jakimś czasie. No ale to my jesteśmy bardzo podobnymi i organizacjami, jeśli chodzi o taki vibe, i ludźmi. Więc nam to fajnie poszło. A to, co się wydarzyło z takich kluczowych rzeczy, to tak jak wspomniałem, na pewno nam straszliwie ułatwiło rekru, bo tam wszedł dział HR, który był, to był jakby pik rekrutacji w IT wtedy, nie? To w ogóle zapomnij o czymś takim jak ogłoszenie o pracę, nie? To nie istniało, po prostu tylko był direct search i sztab ludzi, który szuka i na rynku rąk do pracy, nie? Więc to jest coś, czego byśmy nie zrobili i chociażby z tego powodu ja nie miałem pomysłu, jak to przeskoczyć wtedy, nie? A oni w to weszli, dziewczyny z HR-u po prostu jak tam się zabrały do roboty, to aż się paliło, nie? Więc to było ekstra. No a druga rzecz to te tematy back-office'owe też bardzo szybko, bardzo sprawnie to zostało przejęte, a papiery to jest coś, co mam straszny odrzut organu, jak muszę coś podpisać albo uporządkować w dokumentach faktury za paliwo, mi się walają zawsze po całym samochodzie, mimo że przecież mógłbym mieć kartę paliwową i zawsze jak biorę kolejną fakturę i pcham ją do schowka, to tylko myślę, że w końcu muszę to załatwić. Ale jakoś się nie składa. No, więc... Księgowa cię kocha, tak? Tak, więc zdjęcie mi z tego z głowy, tych 2 rzeczy, to był ogromny taki, zrobiło mi się miejsce po prostu na dużo innych rzeczy, nie? Równolegle z tym przyszło parę fajnych projektów.
Plus sama świadomość tego, że wiesz, mam takiego dużo bardziej doświadczonego przedsiębiorcę, takiego powiedzmy mentora na telefon, wiesz, na wyciągnięcie ręki, który naprawdę chce mi pomóc, no to były takie 3 rzeczy, gdzie dostaliśmy dużego boosta i się fajnie też firma zaczęła rozwijać. I rzeczywiście tak jest, że w momencie, w którym kurczę, wiem, że inaczej pewnie nie odpowiesz na to pytanie, ale spróbuję. Że rzeczywiście Jerzy jest takim twoim kompanem, jak masz jakiś problem, możesz się do niego zwrócić. Nie jest tak, że on uważa, nie wiem, może wasz biznes za mały, żeby czasem się nim zająć bezpośrednio, jak masz ty jakiś problem, czy bywają takie chwile. Jak w ogóle wasza relacja wygląda? Nasza relacja wygląda tak, jak ja chcę, co jest super. I to wydaje mi się, że o dużej dojrzałości Jerzego świadczy. To znaczy dla mnie operacyjnie się nic nie zmieniło w prowadzeniu firmy. Okay. Ja jestem dalej w 100% za to odpowiedzialny. Ty sterujesz. Tak. I wydaje mi się, że to też tylko dlatego działa. Bo dla mnie taka niezależność jest dosyć ważna i dokładnie to funkcjonuje tak, jak ci powiedziałem, nie? Czyli jak mam potrzebę i problem, to on jest dla mnie dostępny niezależnie, praktycznie niezależnie od godziny, a jak nie mam potrzeby, to nie mamy ze sobą kontaktu przez 2 miesiące i wiesz. Okej. Zajebiście. No, mega spoko. I ile czasu zajęło wam dogadanie się od jakby pomysłu Bardzo krótko. do przejścia? Bardzo krótko. Myślę, że to trwało, nie wiem, maks 2 miesiące. Wow, fajnie. Nawet nie, powiem ci, to trwało 3 kole. 3 kole. I to było rozłożone gdzieś na 1,5 miesiąca. Potem oczywiście tematy formalne, prawne, wiesz, to już się tam mieliło dłużej, nie? Ale od momentu pierwszego spotkania, gdzie wpadłem na kawę, potem były jeszcze 3 kole i przybita tak zwana piona, nie? Szybko. Sprawnie. No, szybko. Bardzo szybko. No, czyli była chemia od samego początku. Dobra chemia. Tak, tak. Okay. Super. Dobra, sprzedaż trochę. Jak to jest, że robicie takie deale? Jak się sprzedaje takie duże tikety i jak wy to robicie? Jak do tego dochodziłeś? Powoli. Po jednym. Kurde, wiesz co, mam takie... Jak się zdobywa taki deal, nie? Taki duży, jakbyś miał to rozłożyć, wiesz, na części pierwsze. Nie rozłożę ci na części pierwsze, bo to by znaczyło, że znam odpowiedź na to pytanie, a nie znam, bo jakbym znał, to byśmy już robili te, które bym chciał robić, nie? I to jest, wiesz, to trochę jest tak w tej sprzedaży, ja tak myślę, że jest dużo mądrych ludzi albo dużo osób, które wiedzą, co robić. Jeszcze inaczej, wróć. Że trochę tak jest w tej sprzedaży, że jest, wiesz, można o tym mądrze mówić, ale koniec końców dużo zależy mega od szczęścia, nie? Po prostu. I u nas jest tak, że jeżeli ja miałbym powiedzieć, jak ja to widzę, to na pierwszym miejscu bym wymienił, że my się staramy naprawdę robić dobrą robotę. Nawet jak to są rzeczy może, których nawet nie powinienem mówić, ale wiesz, nawet jak trzeba dołożyć godzin z naszej już puli, po naszej stronie, żeby dokończyć jakiś temat, żeby już, żeby go po prostu dowieść, to my to robimy i to przez lata procentuje. I w prostej linii jakby sukcesem tego podejścia jest właśnie nasza wejście do grupy ITEO. Nie? To jest tylko dlatego, że my robiliśmy dobrą robotę i po prostu naszym celem nie było, wiesz, trzymanie się budżetu, tylko naszym celem było zrobienie dobrze roboty tego, co chcieliśmy zrobić, jak już dowieźliśmy. I oczywiście są rzeczy, które się po drodze wywalają i nie zawsze wszystko idzie tak, jakbym chciał, no ale to jest, wiesz, główna taka rzecz, którą bym wskazał, że się po prostu staramy dowieść to, co robimy, nie? A sprzedaż, no to wiesz, jak masz, jakby moje doświadczenie pokazuje, że trochę jest tak, że idziemy po kolei i może dlatego to tak dużo zajmuje, że w sensie u nas jest mało marketingu, mało takiego mówienia, patrzcie, jacy my jesteśmy super, wiesz, nie ma nas w mediach i tak dalej. Idziemy sobie po prostu powolutku i każdy kolejny ticket, który wpada, jest troszeczkę większy, bazuje na poprzednich rzeczach, które zrobiliśmy, no i wiesz, po jednym
coraz więcej, nie? I więc to, co jest ważne, to żeby zrobić dobrą robotę, potem mieć z tego fajnego case'a i w tym też nam pomogło Mega ITO i marketing ITO, bo jak wchodziliśmy do grupy, to nie mieliśmy ani pół case study na stronie, wiesz, ani nie potrafiliśmy o tym opowiadać, nie mieliśmy dobrze zrobionych też takich rzeczy sprzedażowych, jeszcze jakiejś, wiesz, propozycji wartości i tak dalej, dopiero się tego wszystkiego uczyliśmy. Natomiast to idzie jakby wszystko ze sobą, wiesz, równolegle i po prostu po jednym, powolutku. Czyli jak dzisiaj zdobywacie klienta, to on jest albo taki sam jak poprzedni, albo mniejszy, albo większy, ale tylko o jakiś procent, tak? Nie celujesz dzisiaj w dużo większe projekty niż robiliście do tej pory. No wiesz, Dobrze myślę? Co to znaczy celować, nie? Jakby jesteś na rynku i na tym rynku są jakieś deale, no nie? Są dostępne. Ich jest dostępna ograniczona ilość, nie? Załóżmy, że masz, nie wiem, 10 deali jest dostępnych, nie? No i po drugiej stronie masz kogoś, kto szuka wykonawcy i jeżeli masz deala 10x, nie? I szukamy takiego wykonawcy, to on nie trafi do firmy, która ma w portfolio 10 deali, ale po x-ie, nie? Po jednym. Więc żeby wejść na poziom deali 10x, to albo musisz wiesz, jakby zrobić, tak ja sobie to wyobrażam przynajmniej, dużo szumu wokół siebie, czego nie robimy, albo musisz sobie, wiesz, spokojnie zrobić 1x, potem 1,5x, potem 2x, potem 3 i tak dalej, aż w końcu wejdziesz na salony, w cudzysłowie, nie? Czy to jest tak, że właśnie klienci do was przychodzą, bo robicie konkretnej wielkości deala i sporo jest klientów z inboundu? Tak. Okej. A robicie jakiś outreach w ogóle? Jak w ogóle zdobywacie? Jak byś powiedział, jak wygląda ten lejek? Nie wiem. Nie wiem. Nie, no wiesz co, pół żartem oczywiście, bo to znowu jest trochę tak, że wiesz, te naprawdę z niespodziewanych miejsc trafiają do nas fajne tematy, nie? Tak się domyślam, bo w IT tak jest, moim zdaniem, że to jest takie mega relacyjne, nie? Nie wiem, czy jest mega relacyjne. Tu tego chyba tak bardzo aż nie doświadczamy. Okay. Dobra. Ale na przykład bardzo fajny temat, ten SaaS niemiecki, o którym ci mówiłem. Przepraszam. To ten SaaS niemiecki, o którym ci mówiłem, to jest temat, który wpadł z logo w stopce klienta, którą zrobiliśmy kiedyś tam na niemiecki rynek, mega dawno temu, i im się tam jakaś jedna animacja spodobała. To jest totalnie wiesz, a to jest mega duży SaaS, notowany na niemieckiej giełdzie. I wiesz, przyszli do nas i nagle się okazało, że oni są ICP-kiem naszym po prostu, nie? A trafili, wiesz, totalnie od czapy, nie? I myśmy napisali, możesz napisać, wiesz, 100 postów blogowych i to nic nie da, a gdzieś tam wepchniesz po prostu logo do stopki i ktoś przyjdzie i się, wiesz, i się po prostu coś takiego trafi. Oczywiście jak zobaczyliśmy, co to jest za lead, no to już tam, wiesz, pełna para poszła na to i bardzo chcieliśmy to wywalczyć. No i się udało. Natomiast, wiesz, no, jako źródło leada wrzuciliśmy, że rekomendacja do Pipe'a, bo co mieliśmy zrobić, nie? Ale to jest taki, wiesz, no poza tym trochę już jesteśmy na rynku, więc po prostu do nas trafiają zapytania z rynku, tak po prostu, nie? Mamy jakiś tam worek rekomendacyjny właśnie dosyć duży. Jeżeli miałbym powiedzieć, jakie jest główne źródło leadów w Pipe'ie, to będą rekomendacje. Okej. Czyli dobra Ale robota. to nie znaczy, że tak jest. To znaczy, że to jest jedyne, co u nas działa, ale może gdybyśmy robili lepszy outreach inny, gdybyśmy mieli, wiesz, zapięty jakiegoś fajnego specjalistę do po prostu generowania leadów, to może by było tego więcej. No, Próbujemy różnych rzeczy i najlepiej nam na razie działają rekomendacje. Mówiłeś, że zaczynacie robić marketing. Tak. I budujemy dział marketingu. Dobra, co będziecie robić? W co ty wierzysz, jeżeli chodzi o marketing? Wiesz co, nie wiem jeszcze, bo dopiero go zaczynamy robić. Wierzę w ludzi jak zawsze, więc po pierwsze Natalia, która marketing u nas przyjmuje, to jest osoba, która dostała, myślę, fajną szansę i bardzo wierzę, że sobie z tym fajnie poradzi. A po drugie ma też wsparcie mentorskie bardzo, bardzo wyskilowanej i mega fajnej osoby,
które do tego udało mi się wychodzić i wiesz, i dołożyć, więc liczę, że taki team po prostu to ogarnie. Raczej nie, przez ostatni rok pracowaliśmy w taki sposób, że wiesz, jakby realizowaliśmy takie proste, podstawowe zadania w stylu właśnie pisania artykułów na bloga, wiesz, dbanie o sociale i tak dalej, a teraz jakby wydelegowałem to zadaniowo, a teraz przechodzimy na wyższy poziom, delegujemy efekty i zobaczymy, co się będzie działo i jakby moja rola w tym jest taka, żeby zapewnić maksymalne wsparcie, jakie jest potrzebne. Zobaczymy. Nie wiem, to jest nowy eksperyment u nas. A będziecie robić wideo? Już wspomniałem o tym, że robimy video case'y. Nakręciliśmy w tej chwili chyba 3, właśnie są w montażu. Myślę, że będziemy robić wideo, no. Tak. Wierzysz w ogóle w content wideo? Wiesz co, wysokopoziomowo ja wierzę we wszystko, co skraca dystans, no nie? Bo stawiając się na miejscu klienta z UK, który nas wybrał versus lokalną agencję, wyobrażam sobie, że mieli ogromne poczucie dystansu. Nie? Że jest, wiesz, jest mało ludzko na naszej stronie. Jesteśmy gdzieś po prostu z Katowic, z daleka. Cholera wie, co to są za ludzie. Wiesz, o co chodzi, nie? A kupujesz jednak coś dużego. I to poczucie bezpieczeństwa w takiej transakcji, gdzie to jest jednak kluczowa sprawa i ważny wykonawca, no chciałbym maksymalnie skrócić ten dystans, jakby taki człowiek, nie? I uważam, że wideo jest do tego zarąbiste. Tak. To pokazanie realnych klientów z realnymi osobami, które się zajmowały po naszej stronie tym projektem, wiesz, posadzenie ich przed kamerą i pokazanie, jakimi są ludźmi, że się uśmiechają, że mówią, że wiesz, że nie wiem, no po prostu zaprezentowanie żywych ludzi, że to jest coś, co może zarąbiście skrócić dystans i bardzo nas, wiesz, bardzo nam ułatwić, czy klientom ułatwić, jakby takich, wiesz, uspokoić po prostu w tym, nie? Że tam po drugiej stronie są normalni ludzie z normalnego świata. Tak, i te ryzyka są mniejsze niż tobie się wydaje, zaopiekować się. Fajne, podoba mi się. Tak, więc w to wierzę mega, no. Ja wierzę w to, że to powinno być autentyczne, a nie właśnie takie jak korporacyjne wideo. Wiesz, pewnie. To ci podeślę. Sfeedbackujesz mi? Chętnie. Ekstra. Celujecie w klientów zagranicznych, czy macie w ogóle jakieś... Nie, polskich też macie klientów. Mamy tak pół na pół mniej więcej w tej chwili, jeśli chodzi o przychód. I tak, ja bym chciał się bardzo rozwijać na zagranicę jako firma, natomiast nie super lubimy pracę z polskimi klientami, dlatego, że oni, że wiesz, SaaSy, firmy techowe to są firmy międzynarodowe. Nie? Tak, przynajmniej te, z którymi my pracujemy w dużej mierze. No, SaaSy przeważnie są globalne. Tak, więc jakby case'a mamy globalnego, a gadamy, wiesz, w cudzysłowie z naszymi po naszemu i to nam daje dużo możliwości po prostu nauki i wiesz, mega fajny sposób na robienie case'y, nie? Więc trochę jest tak w tej chwili, że pracujemy z polskimi klientami, robiąc sobie, w cudzysłowie mówiąc brzydko, robiąc sobie, wiesz, case'y do tego, żeby pracować z klientami zagranicznymi. O, dobra, sprytne i działa w sumie. Wierzę, że działa. To może działa i wiesz, i bardzo fajne rzeczy też wychodzą, myślę, obopólnie w ten sposób, bo no bo jednak jest trochę łatwiej, nie? I to jest, widzisz, ta druga strona tej monety, nie? Że wszyscy chcą być globalni i jakby większość software house'ów chciałaby pracować z globalnymi firmami, a jednak jest coś takiego, że nam się jednak między sobą łatwiej pracuje, więc trochę jest tak, że ciężko jest budować biznes, który idzie tak jak my, czyli w połowie tak, a w połowie tak, nie? No bo masz taki, wiesz, kulturowy mindfuck po prostu, nie? Że gadasz po polsku i nagle idziesz na calla z klientem po angielsku i to jest już, wiesz, inny vibe, inna kultura, ty się musisz przestawić i wiesz, jakby jest to takie, wydaje mi się, że łatwiej jest od razu budować za granicę, nie? Tak. Dobra, mówiłeś o klientach, rozmawialiśmy o polskich klientach i ja tutaj sobie pomyślałem, że wy robicie sobie dźwignię na nich, jeżeli chodzi o polskiego SaaS-a, który zawsze jest globalny, no bo takie są mniej więcej SaaS-y, ale wy też macie styczność z globalnymi SaaS-ami, więc wy jesteście automatycznie dla nich też super, ultra dobrym wyborem, no bo masz, bo
raz, że jesteście polska firma plus polska firma, ale wy macie case'y z całego świata, więc to też jest bardzo duży uzysk dla polskiej firmy SaaS-owej, tak? W ogóle dla firmy SaaS-owej. Powiem ci, że ja w ogóle tak widzę, że my się, zaczynamy takim hubem trochę rozwiązań robić, nie? Okay. Że zazwyczaj, te firmy nie są konkurencyjne dla siebie, a jak my coś przerobimy w jednej firmie, to już do drugiej to wnosimy jakby jako, skill zastany, nie? Jako nasz know-how. Więc tak, to jest plus, to jest plus specjalizacji technologicznej, że masz po prostu rozkminione milion różnych scenariuszy, już byłeś tam i to dużo rzeczy już widziałeś po prostu. A druga strona tego jest taka, że właśnie specjalizacja branżowa powoduje, że już wiele specyficznych dla danej branży, dla danego rozwiązania, dla danego typu klientów rzeczy przerobiłeś i już wiesz, jak to zrobić, nie? Czuję. Czy to jest tak, że ty dzisiaj czujesz jeszcze, że istnieją jakieś, nie wiem, czy SaaS-y, czy firmy właśnie konkretne, które chcielibyście obsłużyć, ale jeszcze nie macie podejścia, bo jesteście na przykład za mali, czy nie? Czy już dzisiaj praktycznie każdego projektu byście się podjęli, jeżeli on by był oczywiście odpowiedni wielkościowo, no bo tak jak mówiłeś, no nie weźmiecie projektu, który nagle potrzebuje 30 ludzi na pokładzie. Bo tu zakładam, że jest granica, tak? Pytanie, czy masz jeszcze jakąś mentalną granicę związaną, nie wiem, ze skomplikowaniem danego projektu, bądź czegoś byś nie wziął, nie wiem, niekoniecznie przez mental, ale przez jakieś inne może techniczne rzeczy. No wiesz co, są rzeczy, których bym nie wziął z jakichś tam, nie wiem, moralnych powodów na przykład, nie? Jakieś takie tematy, w których bym po prostu nie chciałbym, żebyśmy brali udział jako firma, nie? A mówisz na przykład o czym? No nie wiem, nie zajęlibyśmy się tematami, nie wiem, związanymi z pornografią, z jakimiś takimi rzeczami, które po prostu szkodzą, nie? Myślę, że też jakieś takie hardkorowe, ideologiczne postawy by nam nie odpowiadały. Myślę, że my się na to nie zdecydował. Zresztą mieliśmy nawet taką jedną sytuację i to w momencie właśnie tej gorszej sytuacji i też mimo tego, że był projekt na stole i była dobra kasa, to po prostu się nie zdecydowaliśmy, nie? Już nie chcę mówić z takiego powodu, ale ideologiczna blokada. Pamiętam, że też zapytałem proforma na Slacku, czy bierzemy, czy nie. No i wiesz, tam się odezwał gruby sprzeciw i po prostu odpuściliśmy, ale jakby zapytałem proforma i tak jakby moja własna moralność by mi nie pozwoliła takiego tematu zrealizować, nie? A jeśli chodzi, wiesz, ale to są takie edge case'y, nie? Jeśli chodzi o takie tematy SaaS-owe, no to wiesz co, jest dużo SaaS-owe, technologiczne, takie tego rodzaju. Jest bardzo dużo niuansów. Im dalej wchodzimy, tym jest więcej niuansów, więc nie wiem. Myślę, że są tematy, które pomimo tego, że wymagają zespołu takiego jak nasz, to być może nie bylibyśmy w stanie ich podjąć, nie? Ale z drugiej strony też widzę, że robimy naprawdę już bardzo ciekawe rzeczy, nie? Coraz lepiej sobie radzimy z trudnymi tematami infrastrukturalnie na przykład, nie? Bo jedna rzecz to jest, wiesz, jakby wytworzenie tego WordPressa, druga rzecz to jest osadzenie go w infrastrukturze klienta, która czasem jest kosmiczna i to dosłownie kosmiczna, bo mamy przedwczoraj się śmialiśmy, bo mieliśmy calla z Europejską Agencją Kosmiczną i wiesz, no i to też jest jakaś pewna specyfika danego klienta, nie? Że ten WordPress jest WordPressem, ale oprócz tego jest ta cała infra i te zespoły i to wszystko musi ze sobą grać i się dogadać. I to jest wyzwanie większe niż samo, wiesz, wydevelopowanie WPK, który tam będzie wyświetlał bloga, nie? No tak, no zakładam, że jakoś DevOpsowo to też trzeba mieć raz pewnie kompetencje wewnętrzne. No musisz mieć wewnątrz osobę, która, wiesz, wie o czym się rozmawia i potrafi dopasować to nasze rozwiązanie do rozwiązania klienta, no i musisz się, wiesz, porozumieć jakby z samym klientem też w tym zakresie, nie? Klient SaaS-owy to jest wasz idealny klient? Czy są jeszcze jakieś segmenty, które dzisiaj definiujesz albo myślisz, że w przyszłości będziecie się za nie zabierać? Wiesz co, takim szerokim wspólnym mianownikiem jest ilość kontentu. Czyli duża ilość kontentu. To jest coś, z czym my sobie dosyć dobrze radzimy. Mamy też projekty takie, wiesz, e-learningowe na przykład. Mamy projekty, gdzie robimy
takie contentowe huby dla klientów. Mamy projekt, którym robimy też system wydawniczy, więc to są wszystko, wiesz, ciekawe rzeczy, nie? Gdzie nasz CMS nie tylko będzie wyświetlał jakby w portalu takim, wiesz, newsowym typu Onet to, co tam redaktorzy będą wprowadzać, ale też będzie automatycznie CMS-em do aplikacji mobilnych i do innych nośników. Więc to też jest mega ciekawe. Także jako szerszy taki wspólny mianownik to bym określił. Natomiast mamy mniej tych projektów, zdecydowanie się fokusujemy, wiesz, na SaaS-ach. Okej. Jakie jest wasze główne UVP? W czym wy jesteście lepsi, a w czym jesteście gorsi od waszej bezpośredniej konkurencji? Mówię tutaj o firmach, które też wchodzą właśnie w taką niszę. Nie znam firmy, która wchodzi w taką niszę. Okej. Dobra, a jeżeli wzięlibyśmy jakby klasyczny software house versus wy? Wiesz co, nie znam drugiej firmy WordPressowej takiej. Są firmy, wiesz, w innych technologiach, które mocno pracują z SaaS-ami. Wiesz co, próbuję teraz odwrócić się i jakby spojrzeć na to z punktu widzenia klienta, jaka jest nasza mocna strona. Ja bym to określił. Ja bym to określił tak, że zresztą i w ogóle to jest zasada, którą ja się też staram kierować w życiu, że wiesz, jak masz coś do zbudowania, coś do zrobienia, niezależnie od tego, czy to jest strona dla twojego SaaS-a, czy kaloryfer na brzuchu na lato, no nie, to trzeba gadać z ludźmi, którzy już to zrobili ileś razy, nie, i po prostu mają doświadczenia i to jest nasza mocna strona, nie, że jak do nas przychodzi SaaS i mówi, no słuchajcie, fajnie, ale my tu mamy na przykład, chcemy to mieć na sierpień, bo wtedy mamy szczyt sezonu, nie. No i wszyscy mówią, dobra, to na sierpień. A my mówimy, no halo, nie na sierpień, bo w sierpniu to SEO ci padnie, jak my to puścimy w sierpniu, nie? Czy ty jesteś gotowy na to, że będziesz miał 40% mniej ruchu, jak to jest twój szczyt sezonu, nie? I to jest case autentyczny. I marketing mówi tak, o kurde, no racja. I co teraz? No to wiesz, i są na to jakieś tam rozwiązania, jakieś propozycje, można, nie wiem, inaczej podejść do projektu, część rzeczy wypuścić, część zostawić na później, opóźnić całość, zrobić mniej i wypuścić szybciej, żeby się zdążyło to przemielić, wiesz, w Google. No ale myśmy to już przerobili, nie? Więc potrafimy zadać takie pytanie, na przykład. Dobra. No, to się ceni. No i to jest coś, co nas wyróżnia, więc jakby wiesz, my na kolu robimy robotę tak naprawdę, nie? No, czuję. Jaki musiałbym być, żebym nie przeszedł kwalifikacji jako klient przez twój proces? Oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, edge case'y związane z ideologią, to czy w momencie, w którym miałbym odpowiedni budżet, odpowiedni biznes i tak dalej, czy jesteś w stanie pokazać jakąś taką, wiesz, cechę klienta, z którym nie chcecie pracować, bo go nie kwalifikujecie z jakiegoś albo złego doświadczenia, albo z jakiegoś złego przeświadczenia, albo z jakichś innych powodów? Wiesz co, jeżeli założeniem jest, że jesteś tym naszym ICP, masz budżet i masz projekt i tak dalej, tak? I czy jest jakiś powód, Dokładnie, dla którego moglibyśmy mimo to nie chcieć z tobą pracować? Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację. Okej. Znaczy nie wiem, co by się musiało stać, wiesz, żebyś coś byś musiał jakoś się zaprezentować bardzo nie w porządku, nie? Moją taką strategią biznesową jest niepłacenie ostatniej faktury. Na przykład. Okej, czyli wasza kwalifikacja mniej więcej się kończy właśnie na tych rzeczach, które wymieniłeś? No, wiesz co, bardzo otwarte to jest pytanie, nie? To trochę tak. ja muszę szukać, co by miało nie pasować, nie? A jako zadeklarowany, wiesz, optymista, dla mnie jest szklanka do połowy pełna zawsze, więc wydaje się być wszystko okej. No, ale na pewno są, wiesz, jakieś nierealne oczekiwania, nierealne terminy, wiesz, jakiś brak odpowiedzi na podstawowe pytania. No myślę, że są jakieś czerwone flagi, nie? Które mogą nas jakoś zaniepokoić, nie? Jako wykonawca, że może coś być nie okej. Spoko.
Dobra, mówiłeś o klientach, ale pytanie, nie wiem, czy na to odpowiedziałeś. Dla jakich największych globalnych firm dzisiaj robicie projekty? Rozmawialiśmy o klientach. Tak, ale mówiliśmy nie... o tych, którzy są fajni, ale nie mówiłeś o klientach, którzy są takimi globalnymi liderami. Zastanawiam się dlaczego. Wiesz co, bo mówiłem o Neptunie i to jest firma, która myślę, że można o nich powiedzieć, że są globalnym liderem. Nie wspominałem o Cloudflare, która jest bardzo ciekawą polską spółką, z którymi dosyć długo już pracujemy i z nimi realizujemy projekty dla naprawdę globalnych marek. Nie jestem pewien, na ile mogę wymieniać nazwy, więc nie będę tego robił, bo to wiesz, to są tricky tematy, duże, takie już trochę międzynarodowe, wiesz, trochę upolitycznione pewnie, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, no bo te tematy kosmiczne raczej są pod kontrolą jakichś agencji rządowych i tak dalej, nie? Natomiast jest to na pewno dla nas, Cloudflare jest super klientem, bardzo długo razem pracujemy, też mamy tam fajny fit i razem robimy dosłownie kosmiczne rzeczy, więc to jest mega spoko. No, mamy też, wiesz, takich klientów jak ten niemiecki SAS, o których ci wspomniałem. To już jest bardzo blisko, bo to jest rekomendowany dostawca oprogramowania przez Airbnb, więc to już jesteśmy o poziom niżej od tego wymarzonego poziomu klienta, więc jest, czyli tam jest blisko. Tam jest ten magiczny Graal, tak? Święty Graal. No tak, Airbnb to by już było tak? To by już było mega. No i mamy też w toku, tu też nie powiem nazwy, ale taką dużą firmę IT z północy, ze Skandynawii, która dostarcza oprogramowanie do banków i to jest mega gruby temat. To jest tak gruby temat, że jak tam się coś wywali, to się w jednym ze skandynawskich państw rząd zwołuje awaryjne posiedzenie rządu. Więc to jest mega gruby temat. Ale no i to jest w ogóle też, wiesz, śmieszna historia, bo oni nas poprosili o warsztaty. Zaczęliśmy od warsztatów i o tyle jest to fajna historia, że właśnie podpisaliśmy temat na warsztaty i tak, wiesz, przyjęliśmy to, że wszystko spoko, no jakby trochę bez świadomości, co tam tak naprawdę jest do zrobienia, no nie? I pamiętam jak dziś, że wiesz, jest zima, ja jestem na nartach na Skrzycznym, jest po prostu minus 20 stopni, jest wieczór i dzwoni telefon właśnie od Miłosza i wiesz, ja ściągam rękawiczkę, żeby odebrać, jest, wiesz, zimno mi w tą rękę, a ten mi tam mówi: Michał, czy ty widziałeś, co to jest za temat, nie? Ja mówię, że nie, jakoś tam się nie przyjrzałem, no ale co, no warsztaty są do zrobienia, nie? On mówi: no tak, ale stary, to jest tak blisko tego twojego Spotify'a, że już się bliżej nie da być, nie? I to był też taki moment, że wiesz, mega się z perspektywy czasu z tego śmiejemy, bo to wszystko na takich wariackich papierach, ale udało nam się mega fajną wartość tam dowieść, no i wiesz, A jak się poznaliście z tym klientem? To on do was uderzył? Tak, to on do nas. No. I tam akurat tego rodzaju rzeczy też widzę i to jest takie zebrane doświadczenie, że się długo mielą, nie? Że to jakby tam proces... Długi proces. Tak, wybór wykonawcy i zrobienie pierwszej małej rzeczy typu warsztaty to jest jedno. Jak długi to jest proces właśnie na przykład do tych pierwszych w tej warsztatów? chwili to jest, no wiesz, to skoro byłem na nartach, to się zaczęło dziać gdzieś tam w lutym pewnie, styczniu może, no i cały czas się mieli, nie? I cały czas jesteśmy w grze, to nie jest tak, że... I tutaj też nam bardzo jakby ITO pomogło, to też warto tą synergię pokazać, bo tam były warsztaty do wykonania na poziomie, którego my byśmy sami nie udźwignęli, nie? To były jakby warsztaty, wiesz, na poziomie turbo korpo i potrzebowaliśmy pomocy, nie? Czyli już w dwie strony to działa, czyli wy praktycznie weszliście do klienta, do którego oni mogą też coś dodać. Tak. Super. Aczkolwiek na razie, to my dostaliśmy pomoc w przeprowadzeniu warsztatów na takim poziomie, na jakim oni tego oczekiwali, no i wiesz, tutaj doświadczenia i to w tych dużych tematach u dużych graczy, no nam bardzo pomogły i udało nam się to dźwignąć, nie? Kurde, czyli to partnerstwo to jest praktycznie nieoceniona
Tak, no nie dźwignęlibyśmy tego, nie ma szans, nie zorganizowalibyśmy się tak szybko, żeby znaleźć jakiegoś topowego UX-owca do przeprowadzenia takich warsztatów. No nieźle. Czy to jest tak, że patrząc właśnie na to, że waszymi klientami są na przykład SaaSy, to ty czujesz, że wy jesteście jedną z ostatnich rzeczy, którą oni by odcięli na przykład w kryzysie? Wiesz co? I tak i nie, bo na pewno nikt, wyobrażam sobie, że nie buduje się nowego serwisu za ileś tam kasy w momencie, kiedy ci dramatycznie nie idzie biznes, nie? Ale też dramatycznie nie idzie ci biznes zapewne w sytuacji, kiedy jest coś z produktem nie tak, no nie? Bo jak produkt się w miarę broni, to biznes też się w miarę broni, natomiast jest, cała kwestia dotycząca finansowania i VC tutaj, nie? I to bardzo uderza w nas na ostatniej prostej, nie? Czyli to, że gdzieś tam w Stanach się przykręcił kurek, to to się kaskaduje mega i na koniec taki mały fus tutaj w Polsce, dostaje gdzieś tam bokiem. Natomiast jest też bardzo dużo firm, które są, mega rentowne, nie? I to, że mają kasę z VC-ków, to jest kasa na rozwój. Sami w sobie mają już ten break-even za sobą i nie odczuliśmy w tym kryzysie, który był, żeby oni nas odcinali. Więc to jest też, mega taka dobra wskazówka na to, że tam jednak jest jakiś poziom istotności tej naszej pracy. Nie? I to było też dla mnie ważne, jak szukałem tego, co dalej, to żebyśmy my byli takim, elementem ich core biznesu, a nie jakimś tam piątym dodatkiem. Tak jak się, mówi, że jak jest kryzys, to marketing pierwsze, co to ucina, po prostu się marketing właśnie, nie? Tak. I myśmy ja nie chciałem, żebyśmy wpadli do tego worka, żebyśmy byli takim, jednym z głównych, z ważnych dostawców długofalowym i to w tej branży się sprawdza, że tak jest. Nie? No czuję, że to jest dobrze właśnie może jest mniej godzin, może jest słabiej, ale jest relacja cały czas i cały czas się gdzieś tam idzie razem, nie? Czujesz że ze swojej perspektywy, że ten kryzys, który był, mówimy w tamtym roku, ale on trwa. Czy on się kończy? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak masz, odbicie, tak jakbyś ekspercko mógł powiedzieć. Ekspercko. Wiesz co, u nas jest... To masz jeden z lepszych insightów, nie? Tak jak już rozmawialiśmy. No u nas jest odbicie na pewno. Więc my jesteśmy w fajnej sytuacji. I tak jak ci powiedziałem, ja raczej patrzę, że to jest taki moment, w którym można trochę odskoczyć i pójść do przodu. Widzę zmiany na rynku takie, że pojawia się talent i wpadają CV-ki na przykład po prostu na maila, kariera małpa. To jest coś, czego ja nie pamiętam w swojej karierze przedsiębiorcy, żeby deweloperzy wysyłali, CV-ki, żebyśmy mieli taką sytuację. Po części jest to pewnie dlatego, że jesteśmy trochę, już bardziej rozpoznawalni w branży. Tak jak wspomniałeś, nie ma dużo tych firm WordPressowych, więc jak ktoś szuka pracy w tym obszarze, to pewnie do nas trafia. Ale jest też po prostu tak, że się tnie te zespoły, nie? I jak ktoś ma technologię korową jakąś tam i do tego, tak jak powiedziałeś, ma tam parę osób z WordPressa też dołożonych, żeby tych klientów obsługiwali, a teraz jest w gorszej sytuacji, no to będzie te niekorowe swoje technologie obcinał, nie? Więc dla nas fajny moment. Jak to wygląda na rynku? No, dosłownie parę dni temu, była informacja o tym, że się jakaś kolejne VC-ki zatowarowują w pieniądze i będą szukały inwestycji, więc raczej myślę, że wszystko rusza. Nie wiem, jak jest u większych graczy. Jakby cały czas coś tam słychać o jakichś zwolnieniach. Ja za bardzo nie śledzę takich newsów, więc nie jestem w stanie powiedzieć. To, co jestem w stanie powiedzieć po nas, to, że mamy, fajny rok i w zasadzie od początku jesteśmy na takiej krzywej wzrostowej, więc się z tego cieszę. Czy ty czujesz, że właśnie trochę już na to odpowiedziałeś, ale może coś dopowiesz w tym temacie, że czy i jak, jeżeli tak, pomagasz w sprzedaży waszym klientom do ich klientów, tak? No bo to jest jakby trochę wasza wartość. Wiesz co, my
pomagamy i pracujemy z działem marketingu tak naprawdę, nie? A dział marketingu w SaaSie jest odpowiedzialny za leady i za trafik. I to jest nasza kompetencja, nie? Ale to jest tak, że to jak przychodzi do was taki SaaS i z nim pracujecie i pracujecie z marketingiem, to czy wy jesteście w stanie dać im jakiś insight właśnie dodatkowy, że słuchajcie, z naszego doświadczenia jest tak i tak właśnie będzie lepiej i to doceniają? Wiesz co, UX-owo, bo czuję, że o to pytasz, że zróbcie ten guzik bardziej zielony albo coś takiego, tak? Na przykład, no. To nie. Jeżeli to jest SaaS, który nie ma takich kompetencji i zamawia u nas projekt, to tak, to jest moment, w którym naprawdę potrafimy wnieść dużą wartość. Natomiast jeżeli to jest już taka dojrzalsza firma, która te kompetencje ma u siebie, to zazwyczaj oni to mają zajebiście rozkminione, nie? I tam naprawdę są mózgi. I ci ludzie, dobra, ale wy to chłoniecie. My to chłoniemy, ale my technicznie dużo rzeczy potrafimy podpowiedzieć, nie? Bo zmartwienie marketera w takim dojrzałym biznesie nie jest to, jaki kolor ma mieć guzik, nie? Tylko czemu mam page speed taki, a nie inny. Wiesz, o co chodzi z tym GTM-em, co to jest INP, wiesz, zmiany w algorytmie, czemu w konsoli mi wywala błędy, wiesz, oni z tymi narzędziami pracują i tutaj mają problemy, nie? I na to my mamy takie mega techniczne rozkminy, nie? Okej, dobra. Czyli wy bardziej jesteście po prostu technicznym wsparciem dla marketingu, a nie merytorycznym. Tak. A dla nich to są, wiesz, mega istotne rzeczy, nie? Google dąży do obniżania kosztu wyszukiwania, tematy performance'owe i tak dalej, to jest super istotna rzecz i to będzie tylko coraz bardziej istotna. I tutaj, no wiesz, ten taki know-how, zanim on się w ogóle zdąży opublikować, ostatnio walczyliśmy o jednego klienta właśnie z INP, to jest taki wskaźnik, wiesz, w PageSpeedzie. I to jest temat, że nie byliśmy w stanie znaleźć case'a innego niż case Allegro. To był jeden case jedyny, który jakiegoś zespołu, który, wiesz, poważnie to rozkminił. I to ci mówię w skali świata praktycznie, no nie? I nam się to udało zrobić i wiesz, jakby zeszliśmy do takich wartości, jakich oczekiwał klient, chce to mieć mega, wiesz, wymaksowane i to pokazuje potem znowu, dzięki tym działaniom rośnie ruch. Jak rośnie ruch, no to wiesz, to rośnie też konwersja, rosną zapisy na triala i w ten sposób to się przekłada na sprzedaż. Okej. Czyli można powiedzieć, że macie czasem takie case'y, które są unikalne na skalę globalną, tak na dobrą sprawę, tak? No, wiesz co, jeżeli masz świadomego klienta, a ta firma, o której mówimy, to jest, wiesz, mają mega wymaksowane wszystkie parametry, jeśli chodzi o perfo, to jak tylko się robi, wiesz, jak tylko się ukazuje jakiś update algorytmu, to oni już o tym wiedzą, oni już wiedzą, co to jest za wskaźnik, oni już wiedzą, z czym on się wiąże i oni przychodzą i mówią, dobra, teraz pracujemy nad tym, nie? I my to rozkminiamy. Jak rozkminimy to raz, no to jesteśmy w stanie też analogicznie, wiesz, to doświadczenie przełożyć na pozostałe serwisy, nie? Tak samo, nie wiem, z tematem Google Tag Managera, nie? Też dużo czasu spędziliśmy na rozkminieniu tego, jak najlepiej ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi z punktu widzenia i performance'u i z punktu widzenia tego, jakie on ma zadania. I jak to raz rozkminisz, no to już potem, wiesz, jesteś to w stanie przełożyć na kolejne firmy, ale znowu tu dochodzi ten temat, o którym rozmawialiśmy, czyli ten, wiesz, kluczowy czynnik zespołu, nie? Że to jest wszystko wiedza i doświadczenie ludzkie. Więc na przykład w naszym przypadku wysoka rotacja to było coś mega, wiesz, problematycznego po prostu, nie? To byłby killer? No killer, no bo byśmy tracili po prostu te kompetencje, nie? A pracujecie nad tym, żeby właśnie zrobić coś takiego jak nie wiem, jakieś firmowe wiki, taka wiedza, transfer tej wiedzy i tak dalej? Tak, to jest bardzo bardzo istotna sprawa to jest, no. Zaczynamy się tym zajmować, mega istotne to jest. No, bo właśnie tak jak rozmawiałem tutaj z Tomaszem, to on powiedział, że największym problemem jego zdaniem właśnie w agencji, oni akurat robią e-commerce'y, pomagają sprzedawać e-commerce'om, to jest właśnie ten transfer wiedzy w zespole i że to jest jedna z największych blokad i też mi się wydaje, że jeżeli to się zaopiekuje wewnętrznie,
to ta rotacja wtedy nie jest aż taka straszna. Oczywiście jest, ale no chodzi o to, żeby zachować tą wiedzę wewnątrz firmy. No, jeśli chodzi o wiedzę wewnątrz firmy, to są dwa aspekty, nie? Jeden to jest rozwój. Tak jak już powiedzieliśmy, jakby sensowni ludzie chcą się rozwijać, nie? I jak firma się nie będzie rozwijać i nie będzie dawała możliwości do rozwoju, to po prostu ci ludzie będą odchodzić, no nie? Więc transfer wiedzy w tym zakresie i doświadczenia ma służyć temu, żeby umożliwić innym korzystanie z tego, co kto inny się gdzieś indziej nauczył, nie? Więc to jest w jednym kontekście wiedza, w drugim kontekście wiedza to jest szybszy onboarding nowych ludzi i skrócenie tego, etapu, kiedy przychodzi właśnie świeży programista, ale pracujący totalnie w innym środowisku i jest w stanie wchłonąć to, co my do tej pory wytworzyliśmy, z czym już sobie poradziliśmy. No i to mi się wydają takie dwa główne czynniki, jeśli chodzi o wymianę wiedzy. Czy czujesz, że u was jest taka zasada, nie wiem, radykalnej transparentności? Czy pracownik, który pracuje u was, może przejść praktycznie z każdym tematem i przychodzi, bo to jest najistotniejsze dla mnie, do ciebie, rozmawiając o różnych rzeczach biznesowych? Chcę wierzyć, że tak. Trafiają do mnie, różne rzeczy i różne sytuacje, więc gdybym miał założyć, to bym założył, że tak, ale tak naprawdę to nigdy nie wiesz, nie? No tak. Chciałbym, żeby tak było, no. Staram się opiekować te sytuacje. Dobra, pracujecie w ogóle nad kulturą organizacyjną? Czy jesteś w stanie powiedzieć z czystym sumieniem, że tak i wystarczająco? Kurde, to znowu trzeba by zdefiniować, nie? Czy chciałbym bardziej pracować? Tak. Czy pracujemy wystarczająco? Nie wiem. Czy pracujemy? Tak. Okej, to jak pracujecie nad kulturą organizacyjną? Wiesz co, dla mnie praca nad kulturą organizacyjną się zaczyna w momencie rekru, nie? Czyli to jest trochę ta intuicja, o której mówimy, a trochę jakieś, sprawdzenie, czy to przez pryzmat, nie wiem, jakichś wartości, jeżeli w firmie są, albo właśnie przez intuicję, albo przez jakikolwiek pryzmat, czy to, czy dana osoba po prostu pasuje. No, ja się staram robić, jakieś takie wewnętrzne inicjatywy, dbać o to, żeby ten zespół się integrował, bo my pracujemy w dużej mierze zdalnie, mamy team z całej Polski, więc A macie swoje biuro? Tak, mamy. Mamy swoje dobra. biuro. I są tam ludzie? Są tam ludzie. Okej. Tak. Ale nie macie przykazu, że muszą pracować. W sensie mówisz, że macie z całej Polski, więc zgaduję, że są ludzie 100% zdalni też. Tak. No bardzo dużo jest 100% zdalnych. No, biuro jest w zasadzie, dla ludzi, którzy mają po prostu gdzieś są w okolicy i chcą przyjechać. Jakiegoś takiego oficjalnego przykazu nie ma. Natomiast, realizujemy jakieś takie inicjatywy w stylu, nie wiem, spotkania jakieś w miarę mniej lub bardziej regularne. Jeździliśmy na WordCampy przez jakiś czas i to był czas, kiedy z założenia mieliśmy jakąś nową wiedzę czerpać plus się, zintegrować. W tym roku z tego zrezygnowaliśmy i zrobiliśmy Fuzzcampa, czyli taką wewnętrznego WordCampa z naszymi własnymi prezentacjami, taki totalnie event wiedzowy z preskami wewnętrznymi, no i wieczorem z taką samą imprezą jak zawsze i to bardzo fajnie wyszło, więc myślę, że to będziemy sobie kultywować. O, zajebiście, mega czyli spoko. I kultura, i transfer wiedzy naraz. Tak. Zajebiste. No, był to pierwszy taki event. Przy następnym, parę rzeczy pewnie zrobimy inaczej, ale ogólnie mega super opcja. Jest jakaś taka cecha, którą musisz zobaczyć w człowieku, żeby twoim zdaniem on się nadawał do zespołu? Charakter musi mieć. A co to znaczy? No, że jak z kimś rozmawiasz, to to czujesz, czy on ma jakąś taką energię i jakiś taki napęd w sobie, czy jest taką raczej osobą bierną, no nie? Okej. Czyli przejmować inicjatywę? Tak. No, dobra. Coś na pograniczu tej cechy, tak, ale raczej osoba z energią do życia, tak bym to określił. A czy jest jakaś taka cecha, którą byś zauważył w człowieku i wiedziałbyś już, że on nie pasuje do was, że wykluczyłbyś go z
z dalszych etapów? Tak, bardzo, bardzo patrzę na energię i na pewno totalnie wyklucza taki, wiesz, są takie osoby, które są takimi wampirami energetycznymi, no nie, że siedzisz, gadasz z nim i po 10 minutach po prostu się czujesz zmęczony, jakbyś miał 60 lat, nie? Tak. To jest coś, co mnie osobiście bardzo zatrzymuje. Okej. I wiesz, o ile to nie jest to tak, że ja skreślam osobę przez taki pryzmat, ale na przykład jeżeli miałbym z kimś pracować na co dzień w jakiejś takiej bliższej kooperacji, czyli na przykład do działu sprzedaży, bo tu mam największy kontakt, no to pomijając fakt, że taki poziom energii dla sprzedawcy, no to czy dla salesa, dla, wiesz, osoby właśnie w marketingu, jakby w takich miejscach, gdzie jest wymagany kontakt z człowiekiem drugim, to jest mega słaba opcja, nie? Więc myślę, że tutaj na przykład by to było coś, co by mnie mogło zatrzymać, ale no z drugiej strony, wiesz, dla programisty no to nie jest deal breaker, nie? Tak, jakby też to tak programista powinien mieć skilla i dzięki Bogu dotychczas takich nam się udaje znajdować, więc to nie jest aż tak bardzo istotne wtedy, nie? Mówiłeś, że macie niską rotację. Jaka to jest niska rotacja? Ile byś określił, że mniej więcej ludzi od was odeszło w ciągu ostatnich lat? Bardzo mała. Prawie zerowa. Nie wiem, kilka osób. Dobra. A czy zdarzyło się tak, że ty musiałeś zwolnić jakiegoś człowieka? Tak. Okay. No tak. I nawet te osoby, o których myślę, to są osoby, które właśnie z takich powodów się gdzieś tam pożegnaliśmy. No. Okej. Takich właśnie, że nie przejmowały inicjatywy? Czy byli, nie wiem, bierni? Czy w jakiś... Nie, raczej skillowe tematy zaważyły. Okej. Dobra, rozumiem. Dobra. Mówisz, że szukacie ludzi i ty jesteś też takiego podejścia, że chcesz mieć topowych ludzi, którzy zdobywają wiedzę. Czy oni między sobą też jakby z własnej inicjatywy transferują tą wiedzę? Czy wy to inicjujecie odgórnie? Bo wiem, że to się dzieje w takich firmach, gdzie ludzie się chcą rozwijać, bo oni sami od siebie chcą czerpać. No tak. I wiesz, to jest taka kwestia, ja bym powiedział, że dosyć podstawowa, nie? Wymiana wiedzy w tym zakresie, o którym mówisz. Pytanie, czy robią, wiesz, to z własnej inicjatywy w jakiś sposób i czy zauważyłeś takie ruchy, Właśnie myślę teraz, bo ja jakby tam nie zaglądam im, wiesz, jak oni siedzą na kolu, nie? No ale i o czym rozmawiają, ale wiesz, przede wszystkim są teamy projektowe, nie? I seniority w takich teamach jest różne. Zawsze musi być przynajmniej jedna mega wyskillowana osoba, która trzyma cały projekt w ryzach. No i wiesz, masz 1, 2, 3 osoby, które mają już konkretne zadania i mają też okazję się uczyć, nie? Jest cały flow CR-kowy, czyli code reviewsowy, nie? Którego zadaniem jest właśnie rozwój, nie? Czyli wysyłasz kawałek swojego kodu do przeglądu i on ten przegląd albo przechodzi, albo dostajesz zwrotkę, co tam powinno być zrobione inaczej, nie? To też jest coś, co zrobiliśmy i co było mega istotne. No takie inicjatywy jak Fuzzcamp, o tym już powiedziałem. Bardzo fajnie wspominam, aczkolwiek tu też transparentnie powiem, że to przerwaliśmy robić i to z perspektywy widzę, że to był błąd. OKR-y to było coś, co nam mega dużo dało. Natomiast wiesz, to była jedna z tych rzeczy, które obciąłem w momencie, jak było słabo. Stwierdziłem, że przelecimy bez tego i przelecieliśmy bez tego, natomiast nie wystartowaliśmy od nowa, mówiąc na dzień dzisiejszy i żałuję. To jest coś, czym będę się chciał zająć i jakby uruchomić to z powrotem, bo mega dużo nam to dało. Właśnie głównie w kontekście transferu wiedzy, jeżeli chodzi o takie sprawy, wiesz, deweloperskie, to przy tej okazji wytworzyliśmy jakby w ogóle swoją metodykę pracy, swój taki starter team, na bazie którego opracowujemy wszystko, jakiś właśnie tych set funkcjonalności, które mamy gotowe dla klientów. No mega dużo rzeczy się tam wydarzyło fajnych i Mówiłeś, że musicie mieć w teamie na przykład jednego takiego
seniora i to mocnego seniora. Czy macie coś takiego w firmie, jak jakaś taka złota proporcja właśnie skilli ludzi? Wiem, że niektóre firmy się tym kierują, że nie wiem, czy to jest wystarczająca wielkość struktury, żeby już myśleć w tych kategoriach, czy nie, ale wiem, że istnieją takie dobre praktyki w zależności od tego, na co stawia firma, bo jeżeli stawia na jakość dowożenia na przykład kodu, to inna będzie ta proporcja, jeżeli stawia na no nie chcę powiedzieć, że ktoś nie stawia na jakość, tylko na ilość, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? To są różne te proporcje. Czy wy macie coś takiego u siebie? Wiesz co, chyba jesteśmy faktycznie trochę za mali, żeby w takich kategoriach myśleć, natomiast myślimy w kategoriach specjalności, bo każda osoba ma jakieś, wiesz, predyspozycje i naturalną specjalność i w tą stronę się staramy dobierać zadania, czy tam, wiesz, elementy projektu, nie? Czyli na przykład jest ktoś, kto ma lepsze oko do detali graficznych, wiesz, jest po prostu, widzi różnicę pomiędzy 100% czerni a 80% czerni. To jest osoba, która dostanie zadanie frontowe, a niekoniecznie będzie się grzebać, wiesz, w PHP gdzieś tam w backendzie i walczyć z tego rodzaju zadaniami, nie? Jest ktoś, kto, wiesz, mega dobrze się czuje w jakichś integracjach, lubi czytać dokumentację, lubi ogarniać, wiesz, tego rodzaju zadania, no to też wiemy, że do niego tego rodzaju task powinien trafić, więc w tą stronę raczej patrzymy. Są po prostu, wiesz, naturalne takie specjalności, naturalne predyspozycje i wydaje mi się, że warto je wzmacniać. Jeżeli jest taka możliwość, to wiesz, spoko. To w tą stronę. Czy to, jak u was w firmie ludzie zarabiają, jest transparentne? W ogóle, bo mówiłeś o tym PNL-u, który wisi u ludzi na ścianie, też do tego dążysz? Czy wy tak macie? Macie otwarte finanse? Nie, mamy tylko to otwarte, co jest w KRS-ie po prostu, nie? No bo to jest ogólnodostępna informacja. Poza tym nie. Okej. Będziesz chciał do tego dążyć? Czy myślisz o tym w ogóle? Myślę o tym. Myślę o tym, że to jest, wiesz, ma to plusy i ma to minusy. Tak. Powiem ci tak, ja na ten moment jestem bardzo skoncentrowany na tym celu, który mam. I raczej jak sobie, wiesz, siedzę w samochodzie i gdzieś jadę, albo właśnie jestem na treningu, albo mam po prostu czas wolny na rozkminę, to nie rozkminiam kwestii finansowych, ani kwestii czy zrobić to jawne, czy niejawne. Bardziej rozkminiam, wiesz, co zrobić, żebyśmy doszli tam, gdzie jesteśmy, a cała reszta uważam, że pójdzie za tym. Dobra, więc chyba nie mam zdania. Z jednej strony mi się to podobało, jak to zobaczyłem w akcji, z drugiej strony no takie mam raczej mieszane uczucia co do tego, nie? Okej, dobra, rozumiem. Wiesz, my jesteśmy też, myślę sobie, tak małym biznesem, jeszcze mamy sporo rzeczy nieogarniętych, nie? Na przykład pytałeś o poziomy seniority, to jest coś, co mamy nie do końca ogarnięte, nie? Nie ma jasnych kryteriów. Jest to na mojej liście, chciałbym to zmienić, natomiast nie ma też w ogóle w branży jakby rynkowych, wiesz, na WordPress dewelopera jasnych kryteriów, kto jest juniorem, midem i seniorem. W żadnej technologii nie ma, więc... No może, nie znam innych technologii, widzę, wiesz, jak jest u nas, nie? To znaczy ktoś może być mega wyskillowany w budowaniu stron w oparciu o jakiś builder i będzie się uważał, wiesz, za seniora i na takie stanowisko będzie aplikował, a zadasz mu 3 pytania właśnie w kontekście programowania i on stricte programowania i się okaże, że on tam naprawdę niewiele potrafi, nie? A z drugiej strony może być ktoś, kto za cholerę nie da rady ci pociąć dobrze frontu, żeby to się trzymało, wiesz, responsywność, różne rozdzielczości, nie pomyśli o tym, ale siądzie do PHP i zrobi wszystko, co potrzebujesz, nie? Więc raz, że są te specjalności, o których powiedziałem, 2, że są właśnie rzeczy związane z takim niesprecyzowanym seniority i jakby moja rozkmina tutaj idzie w taką stronę, że powinniśmy po prostu, wiesz, zrobić swoje poziomy i swoje wymagania w kontekście takich projektów, jakie my robimy. No tylko, że nasze projekty cały czas się zmieniają, więc automatycznie za tym zmieniałaby się seniority, czy tam zmieniałyby się wymagania, więc wiesz, to jest takie wiecznie jakby wszystko takie płynne trochę. Tak, to jest w ogóle duży, nie wiem, czy problem, czy po prostu cecha branży, bo akurat o tym coś wiem. To jest tak, że
duże firmy mają swoje bardzo ścisłe definicje, ale każda z nich ma inną. I Tak. niestety nie ma czegoś takiego jak standard branżowy, mimo tego, że podobno, wiem to z drugiej ręki, w Stanach istnieje taka standaryzacja. Nie chcę powiedzieć głupoty, może ktoś mnie poprawi, ale w Europie jej nie mamy. Okej, czy czujesz, że... Czy w ogóle tak było, że ty większość procesów u siebie w firmie musiałeś przejść sam, czy nie? Czy od samego początku gdzieś ta firma była budowana i ty pracowałeś bardziej nad procesem niż w procesie? Za wyjątkiem tematów związanych z taką ściśle produkcją, czyli tą robotą dewelopersko-graficzną, to byłem chyba na każdym stanowisku. Okej. Ale to nie było dobre rozwiązanie. Okej. Uważasz z perspektywy, że nie powinno tak być? Nie, uważam, że powinno tak być, no bo jakby wiesz, nie jesteś w stanie od razu, znaczy jesteś w stanie, wymaga to pewnie jakichś środków. Właśnie kasy podobno po się prostu, da, nie? No tak, no jak masz kasę i zaczynasz biznes z kasą, No. to jesteś w stanie, wiesz, od razu jakąś strukturę zbudować. Aczkolwiek są też firmy, które znam, które zaczynały z kasą. Jest taka głośna, czy była taka głośna sprawa właśnie na Śląsku, gdzie wiesz, już od początku było wszystko łącznie z załogą rajdową, która miała własny oklejony samochód i ta agencja gdzieś tam nie, pomimo fajnej promocji, wiesz, zarąbiście jakościowej pracy i właśnie takiego, wiesz, mega prowizerunku od razu struktury i tak dalej, gdzieś tam sobie nie dali radę. Ja zawsze byłem taki mega pragmatyczny, jeśli o to chodzi, więc wiesz, bardzo trzymam koszty w ryzach, tak przynajmniej mi się wydaje i zawsze dbałem o to, żebyśmy mieli jakąś poduszkę, żebyśmy, wiesz, nie przejadali zysku, nie kupowali właśnie samochodów za banie i tak dalej, nie, tylko spokojnie sobie szli. A myślisz, że to jest właśnie kwestia kasy, czy da się z odpowiednim mentalem bez kasy zbudować firmę, żeby nie siedzieć w procesach? Żeby tak od początku nie siedzieć w procesach? Nie wiem, pytam. Ja też nie wiem, myślę. Kurde, wiesz, to zależy też kto, nie? No Jak właśnie, już przerobiłeś takich tematów 5, to może się da. Jak się uczysz i robisz to po raz pierwszy w życiu, to myślę, że trudniej. I to myślę też, żeby dobrze być na tym froncie, nie? Po pierwsze, pytanie też o twoją świadomość, nie? Czy ty wiesz, w czym jesteś dobry i jaka będzie rola w tej organizacji twoja za 10 lat, a jaka nie będzie? Czy musisz popróbować wszystkiego? A po drugie po to, żeby, wiesz, im jesteś bliżej klientów i rynku, tym masz więcej dobrej informacji, nie? Jesteś w stanie robić lepsze decyzje. Tak. No. Więc nie wiem, czy na początku odcinanie się od tego jest dobre. Tak, tutaj Przemek fajnie powiedział, że on to ujął w dziale sprzedaży, ale ja bym bardziej to wsadził w definicję customer success, że on będzie siedział tam zawsze, no bo on jest wtedy przyklejony uchem do klientów, a kurde, bez tego nie da się za bardzo prowadzić tej firmy. To dokładnie, to się zgadza. To dlatego ja chcę być na większości, jestem chyba kanałów slackowych z klientami, bo ja chcę widzieć, co tam się dzieje. Nie wypowiadam się, nie mieszam się, ale chcę widzieć, co tam się dzieje. No. Spoko. Ile macie procesów spisanych, a które są robione na czuja? Czy z wiedzy wewnętrznej po prostu firmy? Wiesz co, sporo mamy spisanych, aczkolwiek teraz robimy... Ale one są spisane tak, że ktoś do nich zagląda, czy są spisane i odłożone na półkę? Różnie. Zależy też, wiesz, od momentu, nie? Bo im jest im jest więcej roboty, większy bałagan, tym jest więcej rzeczy robione na czuja. Ale znowu wracam do niskiej rotacji, nie? Jakby jak masz zespół, który jest stały i on wie, co robi, no to też jest, wiesz, te procesy naturalnie wchodzą w krew, nie? I jakby kiedy potrzeba posiadania ich spisanych i zaglądania do tego jest największa wtedy, kiedy ktoś się uczy tego procesu dopiero, no nie? Aczkolwiek... No tak, ale będziecie rosnąć, zakładam. Będziemy rosnąć, dlatego je mamy spisane i gdzieś tam na bieżąco, szczególnie ja sobie do nich zaglądam i analizuję, a teraz robimy dosyć sporą zmianę, bo przechodzimy też firmowo na Notion,
do tej pory mamy to, wiesz, w różnych miejscach pomieszane Okej. i chcę to scentralizować, tak żebyśmy to mieli w jednym miejscu, więc Fajnie. braliśmy na uszy i zaczynamy w tym dłubać, także pewnie się też coś przy tej okazji pozmienia. Czy to jest tak, że macie jakąś taką matrycę tych procesów i etapu ich dojrzałości i patrząc z góry na całą firmę? Ja mam taką tabelę bardzo Aha. mądrą, Okej. którą sobie wziąłem od Franka, Okej. gdzie jest, jakby zrobiłem sobie listę procesów, osoby odpowiedzialne, jakby poziom samodzielności procesu określiłem i mam jakąś tam, wiesz, kolejność, w której chcę poszczególne rzeczy ruszać i dopracowywać. Okej. Czyli istnieje taka matryca. Spis treści Fajnie. istnieje, Mhm. no, istnieje i uważam, że to jest mega spoko, żeby spojrzeć w ogóle z tej perspektywy. Czy uważasz, że w waszej firmie podział odpowiedzialności jest jasny i ostry, jeżeli chodzi o poszczególne działy? Podaj przykład. Sprzedaż, delivery, finanse. Powiedziałbym, że sprzedaż i delivery żyje ze sobą w wyboistej symbiozie. Okej. To znaczy, wiesz, jakby mamy Rozwiń. wspólne interesy i fajnie to działa pod tym kątem, jestem z tego zadowolony, więc nie ma takiego, wiesz, to jest tricky, nie? Bo sprzedaż ma swoje cele, Tak. delivery ma swoje cele i one bardzo często nie są wspólne. W takim sensie, że jakby delivery ma za zadanie zrobić projekt, zmieścić się w budżecie, sprzedaż ma za zadanie sprzedać projekt, nie? Więc jak najłatwiej sprzedać projekt, obniżyć budżet, no nie? Jak najłatwiej negocjować z klientem, nie? Obniżając budżet lub stawkę. Stawki nie można, bo jest określona, więc można, wiesz, kombinować z budżetem. No, a wtedy Znam się takiego, co tak przebiją. delivery denerwuje. Delivery się wysypuje wtedy, no. Tak, więc moim zdaniem te tematy osobowościowe tutaj są mega ważne, nie? Żeby, wiesz, ci ludzie po prostu się potrafili ze sobą dogadać i mieli jakby, wiesz, wzajemny szacunek, nie? Że to nie jest tak, że sprzedaż przynosi deala, bombi go na biurko i mówi nara, dowiozłem, mam target zrobiony, jadę na urlop, a wy się martwcie, nie? Tylko żeby był w tym wszystkim jakiś taki jeden, wiesz, wspólny mianownik, jakaś wspólna odpowiedzialność. Macie coś takiego jak budżetowanie w firmie? Nie. Próbujemy to zrobić i to był rok, zeszły rok to był pierwszy, który właśnie z Moniką, naszą CFO, robiliśmy budżet. No i on się z trzaskiem rozwalił. Z powodów, o których już powiedzieliśmy. I w tym roku podjąłem też próbę zrobienia budżetu, ale powiem ci szczerze, że chyba jeszcze nie jestem na etapie, żeby widzieć w tym turbowartość. O, to ciekawe. Myślę, że jeszcze jestem, wiesz, jakby jako biznes i jako przedsiębiorca może jestem, nie wiem, jeszcze może mam po prostu za małą firmę, żeby widzieć wartość w budżetowaniu. Tutaj Takim stricte. Mateusz Warcholiński o tym mówił, że to jest game changer w momencie, w którym się zaczyna wprowadzać właśnie to budżetowanie. No i znam kilku innych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie byli w tym podcaście, ale będą, którzy mówią o tym, że to jest, że to naprawdę profesjonalizuje w pewnym momencie firmę i tak, nie wiem, czuję, zgaduję, nie wiem, to ty wiesz bardziej, że może to byłby niezły etap. Myślę, że... Bo mieliście już podejścia z tego, co Mieliśmy mówisz, podejścia. Myślę, że może kiedyś do tego dorosnę, wiesz. Na tym etapie, no jakby wróćmy też, wiesz, myślami ten rok i zeszły rok. Bardzo wyboiste lata dla nas, więc jakby, wiesz, no, budżet w momencie takiego tąpnięcia na rynku, no raczej nie siedzisz, nie patrzysz w budżet i wiesz, nie zastanawiasz, co tam się dzieje, tylko jesteś, tak jak przynajmniej ja tak zrobiłem, że przeszedłem na tą pierwszą linię frontu i po prostu walczyliśmy, wiesz, o to, żeby jak najmniej dostać, nie? Więc nie było to pierwsze narzędzie, które brałem do ręki w tamtym czasie, nie? Ale nie chcę tego... A może byłoby niezłe? Nie wiem. Ja też nie wiem. No to tak. Dobra, co wam nie wyszło? Tak w ogóle?
No wiesz co, na pewno nam parę projektów nie wyszło. I były to tematy, które po prostu trzeba było tak, wiesz, posprzątać, dowieść na takiej, na jak najlepszej jakości potrafiliśmy i w jak najlepszych stosunkach z klientem, jak potrafiliśmy. Ale są rzeczy, które nam nie wyszły w takim zakresie stricte projektowym. Nie wyszedł nam wzrost w zeszłym roku. Chciałem zrobić poprzednie 2 lata mieliśmy fajny wzrost, tam ponad 80% w jednym, w drugim roku. Chciałem zrobić to samo w zeszłym roku i wiesz, nie wyszło. W tym roku się tak mocno też nie rozwiniemy, też nam to nie wyszło. No to takie pierwsze myśli, jakie mi przychodzą do głowy. Co się stało z czasem dla ciebie takim oczywistym błędem, którego już dziś wiesz, że nie powtórzysz, ale no musiał się wydarzyć, żebyś to zrozumiał, jeżeli chodzi o biznes? Branie tematów jak leci. Branie tematów, na których się nie znasz. Wiesz, w różnych technologiach właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, że jednego dnia robisz Prestę, drugiego dnia robisz WordPressa, trzeciego dnia składasz katalog do druku. To jest mega słabe, mega problemowe, ale trzeba to przeżyć. I chociaż z drugiej strony na początku to jest ważne też, żeby myślę, że gdybyśmy z drugiej strony patrząc teraz, gdybyśmy tak nie robili, to pewnie byśmy, wiesz, nie spróbowali iluś tam rzeczy, ja bym nie spróbował iluś rzeczy i nie był w stanie wybrać tej, w którą finalnie chcę się zaangażować, no nie? Okej, czyli może to jest normalny etap wzrostowy. Może tak. Okej. Natomiast na pewno w tej chwili już bym tak nie robił, nie? To znaczy, gdybym teraz miał zacząć jakąś nową firmę, to od razu bym się starał zdecydować, jakby, nie? Od razu byś się zniszował gdzieś, tak? Myślę, że tak, no. Myślę, że to jest super. Wiesz... Tak, no, specjalizacja to jest coś, co nam dobrze zrobiło. Zdecydowanie. I mnie jako przedsiębiorcy i firmie w ogóle, wiesz, jak patrzę na te parę lat wstecz, to jakie projekty robiliśmy, nie wiem, 4 lata temu, jakie robimy teraz, to pomijając kwestię wzrostu właśnie przychodowego, czy jakichś takich, wiesz, innych biznesowych mierników, to po prostu robimy teraz dużo lepsze, dużo bardziej fajne, takie i jakościowe i takie tematy, z których naprawdę można być dumnym i które też ludzi rozwijają, więc mega spoko. To by się nie wydarzyło, gdybyśmy się nie specjalizowali tak wiesz, wąsko. A pamiętasz wasz pierwszy projekt w momencie, w którym się rzeczywiście już zdecydowaliście na ten kierunek? Czy to nie było tak, że to było takie ostre, tylko to było jakieś płynne? Wiesz co, to nie było takie zero-jedynkowe, no bo te parę osób i ta opcja, w której byliśmy taką małą agencją graficzną, no to był już z nami wtedy Wojtek, który do dziś jest i który jest właśnie programistą, więc my już wtedy robiliśmy jakieś pierwsze strony, właśnie między innymi stronę całkiem fajną wtedy nam się wydawało, zrobiliśmy dla jakiegoś tam lokalnego dentysty, wiesz, to były takie klimaty. No a potem na tej podstawie jakby zdecydowaliśmy się, że będziemy się rozwijać w tą stronę i szczerze ci powiem, że nie pamiętam takiego jednego projektu, który by był jakiś taki mega... Pamiętam te, o że wtedy już wiedziałeś, że tam idziecie. Tak, bo to się cały czas jakby, wiesz, to nie jest tak, że to nie było tak, że ja podjąłem decyzję i teraz, wiesz, idziemy od poniedziałku w jasno określonym kierunku. Jakby my się chcieliśmy wyspecjalizować, ale wiesz, to ta specjalizacja nas poprowadziła do tego momentu, bo przypominam, że mój pomysł był taki, że będziemy klepać tych WordPressów po 50 godzin na WordPressa 100, nie? No. I ja sobie pamiętam, wiesz, Excel, pyk, to dobra, konwersja 15%, 20%, dobra, to tyle, leadów, pyk, skąd wziąć 1000 leadów na miesiąc teraz? To było moje pytanie, nie? I po prostu, a Excel, wiesz, dzielnie wszystko przyjmował, wypluwał, zarąbiście, dobra, za 5 lat 20 milionów, dzięki elo, nie? I tylko czemu mi się to nie podoba, tak w gruncie rzeczy, nie? No i wiesz, i zaczęliśmy dziergać i się okazało, że nas jakby, wiesz, życie poprowadziło trochę w innym kierunku, no nie? W stronę
pojedynczych projektów, które mają 2000 godzin, a nie 40, które mają, 50 godzin. Nie? Czy byłbyś w stanie podzielić tak wzrost, nie wiem, po jakimś czynniku, zgaduję, że przychodowy byłby najwygodniejszy, na przykład, nie wiem, od 0 do 300 000, od 300 do jakiegoś wzrostu, tam, gdzie wyróżniasz to jako taki, nazwałbym to sezon, albo jakaś pora roku tej firmy, która się różniła i rozwiązywało się wtedy różne problemy na różnych etapach. Wiesz, tu szukamy wzorów, nie? No wiem. Wiesz co, no to pierwszym etapem to bym określił, to było budzenie się z tego snu o 100 WordPressach w miesiącu, nie? Okay. Że to się nie wydarzy, że to w ogóle świat się zmienił i tak już nie będzie, nie? No. To był pierwszy etap. Drugi etap to było otwarcie się na duże estymaty. I to był moment, w którym nawet wspominaliśmy ostatnio, że mieliśmy tam stawkę godzinową, nie wiem, 90 zł za godzinę i wycenialiśmy projekty na 120 godzin, nie? I pamiętam taki turbo mega fuck up. Mamy jeden taki projekt. Dzięki Bogu klient był bardzo świadomy, wyrozumiały i w ogóle wszystko poszło ekstra, a miało pełne prawo nie pójść ekstra, bo wyceniliśmy cały projekt na 120 godzin. Duży serwis dla dużego producenta z Polski. To jeszcze nie był etap specjalizacji SaaS-owej, nie? Z konfiguratorem mogłeś sobie tam, dobierać jakieś kolory, okładziny, rzeczy, cuda na kiju i 120 godzin, nie? I myśmy stronę główną robili 180. Więc to jakby czaisz bazę. Całość gdzieś w okolicach 1000 się zamknęła, nie? Więc to jest jakiś a propos rząd wielkości mniej i a propos estymowania różnych technologii w ramach jednej firmy, to widzisz, jak można bardzo się pomylić jadąc już w jednej technologii tylko, nie? No, ale tak jak mówię, tu skończyło się dobrze, ale jest taki case, że do dzisiaj wywołuje dużo uśmiechu po obu stronach, myślę. Więc dosyć fajne to było. I to był taki drugi moment, nie? Że jakby do mnie dotarło, że do mnie, do sprzedaży, do teamu deweloperskiego też, że my zaczynamy robić tematy, które już się nie zamykają w 100 godzinach, tylko w 500, nie? I to był taki drugi etap, który był bardzo istotny i to też był etap, gdzie my dosyć dużo pracowaliśmy z agencjami graficznymi. I też to był moment, w którym mnie się wydawało, że to jest dobry kierunek, bo agencje mają projekty, to są często małe biznesy, pojedyncze i szukają podwykonawców, nie? I finalnie okazało się, że mamy wciąż paru klientów, z którymi pracujemy i to są fajne współprace, natomiast to jest bardzo specyficzny rodzaj agencji albo ludzi nawet, czyli nastawionych na mega jakościową pracę. Takich to są nazwiska w branży już, marki w branży i oni po prostu potrzebują do tego top wykonawcę i są okej z tym, że my potrzebujemy budżet właśnie na poziomie 500 godzin, żeby dowieść to, co oni zaproponowali. Aczkolwiek tutaj ruch jest mniejszy teraz ze względu na Webflow, bo to jest zarąbiste narzędzie dla designerów, no nie? I bardzo duża część tej pracy, którą myśmy robili, przeszła na stronę Webflow z racji po prostu, na koszty szybsze, fajne animacje, dużą część tej pracy są sobie w stanie sami zrobić, więc jest to takie narzędzie. Okej, chyba się zaczęły już te czasy, nie? Gdzie to graficy będą wyklikiwać strony? Myślę, że tak, no. Myślę, że tak. I powiem ci, że uważam, że to jest bardzo bardzo fajny ruch, bo myślę, że bez tego nie wyskilowalibyśmy się tak bardzo w tym, co teraz robimy. Myślę, że byśmy walczyli o te tematy, takie a tutaj nie było wyjścia. A tutaj one trochę same zaczęły odpadać, a zaczęły się pojawiać właśnie takie, które wymagają takiego, turbo skilla deweloperskiego. Jaka dzisiaj stawka za godzinę jesteście w stanie wykręcić? Wiesz co, mamy jakąś tam ustaloną, ale chyba nie chciałbym gadać tak. Dobra. Jakich mierników używasz dziś wewnątrz firmy, żeby odczytywać, nie wiem, jej kondycje, zmiany?
Co mierzycie? Mierzymy ilość leadów i takie, wiesz, podstawowe metryki salesowe, konwersja, długość cyklu sprzedaży. Jeśli chodzi o delivery, to mierzymy procent godzin, które są billowalne versus procent jakby total zabilowanych godzin. I to jest kondycja delivery. No średnią stawkę mierzymy, więc to mierzymy. Kiedyś robiliśmy NPS-a, teraz robimy CSAT-a z klientami i mierzymy NPS-a, czyli satysfakcję wewnątrz zespołu. I to będą chyba główne mierniki, które mam. Przepraszam, zapomniałem, procent eksportu. To jest mój ukochany miernik. Procent eksportu? Co? No ile mamy przychodu zagranicznego? Jaki procent przychodu? 100%? Tak, to jest zagranica. Okej, dobra. A i z jakich zrezygnowałeś mierników, które mierzyliście wcześniej? Były takie? Wiesz co, miałem jakieś podejścia do mierników typu przychód na deva i z tego zrezygnowałem. Okej, ciekawe. Myślę, ale chyba nie. A dlaczego zrezygnowaliście z tego miernika? Wiesz co, nie widziałem w nim wartości, o tyle, że jeszcze procent obłożenia mierzymy. A propos, wracam do tego. Wiesz co, bo nie zawsze to jest kwestia deva, no nie? Nie jest to w 100% obiektywne. Jakby przychód na deva sugeruje, że ten, który generuje najmniejszy przychód, jest najmniej sprawny, a może on jest najbardziej zaangażowany w sprzątanie na przykład, rzeczy, które się gdzieś tam wysypały i po prostu ma godziny, które nie są billowane, nie? Albo jest najbardziej zaangażowany, nie wiem, w jakieś szkolenia albo w jakieś tematy, onboardingowe. No jakby dużo tam jest wskaźników, więc dużo jest tam zmiennych, które mogą być, więc zdecydowałem, że nie będę tego mierzył. Spoko. Masz jakieś takie dashboardy, które pokazują właśnie z różnych źródeł te dane? Tak, no mam Master Excela i to jest takie moje główne narzędzie, jeśli chodzi o kondycję finansową firmy i tam są te wskaźniki, o których mówiliśmy. No dostaję, co poniedziałek na przykład raporty windykacyjne, raporty cashflowowe, więc to są takie rzeczy, gdzie po prostu widzę, ile jest kasy u klientów i jaka jest nasza kondycja finansowa, czy się muszę martwić, czy ten cashflow jest w miarę zabezpieczony. No plus obłożenie jest dla mnie ważnym czynnikiem, nie? Czyli na ile do przodu jakby mamy projekty, jak bardzo, jak wygląda lejek, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, na ile obecnie jesteśmy gdzieś tam zaalokowani do przodu. No tak, i tu nasz horyzont jest bardzo krótki, nie? To znaczy ja nie wiem, co będzie za 2 miesiące i to jest specyfika tego biznesu, do której się już musiałem przyzwyczaić, bo na początku mnie to bardzo wyczerpywało, że nie jesteś w stanie, z racji na to, jak krótkie mamy projekty, a szczególnie teraz może mniej, bo raz, że mamy trochę dłuższe projekty, a dwa, że właśnie jesteśmy, bardziej pracujemy w sposób stały z klientami, ale jakbyśmy się tak cofnęli, nie wiem, jeszcze 2 lata temu, to naprawdę mieliśmy taki moment, że na 3-4 tygodnie do przodu ja wiedziałem mniej więcej, co będzie, a dalej nie. Okej, no to wierzę, że to może rozwalać psychicznie totalnie. No, trzeba to, ja to po prostu musiałem, przyjąć, że tak jest i tyle, nie? Ale centralnie nie wiedzieliśmy tego i jak się zastanawiałem 20... Właśnie, to praktycznie z miesiąca na miesiąc musiałeś wiedzieć, w sensie... Musiałem ufać, że będzie dobrze. Zaufaj procesowi. No i było, no. Okej. Odpukać. Dobre. Nie, ale krótki mamy ten cykl, nie? Więc jak widzę na przykład, jak prognozowanie wygląda Viteo, no to on ma szerszy horyzont, nie? I jest jakby więcej czasu. A myślisz, że jakoś da się właśnie to zmienić? Żeby to wydłużyć? Kurde, w waszym przypadku? Wiesz co, trochę już to zmieniliśmy, no bo zmieniliśmy to, wielkością projektów. I stałością współpracy, nie? Im większe, tym dłużej trwają. Więc jakby oddech jest dłuższy, no nie?
No ale wpływa też na to długość cyklu sprzedaży, nie? Możesz go spróbować skracać, który u nas i tak jest w miarę krótki, bo ma w okolicach tam 40 paru dni, to nie jest najgorzej, nie? No, to nieźle. No. To jest całkiem spoko, więc te tematy do nas szybko wpadają i szybko się decydują albo w jedną, albo w drugą stronę, więc to też powoduje, że możemy, wiesz, na tej podstawie jakoś reagować i No ale jesteś w stanie decydować. już po takim czasie, okej, bo to jest horyzont, mówisz, krótki, ale z drugiej strony macie też sprzedaż, którą macie całkiem nieźle opomiarowaną, czyli jesteś w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że wpadnie projektów za tyle i tyle, z niemalże prawie pewnym prawdopodobieństwem, no może nie, ale Z z dużym. jakimś sensownym prawdopodobieństwem, tak. Tak, no. Okej. Więc to powoduje, że wiesz, jestem w stanie spać, Że no nie? Bo śpisz spokojnie. przy tej ilości to też wiesz, to się też Właśnie. inaczej odbiera, jak masz mniejszą firmę Mhm. i tych kosztów masz, wiesz, mniej. A jak masz, no tak jak my teraz jesteśmy, wiesz, to też miałem takie, pytałeś o milestone, no to też były No. takie, wiesz, że najpierw mieliśmy 5 tych kosztów miesięcznie, potem 100, potem, wiesz, to tak rosło i z każdym z tych etapów jakby to obciążenie jest większe, no nie? Więc jakby Większe i taka- mniejsze, bo też mental się przyzwyczaja, tak jak mówisz, nie? No, myślę, że to trzeba puścić po prostu mentalnie i się przestać z tym utożsamiać, nie? Mhm. Bo to jest, wiesz, trochę o tym gadaliśmy, że te kwoty, one z punktu widzenia biznesu może nie są duże, bo biznes jest mały, no nie? Więc jak się tam porównujesz do firmy, która ma, nie wiem, 20 milionów przychodu i z tego 19 milionów kosztu, no to wiesz, się inaczej zarządza taką firmą i Tak. inaczej siebie poziomujesz, jak ty masz, wiesz, 500 000 przychodu Mhm. i wiesz, i adekwatne do tego koszty, no nie? Mhm. A versus twój budżet prywatny jako, wiesz, osoby prywatnej, gdzie masz tą wypłatę, która ci przychodzi na konto i tam zarządzasz kwotami o rząd wielkości mniejszymi, nie? Mhm. Co zrobiłbyś szybciej, jakbyś się cofnął w czasie, patrząc na twoją agencję? Które decyzje szybciej byś podjął, a które wolniej, a które w ogóle inaczej? Szybciej bym delegował. Szybciej bym zaczął budować sprzedaż niezależną od siebie. Mhm. Szybciej bym zaczął budować delivery niezależne od siebie. Dużo szybciej to wszystko bym zaczął robić. Mhm. Czyli dużo szybciej zacząłbyś procesować ją tak, żeby była niezależna Tak. od ciebie. Tak. Mhm. Mhm. Zdecydowanie. A co zrobiłbyś zupełnie inaczej? Są w ogóle takie rzeczy? Ja wiem, że to się wstecznie ciężko mówi, bo kurczę, każde doświadczenie jest potrzebne, ale Wiesz co, nie wiem, no bo z drugiej strony zrobiłem tak, jak zrobiłem, więc nie wiem, jak to by było, jakbym Właśnie. zrobił inaczej, nie? Ale myślę, że bym się szybciej też specjalizował na pewno i szybciej zacząłbym. Wiesz co, dużą zmianą było to, co jakby jak podszedłem do tematu w zeszłym roku, czyli takie wyjście z perspektywy klienta, pogadanie z tymi klientami, wiesz, zrobiłem tam, nie wiem, chyba z 20 spotkań z klientami i z potencjalnymi klientami. I z klientami, którzy nas chcieli wybrać, a nie wybrali, nie? Totalnie kluczowe, nie? I to jest zajebiste. To całkowicie zmienia perspektywę, a nie robiłem tego wcześniej. No bo jak idzie dobrze, a wskoczyliśmy do pociągu, wiesz, rozpędzonego już, no nie? No to nie widzisz tych problemów, bo ich nie ma, no bo wiesz... To samo powiedział Przemek tu na podcaście. No. Dokładnie to samo, że to dopiero zmienia perspektywę. No i dlatego to jest bardzo uczący moment, nie? Wiesz, jak jesteś w sytuacji, w której lukę po jednym kliencie zapełnia inny klient, to ci się wydaje, że jesteś po prostu zajebistym przedsiębiorcą, zbudowałeś zajebistą firmę, wiesz, wrzuciłeś kasę w rosnący biznes, nie? Jesteś na giełdzie, wszystko rośnie, ty sobie wybrałeś inwestycję, ona urosła i ty jesteś zarąbistym inwestorem, nie? To jest, wiesz, jakby to są na tym rynku, który ma akurat prosperity, to tak wygląda każda firma. Dokładnie. Nie? Kupiłbyś indeks, też by urósł, nie? Tak. Ale ci się wydaje, że jesteś już wytrawnym graczem giełdowym, nie? I tu jest to samo. I przychodzi korekta i wiesz, nagle się okazuje, gdzie popełniłeś błędy, nie? I dla nas ten błąd był jeden, że nie mieliśmy właśnie kluczowej propozycji wartości. Nie wiedzieliśmy, to jest proste pytanie, co robicie i wiesz, i dla kogo, i dlaczego z wami trzeba gadać, a nie z kimś innym, nie? I jak to wiesz, to jesteś stary ahead, po prostu cała reszta, nie? Tak.
A jest sporo software house'ów, które tego nie wiedzą na przykład, nie? No i ja uważam, I super rosłych, nie? I super rosły, tak. No. I ja uważam, że właśnie ta specjalizacja technologiczna będzie, wiesz, traciła na wartości z czasem teraz, nie? Już traci. Trzeba szukać kolejnych przewag. No. No i ta gra się toczy. Jakbyś miał powtórzyć od nowa i wiedziałbyś, jaki to effort za sobą niesie, też byś otworzył ten biznes? Tak. Tak? Tak. To jest to, o czym gadaliśmy, nie? Że jakby ja mentalnie jestem gotowy na 10 lat, czy tam ileś. I nawet się, wiesz, nie zastanawiam w tą stronę, tylko po prostu ostatnio się nawet ze mnie śmiali, bo przyszedłem w poniedziałek do pracy i byłem zajebiście zadowolony, że przychodzę do pracy, nie? Jesteś nienormalny, nie? Ja mówię, nie, właśnie, kurde, jest okej, jakby. Ja chcę robić to, co robię, z ludźmi, z którymi to robię, zajebiście mi to pasuje i wiesz, i zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Czego się nauczyłeś o ludziach? Że są rzeczy, których się można nauczyć i są rzeczy, których się nie nauczy. Jak ktoś tego nie ma, to się nie nauczy. I to w stosunku do siebie tak samo, nie? Że są takie cechy osobowościowe, które trudno jest zmienić i jakby wiesz, jest takie powiedzenie, ono co prawda się tyczy chyba związków takich relacji damsko-męskich, ale że jakby taka nadzieja na to, że ktoś się zmieni i próba jakby zmiany go jest bezsensowna, no bo jakby każdy sam po sobie widzi, jak trudno samemu sobie się jest zmienić, nie? Wprowadzić jakąś zmianę do własnego życia, więc skąd taki pomysł, że dasz radę kogoś zmienić, nie? I w biznesie to też ma rację, nie? Czyli wiesz, jeżeli ktoś jest zarąbiście energiczny i mu się chce, to on to ma, ale jeżeli ktoś tego nie ma, to nie wtoczysz tego, wiesz, komuś do głowy. Okej, czyli tych rzeczy szukasz, a skille to są... Skille są nauczalne, a takie kompetencje, wiesz, miękkie, osobowościowe, charakterologiczne, nie. To po prostu jest tak, jak jest i trzeba na to, jakby ja zwracam na to uwagę. Nie? Jakbyś miał ocenić gęstość talentu w swojej firmie, czy u ciebie są sami A-playerzy? Ja wiem, że możliwe, że będą oglądać to twoi ludzie, ale spróbujmy być obiektywni. W mojej firmie są ludzie, z którymi ja chcę dalej działać. Bo jak znowu wrócę do tych doświadczeń, chociaż to może jest trochę nudne, ale jak było, wiesz, słabo i patrzyłem na ten zespół, kogo tam, czy jakby, jeżeli będzie bardzo źle, to wiesz, czy jest ktoś, kogo ja bym mógł zwolnić, to naprawdę mi było, nie widziałem takiej osoby. Jakby widzę, że każdy ma swoją rolę i że tam są naprawdę fajne osoby i jakby chcę cisnąć to dalej z nimi i dokładać. Okej, nie, zajebista odpowiedź, bo to też... Nie każdy też musi być A-playerem, nie? Jakby nie ma... Tak, no, nawet jest, oczywiście. zdaje się, w Scaling Upie jest jakaś tam procent gęstości A-playerów podany, nie? Czy coś takiego. Wiesz, no, nie każdy musi taki być, nie? Ale są cechy, które takie właśnie osobowościowe, które trzeba mieć, nie? No i ci ludzie, których mamy, to są naprawdę osoby, za których, wiesz, ja jestem w stanie za nimi pójść, jak trzeba pomóc. No bardzo podobne pytanie zadawał Reed Hastings z Netflixa. Czy osoba, o której myślę, gdyby przyszła, rzuciła papierami, czy bym o nią walczył? Nie? I to jest trochę podobny schemat myślenia. No. Bardzo mi się to spodobało. Tak. Fajnie. Jakie umiejętności, którą da się przetransferować na drugą osobę, nauczyłeś się podczas swojej dotychczasowej ścieżki? Jakie umiejętności, którą da się przetransferować na drugą osobę? Tak. Kurde, no chyba dużo jest takich rzeczy, powiem ci. W sensie, wiesz, Ale chodzi mi o kluczowe, nie? Jakbyś miał, wiesz, wymienić kilka kluczowych. Powiem ci, do czego dążę, nie? Żebyś mniej więcej... Byłoby mi łatwiej. Dobra. Dążę do tego, że szukam takich umiejętności, które chciałbym
sobie zabrać i przetransferować albo się ich nauczyć, które ty uważasz za kluczowe na tej swojej ścieżce, których się nauczyłeś, nie? Okej. To nie wiem, czy się nauczyłem. Mogę ci powiedzieć te, które są dla mnie ważne, a których się uczę. Na pewno takie jasne komunikowanie siebie i swojej wizji i swoich marzeń. To jest ważne, nie? No bo jakby masz jakieś marzenie na tą firmę i na siebie i na co za tym idzie na zespół. I warto jest się przyłożyć do tego i jakby nauczyć się takiej odwagi, bo to trochę wymaga odwagi, żeby to, wiesz, wprost powiedzieć, nie? Że coś takiego chcemy zrobić, ja bym chciał coś takiego zrobić i to jest ważne, bo to, że ty masz plany i wiesz, marzenia i to wszystko w swojej głowie schowane, to nie znaczy, że ludzie dookoła ciebie wiedzą, co chcesz zbudować i to jest mega ważne. I to jest coś, czego się uczę, czyli taka szeroko bym to powiedział postawa liderska, czy umiejętności liderskie, to jest na pewno coś, z czym ja osobiście cały czas mam jakąś tam trudność. W sensie, wiesz, nie jestem taki wylewny, raczej jestem takim trochę introwertykiem. No widzę właśnie. Ale wiesz, 1 na 1, nie? Tak. Coś innego. Ja wiem o co ja wiem, że tu na planie jest 16 osób dookoła i produkcja, ale nie czuć tego w rozmowie, no nie? Bilety można kupić, odezwijcie jest publiczność, się, ale zmutowana. Ale wiesz, jakby więc tego się uczę, nie? Albo wiesz, wyjście przed zespół i powiedzenie czegoś, że słuchajcie, jest słabo i na przykład nie będzie podwyżek, nie? Wiem, że powiedziałem, że będą, ale jednak nie będzie, nie? To wiesz, to są trudne tematy. Tak. I to jest coś, czego się na pewno uczę a jest jednocześnie zarąbiście ważne. Więc to jest jedna taka umiejętność, o której bym powiedział. Druga super ważna umiejętność to jest budowanie takiej świadomości siebie i wiesz, żeby nie wpadać w takie schematy, które gdzieś tam są z zewnątrz wtłoczone, nie? Czyli na przykład moim celem jest przychód, nie? Musi być, bo biznes musi tam rosnąć 100% rok do roku albo coś takiego, nie? Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest nabycie świadomości własnej na temat tego, co ty chcesz robić i jak to zrobić, żeby to było przez długi okres czasu, wiesz, wykonywalne, tak żebyś się nie zajechał, bo wszystkie trwałe rzeczy, wiesz, się buduje latami, nie? Nie zrobisz niczego. A może to jest przekonanie w sumie, ale takie mam, że nie zrobisz, wiesz, fajnej, dużej, trwałej firmy w 2 lata, nie? Ja mam to samo. Zresztą nie dalej jak dzisiaj rozmawiałem właśnie ze znajomym, że ja wierzę w to, że duże, dobre rzeczy robi się długo, po prostu i tyle, nie? No słuchaj, jakby się je robiło A byłem kiedyś bardzo niecierpliwy. No to tak, to taka cierpliwość dokładnie, to też jest skill, nie? Więc na pewno umiejętność rozwiązywania konfliktów to jest zarąbiście ważne w biznesie, nie? To jest rzecz, gdzie możesz ugrać mnóstwo. Najwięcej, nie? Najwięcej do ugrania jest tam. Jak się coś rozleje już i twoja postawa, wiesz, umiejętność odebrania tego telefonu, nie robienia, wiesz, to z jednej strony proste rzeczy, nie unikania tych konfrontacji, powstrzymywanie swoich emocji, dążenie do rozwiązania, tak żeby ono było okej dla ciebie, ale żeby też ta druga strona, która się czuje jakoś nie okej, żeby, wiesz, też o swoje interesy mogła zadbać i jakoś je ochronić, to też jest zarąbiście ważne, nie? I to, jak wychodzisz z konfliktów, z fuck-upów, to jest zarąbiście duża umiejętność. Moim zdaniem to jest, wiesz, super skill w biznesie, nie? Fajne. I trzecia rzecz to trochę to powiedzieliśmy o tej cierpliwości, ale to jest takie, wiesz, ja bym to nazwał takie, że po prostu codziennie musisz się pokazać, nie? Że po prostu są rzeczy do zrobienia i trzeba je codziennie wziąć na klatę i zrobić i tyle. I nie oczekiwać właśnie efektu za tydzień, tylko fajnie. Z drugiej strony ja na to patrzę tak, wiesz, sam sobie wybrałem to, co robię, nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mnie na siłę nie trzyma. Spółka jest na tyle duża, że w zasadzie to już nawet nasz udziałowiec może wziąć i zwolnić prezesa, po prostu zatrudnić kogoś innego, więc to jest totalnie mój wybór, że ja tam jestem. Więc skoro, wiesz, chcę to robić, no to trzeba to robić z uśmiechem i wiesz, spoko. I cierpliwie zaczekać, nie? Czujesz, że jest taka jedna umiejętność, którą mógłbyś wymienić, której brak sprawiłby, że nie doszedłbyś
do obecnego etapu? Albo bylibyście, nie wiem, mniejsi, mniej sprawni, gorsi? Wiesz co, na pewno byśmy nie doszli do tego etapu, do którego doszliśmy, gdybym ja się poddał, nie? Albo po prostu, wiesz, jakoś odpuścił. To jest takie znowu na pograniczu czegoś, co jest oczywiste, ale ważne. jednocześnie po prostu zajebiście prawdziwe, nie? Że dopóki, wiesz, jesteś w grze, to jesteś w grze, no i idziesz albo wolniej, albo szybciej, nie ma co się, wiesz, oglądać na innych, no po prostu dla mnie ogromną rolę takich, wiesz, dużo różnych metafor ja czerpię ze sportu i w ogóle, jak pytałeś, czy zwracam też na to uwagę, to kiedyś bardzo patrzyłem, czy ktoś ma jakąś sportową karierę za sobą, bo to dużo mówi o ludziach, nie? bardzo dużo mówi, nie? Bardzo dużo mówi i bardzo dużo jest dobrych metafor. Właśnie, wiesz, jako sportowiec twoim jedynym zadaniem na dziś jest zrobić to, co masz w planie na dziś, a jutro to, co masz w planie na jutro i po prostu, wiesz, zorganizować życie tak, żebyś mógł codziennie robić to przez najbliższe 15 lat i jednocześnie biorąc pod uwagę to, że być może nigdy nie będziesz zarąbistym sportowcem. Może będziesz bardzo dobry, bo po 15 latach robienia czegoś możesz być bardzo dobry, ale może nigdy nie będziesz najlepszy, może nigdy nie będziesz nawet bardzo dobry, może będziesz, wiesz, zawsze 9 na przykład, nie? 9 to jest zajebiste miejsce. To jest, no. I wiesz, i tyle, nie? Jak to lubisz, to spoko, to jesteś z tym okej, no trudno, nie? A jak robisz coś tylko po to, bo sobie postawiłeś cel i chcesz go osiągnąć, no to co się stanie z swoim życiem i swoimi 10 latami, jak go nigdy nie osiągniesz, nie? Czuję. Ostatnią fajną rzecz gdzieś tam po 1000 razie powtórzonym w końcu gdzieś mi siadła od Simona Sinka, gdzieś na jakimś szorcie chyba widziałem, czy coś w tym stylu, że mówił, że jeżeli coś da się osiągnąć, to nie jest to twoją misją, tylko celem. Więc misję trzeba dobierać tak, żeby to była taka, jak on to mówi, infinite game, nie? Czyli coś, co jeżeli zdefiniujesz, po prostu da się wygrać, no to znaczy, że to nie jest to. Ta misja powinna być tak ułożona, żebyś nigdy nie mógł tam dojść. Czyli żebyś się stawał, nie? Na przykład. To jest ciekawe, no. Tak, idąc przykładem już, no to misją raczej według niego nie powinno być tak jak ty mówisz w sumie i to mi przypomina, że osiągniemy 10 milionów przychodu, tylko misją bardziej adekwatne byłoby, gdyby było, będziemy najlepsi w dostarczaniu technologii WordPressowej na świecie. Nie? No bo do tego nie da się dojść, w sensie i już, żeby to był konstans, nie? To taka myśl. Brak czego sprawiłby, że doszedłbyś do miejsca, w którym jesteś szybciej? No, samoograniczających przekonań, nie? I takiego, wiesz, no, wracamy znowu do tematu, wiesz, mindsetu, nie? I takiego szklanego sufitu. Spoko. Zdobycie jakie umiejętności zajęło ci najwięcej czasu do tej pory? No to chyba bym powiedział o tym liderskim podejściu, bo cały czas się tego uczę i dużo mnie to kosztuje i na pewno tego jeszcze nie mam w takiej formie, w jakiej chciałbym mieć. Ale uważasz, że warto kuć ten skill? Uważam, że jest niezbędny. Dobra, a co teraz dogłębnie rozumiesz i jest dla ciebie oczywiste, a przez długi czas myślałeś, że nie wiem, jest odwrotnie, inaczej? No to też wrócimy znowu, bo to jest coś, co tak jak mówisz, że tobie siadł Simon Sinek ostatnio, tak mi ostatnio siadło to, że właśnie jakby wszystko to, co wiesz, jest w moim życiu i za co ja jestem odpowiedzialny, to jest trochę efekt moich własnych myśli i przekonań, nie? I to jest coś, co jak kiedyś ktoś mi o tym opowiadał, to
ja miałem takie, że kurde, wiesz, jest nawiedzony. No tak, bo to jest na granicy skamu. To jest takie, wiesz, że nie wiadomo takie, co, nie? A teraz po prostu widzę ewidentnie i mam jakby jakieś dowody też ze swojego życia, że po prostu to jest to takie, wiesz, rozszerzanie własnej przestrzeni myślowej tego, jak swobodnie jesteś w stanie pomyśleć o jakimś problemie i jakby jak nawet nie wiem, widzisz, jak to dokładnie opowiedzieć, nie? Ale to jest trochę tak, że jak FUS miał 1 000 000 przychodu, bo to jakby liczbowe wartości do opowiedzenia, wiesz, są najprostsze. Tak. To mi się totalnie nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak zbudować firmę, która ma 10 milionów, nie? Teraz mam firmę, która ma 6 milionów przychodu i swobodnie sobie wyobrażam to, jak ona będzie wyglądała i działała, jak będzie miała 10 milionów przychodu, a jak powiedziałeś o 50 milionach jako przykład, to totalny kosmos to jest dla mnie, nie? Okay. Więc to jest to rozszerzenie myślenia, aczkolwiek pokazałem to w kontekście liczb, co nie do końca jakby wiesz, jest zgodne z tym, jak ja o tym myślę, ale dla ilustracji wydaje mi się, że tak to jest spoko, natomiast to o to chodzi, nie? Że jak masz szerszy horyzont myślowy, no to jesteś w stanie wiesz, dostrzegać więcej i jakby lepiej działać. I ja kiedyś totalnie nie byłem świadomy, że to tak działa, nie? Że... Myślisz, że to jest tak, że w pewnym momencie, patrząc, wiesz, przeskalowując, robiąc kolejne kroki, to na przykład w momencie, w którym wiesz już jak nie wiem, przeskakujesz z firmy 10 milionów przychodu na 50 milionów przychodu, czy twoim zdaniem dalej wtedy możesz efektywnie doradzać komuś, jak urosnąć od 100 000 do 1 000 000, czy już zapominasz o tym, jak to było? Wiesz co, myślałem o tym nawet ostatnio. Ja też. I powiem ci, że na pewno na przykład z mojej perspektywy słuchanie podcastów z osobami, które mają typu, wiesz, Jeff Bezos, to jego rady, gdybym ja go mógł zapytać o radę, no to totalnie nie ma sensu, nie? Jakby wiesz, to jest, myślę, że on jest na takim poziomie właśnie szerokości myślenia, że nie umiałbyś tego zastosować. Nie, no to totalnie nie ma, wiesz, to jest inna galaktyka, nie? Natomiast słuchanie go to jest fajna wartość, bo ona właśnie trochę ci poszerza ten horyzont, no nie? Ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, operacyjne rady, to mnie się wydaje, że lepiej jest szukać kogoś, kto jest, wiesz, 3 razy, 4 razy przed tobą, nie? Coś takiego. Tu znowu wracamy do metryk przychodu, ale nie tylko, no bo wiesz, inaczej robisz przychód, jak masz, nie wiem, hurtownię budowlaną, nie? To pewnie 30 milionów przychodu robisz 5 osobami, no nie? Oczywiście. Tylko musisz mieć tam kawałek placu odpowiednio duży. A inaczej jak masz firmę, która robi usługi B2B jeszcze w takiej, a nie innej branży, no to warto też adekwatnie do tego, wydaje mi się, szukać, ale sądzę, że są takie, wiesz, jakby limity, po których te poziomy już się tak bardzo różnią, że jeden dla drugiego się staje abstrakcją. W sensie dla mnie problemy kogoś, kto ma 50 milionów przodu, są abstrakcyjne i nie zrozumiem rady, a dla tego kogoś moje problemy są abstrakcyjnie małe i może mi źle poradzić po prostu, nie? Tak. No. To Paweł tutaj mówił, Sieczkiewicz, o tym, że on w ogóle jakoś niechętnie daje rady przedsiębiorcom w momencie, w którym nie powie o całym kontekście, bo mówi, że kurde, jak nie zrozumiesz całego kontekstu tej rady, to możesz komuś wyrządzić dużą krzywdę. Tak. Michał, z czym ty się dzisiaj zmagasz? Co czujesz, że jakbyś rozgryzł, dowiedział się, jak to robić dobrze, to sądzisz, że dałoby ci aktualnie taką dużą dźwignię? Z czym się zmagasz? Co ci spędza sen z powiek? Jaki problem dzisiaj czujesz, że jest taki kluczowy, który jakbyś rozwiązał, to byś skoczył? Wiesz co, chyba najbardziej ja się fokusuję, jeśli chodzi tak o moje myślenie, to na sprzedaży. Myślę, że trochę nawet zaniedbuję inne obszary, ale mam takie przekonanie na ten moment, że to jest najistotniejsze dla nas. To, co na ten moment możemy zrobić, to z tym skillem, który już mamy i z tymi case'ami, z tym portfolio, z tym doświadczeniem, które już mamy,
to ja się zastanawiam, jak je najlepiej wykorzystać do tego, żeby pozyskać fajnych klientów dla nas. Mhm. Okej, czyli jakby ktoś do ciebie przyszedł i powiedział, zrobiliśmy to 10 razy w podobnej firmie usługowej jak wasza, wiemy jak to się robi, mamy mniej więcej instrukcji obsługi, to byłbyś w stanie za to zapłacić kupę kasy. Tak, nawet byłem na takim callu 2 dni temu. Okej. I jestem ciekaw, co z tego będzie. No. Okej. Jestem ciekaw, co z tego będzie. To ja tym bardziej, ale nie powiesz z kim. Nie, może następnym razem. Powiem ci, czy zadziałało, dobra? O, zajebiście. Zajebiście. Czy uważasz, że biznes to gra? Tak postrzegasz biznes? Czy przyrównałbyś go do czegoś innego? Wiesz co? Nie, ja nie traktuję chyba biznesu jak gry. Okej. W sensie trochę za bardzo jestem chyba związany, żeby traktować to jak grę, nie? Z grą jak przegrasz albo zrobisz jakiś, wiesz, niedobry ruch, to się nic nie dzieje, no nie? A w biznesie to może mieć konsekwencje, nawet nie tyle dla mnie, co dla, wiesz, osób, z którymi pracuję, więc raczej tak nie postrzegam. A nie jestem też tak jakoś, wiesz, turbo usztywniony, że tam nie śpię po nocach, to też z drugiej strony nie. Ja raczej postrzegam chyba, wiesz, czy nawet nie chyba. Ja po prostu, ja się chcę rozwijać. To jest dla mnie taki, wiesz, poligon rozwojowy, że spoko, muszę się nauczyć czegoś nowego, wiesz, właśnie muszę jakąś swoją barierę przekroczyć. Teraz ją przekraczam na przykład, nie? To jest bardzo dobry przykład, wiesz, to mega się stresowałem tą wizytą u ciebie i w ogóle tym pierwszym interwiusem, to wiesz, to było coś dla mnie nowego i to jest jakieś przekroczenie moich własnych takich, wiesz, takiej mitycznej strefy komfortu, no nie? Więc właśnie robię coś rozwojowego i to jest dla mnie mega spoko. Okej, czyli używasz biznesu jako dźwigni do rozwoju siebie, tak? No tak, jakby bawię się tym, to mi daje satysfakcję, nie? Jakby jak nawet ostatnio stary z czatem rozkminiłem, co to jest satysfakcja, nie? Że on... Dawaj. Claude mi wypluł, że satysfakcja, jakby po jakiejś tam dłuższej rozmowie, już pominijmy na jaki temat. Natomiast wniosek, z którym wyszedłem po 15-minutowej sesji z Claude'em, to jest po prostu prawie, że odpowiedź na pytanie, jak żyć, nie? Okay. On mi odbił, że satysfakcję czujemy wtedy, kiedy wykonujemy realne kroki w stronę celów, które sobie sami ustaliliśmy. I ja miałem taki, wiesz, siadło mi, ja miałem takie, ja pierdolę, czyli frustrację czujemy wtedy, kiedy nie wykonujemy kroków w stronę, w którą nawet w sposób nieuświadomiony chcielibyśmy iść. Więc masz dwa edge case'y na całe życie, nie? Jakby chcesz czuć satysfakcję, no każdy chce czuć jakąś satysfakcję, tak sobie myślę, że ja chcę, nie? I ja ją czuję wtedy, kiedy robię jakieś kroki w stronę, którą sobie sam obrałem i jakby nikt mnie do tego nie zmusił. A czuję frustrację wtedy, kiedy albo nie robię żadnych kroków, albo robię kroki w przeciwną stronę, no nie? No bo jak chcesz być super fit, a akurat jesz chipsy i pijesz piwko, no to ma prawo to budować swoją frustrację, bo masz, wiesz, rozdźwięk pomiędzy jakimś swoim wyobrażeniem na swój temat i tego, jak chcesz żyć, wyglądać i tak dalej, versus to, co aktualnie robisz, nie? Dobra. W ogóle turbo ciekawy temat. Kupiłem książkę Flow, leży, ale nawet jeszcze nie zacząłem czytać, tylko wprowadzenie przeczytałem. I domyślam się, że właśnie tam jest mniej więcej są takie przemyślenia, tylko teraz pytanie dalej. Do czego my dążymy? Czy właśnie do satysfakcji i do szczęścia? Czy to jest droga donikąd? Nie? Bo mniej więcej ci rozjaśnię. Ja ostatnio stwierdziłem, że może wcale w sensie wszyscy uważają domyślnie, że powinni dążyć do szczęścia, a może wcale nie. To ja zupełnie, ale zarzuciłeś temat. To... Dlaczego uważamy domyślnie, że to jest dobry kierunek? Tak nie uważam. Okay.
To znaczy... Jak nie uważasz? No, że do szczęścia można dążyć. No... Ale w ogóle po co nam to szczęście, nie? Znaczy wiesz co, ja jestem szczęśliwy tu i teraz, nie? A nie dobra, mam biznesu 20 milionów, tak jakbym chciał. Rozumiem, nie mam, wiesz, jakichś tam wyników w sporcie, tak jakbym chciał. Ale właśnie, nawet jak popatrzysz przez pryzmat dopaminy, nie? To ona się, w momencie, kiedy ty osiągasz cel, to co się dzieje z dopaminą? No, masz drop po się prostu. wytwarzać. Ona wiesz, ona leci w dół, nie? I nawet Huberman mówi o tym w którymś tam swoim podcaście, że jak osiągniesz jakiś duży, wiesz, cel, który sobie założyłeś, to powinieneś sobie odpuścić na parę dni, po prostu odpocząć i dać tej dopaminie wrócić do swojego jakiegoś tam baseline'u, bo po prostu będziesz miał deprechę, nie? Dopamina się buduje, kiedy ty dążysz. Dopamina to jest, wiesz, ona się buduje wtedy, kiedy ty idziesz w tą stronę, a nie wtedy, kiedy coś osiągasz, nie? Tak, tylko dalej mówimy o tym, że dążymy do szczęścia domyślnie. Tylko moje pytanie jest takie, czy powinniśmy tam dążyć? Dlaczego zakładamy domyślnie, że dążenie w stronę szczęścia jest okej? Nie wiem, pytam. No a dlaczego musisz dążyć do szczęścia? Dlaczego teraz nie możesz być szczęśliwy? Nie, mogę, nie? tylko po co? Tylko dlaczego uważamy, że bycie szczęśliwym to jest nasz cel? No grubo pojechałeś. Nie wiem, nie odpowiem panu. Okej. Nie odpowiem panu. Ale wydaje mi się, że... Bo to jest tak głęboko zakorzenione, że nie zadajemy sobie w ogóle tego pytania. Tak. Aczkolwiek, wiesz co, szczęście jest też swoją drogą bardzo ulotnym konceptem, no nie? Trudnym do zdefiniowania. Totalnie. Satysfakcja, bo wyszliśmy od satysfakcji, jest dużo bardziej intuicyjna. W sensie wiesz, kiedy czujesz satysfakcję, a nie wiesz, kiedy czujesz szczęście, nie? Możesz czuć radość, ale czy ty jesteś szczęśliwy teraz, nie? No musisz się zastanowić i jakoś sobie to zracjonalizować. Tak, jestem, bo, nie? A satysfakcję nie musisz racjonalizować. Jakby czujesz satysfakcję albo nie czujesz, nie? Znaczy, szczęścia bardziej też taka nie czuję, że trzeba racjonalizować. W sensie, nie wiem, czy da się zracjonalizować szczęście z drugiej strony. No właśnie to, co ja próbuję powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest na tyle niesprecyzowany koncept, że szukamy argumentów na poparcie tego, dlaczego jesteśmy szczęśliwi, no nie? Że jeżeli miałbyś teraz sam siebie zapytać, czy jestem szczęśliwy, to byś odpowiedział, tak jestem, bo, nie? I jakieś obrazy by ci się pojawiły, dlaczego jesteś szczęśliwy, dobra, dzieciaki, zdrowie, kasa, wszystko jest git, okej, jestem szczęśliwy, nie? A jak mówimy na koniec dnia o satysfakcji, to wydaje mi się, że ona jest taka zero-jedynkowa, że albo ona jest, albo jej nie ma, że to jest takie, wiesz, że o ile szczęście jest takim ulotnym czymś, o tyle satysfakcja jest trochę bardziej tak, ja bym ją określił jako coś, co jest tak bardziej wdrukowane w taką podstawową jakąś potrzebę, nie? Wiem. I podstawowe odczucie, coś w tym stylu. Wiem. Dlatego właśnie dążę do tego pytania, że może szczęście nie jest nam wcale potrzebne. Ale zostawiam to. A może my wybieramy, żeby się czuć szczęśliwi? Dobre. Wierzysz, że da się w biznesie optymalizować tylko pod jedną rzecz? Odsumowując, o co mi chodzi? Czy jest taka rzecz, pod którą ty uważasz, że wy jako firma możecie optymalizować, która sprawi, że odpowiedź na każde inne pytanie związane na przykład ze strategią, czy robić to, czy robić coś innego, sprawi, że ta odpowiedź będzie prostsza? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem. Wiesz, co przychodzi mi do głowy, że można optymalizować podstawkę. I jakby dużo rzeczy zalejesz dobrą stawką w biznesie, nie? W takim szczególnie jak nasz, bo ta dobra stawka, ona w prostej linii się przekłada na zysk, no nie? Bo mamy zysk, który jest, wiesz, wynika ze stawki godzinowej, nie z ilości sprzedaży, nie z ilości lidów, tylko ze stawki godzinowej. Możesz mieć mało lidów na dobrej stawce i masz lepszy zysk niż jak masz dużo lidów na słabej stawce, nie? Więc jeżeli ja bym miał czegoś szukać, to ja szukam lepszych projektów, no bo one mają generować lepszą stawkę, nie? I będzie lepsza marża, tak? Będzie lepsza marża. Tak. Dobra, okej. Tak. Dobra.
spoko, fajne, podoba mi się. Pragmatyczne i da się z tego wyciągnąć takie, wiesz, nawet ordynarne można powiedzieć, nie? Tak. Natomiast jeżeli, wiesz, za stawką idzie skill, albo jeżeli klient płaci za skilla, no to... Tak, nie, czuję, że da się z tego wynikową całą zrobić domino. No. O to właśnie mi chodziło. Fajne. Okej. To jest, wiesz, trochę odwrotność tego modelu body leasingowego, nie? Gdzie masz sprzedawane kilogramy i porównujesz kilogram versus stawka, nie? A tutaj jest trochę inaczej, bo porównujesz jakby wartość versus stawka. I jakoś to jest mi bliższe. Fajne. Gdybyś miał powiedzieć, w czym wy jako firma będziecie numer 1 na świecie, to co by to było? Jak byś to nazwał? Ja bym to nazwał tak, że my chcemy robić najlepsze strony SaaS-owe na świecie dla zespołów marketingowych z dużą ilością kontentu. Fair enough. Fajnie, że zamknąłeś to w jedno zdanie. Mówiłeś o tym, że jesteś part-time CEO. Czy czujesz, że to podejście sprawia, że prowokujesz trochę otoczenie i dzięki temu ten biznes rozwija się szybciej? Prowokuje do czego? Do tego, żeby nie było nudno? Tak, to zdecydowanie. No. Okay. Zdecydowanie. Jest parę fajnych historii na ten temat. Mamy na przykład jedną taką, gdzie też wygraliśmy bardzo fajny temat SaaS-owy zagraniczny i wygraliśmy go tylko dlatego, że jako jedyni nie powiedzieliśmy, że się nie da. A wiedzieliśmy, że się nie da, nie? Ale stwierdziłem, że po co mamy to mówić na początku, skoro już wszyscy powiedzieli na początku. Chodziło o deadline, nie? Że w terminie się nie wyrobimy, że to jest po prostu nie do zrobienia. I wiesz, zastanawialiśmy się na sprzedaży, co zrobić. I ja mówię, kurde, no jak już wszyscy im powiedzieli, to po co my mamy mówić? To już wiedzą, nie? To nie mówmy jako jedyni i zobaczymy, co się stanie. Będziemy się martwić, jak wpadnie. I wpadło. Wpadło, no. I co się stało? Powiedzieliśmy, że się nie da. Ale zaproponowaliśmy rozwiązanie od razu, nie? Żeby było uczciwie. To wiesz, oczywiście jakby po drodze milion innych kroków, nie? Czyli proces decyzyjny po stronie klienta się przedłużył, więc my już wiedzieliśmy, więc my mogliśmy się też powołać na to, że się nie da, bo u was było 3 dni dłużej niż mówiliście, nie? Więc wiesz, to jakby nie miało finalnie znaczenia, ale... Czuję. Ale trochę taką, wiesz, polską husarią pojechaliśmy, nie? Na cwaniaka i poszło. I przyszliśmy na kola, powiedzieliśmy, wiecie co, nie da się, albo nie, powiedzieliśmy, lepiej tego nie robić, bo wylistowaliśmy konkretne powody, gdzie parę z nich było nowych, o których jakby, wiesz, nie wiedzieli, że klient nie wiedział, że takie czynniki też trzeba wziąć pod uwagę i zaproponowaliśmy podejście, że my proponujemy zrobić to tak i tak i tak. I wtedy zrobimy to, potem zrobimy to, potem zrobimy to. Wy na event będziecie mieli to, czego tak bardzo potrzebujecie, a resztę sobie zrobimy już na spokoju, żeby nie było takiego ciśnienia. I oni tak kiwali głowami i okej, w sumie dobra. Brzmi to logicznie, spoko. Ale powiedzieli nam, że nas wybrali dlatego, że byliśmy jedyną firmą, która nie powiedziała, że się nie da. Zajebiście. Czy czujesz... Ja pytałem o to, ale nie wiem, czy ty mi odpowiedziałeś, bo nie zakodowała mi się odpowiedź, więc zapytam jeszcze raz. Czy czujesz, że może być tak, że przez to, że właśnie jesteś takim wartime CEO, to w momencie, kiedy jest dobrze, to trochę sabotujesz, żeby mieć więcej wyzwań? Pytałeś, nie pamiętam, czy odpowiedziałem, ale pytałeś, potwierdzam. Wiesz co, nie, sabotować nie sabotuję, ale mam jakby dużo większą taką, wiesz, motywację do ciśnięcia, jak jest, tak to zauważyłem przynajmniej w ostatnim czasie, bo to nie jest jakaś obserwacja, wiesz, która ma już 15 lat i się po co kryzys powtarza, natomiast na pewno w ostatnim czasie tak zauważyłem, że było mi, wiesz, miałem mega dużą motywację, jak do takiego ciśnięcia, jak było słabo.
Co też nie znaczy, że teraz nie mam, nie? No też mam, tylko po prostu jest to innego rodzaju trochę motywacja, innego rodzaju praca, nie? Czy jest coś takiego, pod co dziś obstawiasz, że rynek się będzie zmieniał w jakąś konkretną stronę i czujesz, że właśnie na to stawiacie i dzięki temu może zbudujecie sobie jakąś przewagę? Wiesz co, my stawiamy na coś, co ja tak wewnętrznie sam do siebie nawet nazywam, że chcemy robić strony, które są future proof. Nie wiem w sumie nawet, czy to jest poprawne. I to jest taka lekcja, którą wyciągnęliśmy z paru ładnych projektów, które zrobiliśmy, gdzie wiesz, próbowaliśmy ciąć zakręty, czyli to też jest taki milestone, pytałeś o nasze jakieś tam rozwojowe milestony. To też był taki moment, że my chcieliśmy znaleźć sobie narzędzia, tak żeby zoptymalizować czas wytworzenia, no nie? No bo wiadomo, klient chce taniej, a my będziemy robić tanio i dobrze, no nie? I to nie zadziałało, niespodzianka. I korzystaliśmy, wiesz, z narzędzi, które nam miały przyspieszać kodowanie, z różnego rodzaju builderów. Gdzieś tam w końcu wybraliśmy sobie jeden. I to, wiesz, działało do momentu, w którym się nie pojawił Lighthouse, czyli nowy algorytm Google'a. Już nie pamiętam, w którym roku to było, jakiś czas temu. I wszystkie te strony, które w oparciu o ten builder zbudowaliśmy, one po prostu klękły, jeśli chodzi o wyniki w perfo. A my już mieliśmy część klientów, dla których to było ważne. I zaczynaliśmy, wiesz, zaczęła się walka z optymalizacją i wszystkie te strony dojechały do momentu, w którym nie dało się już nic dalej zrobić, nie? I im z każdym kolejnym update'em, z każdym kolejnym kwartałem, rokiem było coraz gorzej, coraz gorzej. I doszliśmy do wniosku, finalnie my razem gdzieś tam, wiesz, gadając w kuluarach z ludźmi z Automatika, że jedyne, co ma na ten moment sens, to po prostu dla tych klientów, bo to nie dla wszystkich klientów ma sens, żeby było, wiesz, jasne, nie? Ale dla klientów, którzy tak bardzo im zależy na jakości tego serwisu, który my wytwarzamy, że najsensowniejsze jest po prostu robienie tego ręcznie w najczystszy możliwy sposób, dlatego, że dzięki temu, jak się coś drobnego zmienia w algorytmie, to my jesteśmy, wiesz, po prostu cherry pick, nie? Wyjąć to, co nie działa i wsadzić to w inny sposób, tak, żeby działało. I to daje jakby taką, wiesz, szansę na to, że z najlepszymi intencjami, jakie mamy teraz, że ta strona będzie, wiesz, wieloletnio zdatna do użytku. Czy tak będzie naprawdę? Nie wiem, no bo wiesz, nie wiadomo, co będzie za 7 lat, to jest kawał czasu, nie? Tak. Zwłaszcza w przeglądarkach. Tak, ale staramy się to robić, wiesz, w taki sposób, więc to jest jedna rzecz, na którą myśmy obstawili i to było dosyć trudna decyzja, bo ona nam natychmiast podniosła wyceny dwukrotnie, a myśmy jeszcze nie mieli klientów na takie wyceny, nie? Więc to, wiesz, był też taki moment wyboisty, ale gdzieś tam się udało to przetrwać. A drugi temat, w którym my jesteśmy bardzo mocni, to jest jakość panelu WordPressa, który my dostarczamy, nie? I dużo energii wkładamy bo WordPress ma teraz taki edytor, który się nazywa Gutenberg, to jest, wiesz, what you see is what you get, zajebiście jest to zrobione, szybkie, elegancko, ale to też jest tylko narzędzie i możesz je zrobić, wiesz, na milion różnych sposobów i tak jak sobie ty zadecydujesz, tak będziesz je miał. I my dosyć dużo energii wkładamy w to, żeby ono było naprawdę dopicowane, tak żeby marketer siada i po prostu robi co chce, jak chce, tak jak mu to odpowiada, może budować landing page, może sobie testować, zmieniać, co mu się podoba, tak żeby, wiesz, w takim biznesie SaaS-owym, żeby nie było sytuacji, w którym marketer chce sobie uruchomić jakiś, wiesz, test AB i on potrzebuje czekać 3 tygodnie teraz, aż my dopiszemy tam jakiś kawałek czegoś i jeszcze to potem wydeployujemy, a jeszcze on musi iść do swoich DevOpsów i żeby to oni wrzucili mu na produkcję i tak dalej, nie? Chcemy, żeby ten proces był jak najszybszy. Oczywiście są rzeczy, które my musimy jednak dopisać. Wszystkie nowe funkcjonalności, które są nieprzewidziane na tym etapie pierwotnym, trzeba dopisać, no ale to są te rzeczy rozwojowe, o których mówimy, nie? Natomiast tu staramy się, żeby to było faktycznie mega dopicowane. Fajnie. Co musiałoby się stać, żebyście przestali rosnąć? No myślę, że ja bym musiał się gdzieś zblokować. Dopóki ja się nie zblokuję, to pewnie będziemy sięgać, wiesz, po większe projekty, nie?
Czy to jest tak, że ty już się przyzwyczaiłeś do tego, że rośniesz mentalnie, że raczej nie widzisz, że powstaną jakieś blokady w przyszłości? Przyzwyczaiłeś się do tego? I to jest dla ciebie normalne, że się rozwijasz? Wiesz co, nie wiem, czy się przyzwyczaiłem. Nie wiem też, gdybym powiedział, że się przyzwyczaiłem, to by było trochę takie, wiesz, że jednocześnie się przyznaję, że się jakoś zajebiście szybko rozwijam i jestem nie wiadomo po prostu jaki rozwinięty. Nie? Wydaje mi się, że nadchodzi w życiu pewien taki moment, gdzie kurde już czujesz... Że zwalniasz. Właśnie wręcz przeciwnie, że myślisz sobie, kurde, przyszła kolejna ściana, ale przebiłem ich już 20. Okay. Przebiję i tą. Jaka by nie była. Bo ufam procesowi. Że musisz podjąć takie decyzje, że nawet by ci się nie śniło, że takie musisz podjąć. O? No to jakby mentalnie jestem gotowy na to, że takie sytuacje będą. Nie czuję się super rozwinięty. Jest mnóstwo osób, które mają 4 razy takie biznesy, 5 razy takie biznesy, 100 razy takie biznesy i nie chciałbym, wiesz, jakby przyznawać, że nasz już jest jakiś super duży. Myślę, że może być dużo większy. Ja bym bardzo chciał to zrobić, bo to jest po prostu mega, wiesz, mega przygoda sama w sobie, nie? I tyle. I też ja się cieszę z tego, że wiesz, że mogę robić jakieś rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłem wcześniej, na przykład, nie? To jest mega spoko i tyle. Chyba to jest odpowiedź na to pytanie. Nie jestem do tego przyzwyczajony, ale wydaje mi się, że jestem na to gotowy. No, więc mówiłeś, że się obawiałeś, a zobacz, ile godzin stuknęliśmy. Moim zdaniem masz mega dużo do powiedzenia w tym biznesie i w ogóle mega dzięki za taką otwartość. Pytanie, czego się najbardziej obawiałeś? Jakiegoś pytania? Czy czego się obawiałeś? Jaki to jest mentalny, nie wiem, przeskok zrobiłeś, czy... No wiesz, to jest taki bloker, myślę, jak rozmawialiśmy o ego, nie? Że nie wiem, czy pamiętasz, że jakby ono ma swoją skalę i po jednej stronie jest takiego, które ma, wiesz, wszędzie byłem, wszystko widziałem, a po drugiej stronie na tam poziomie minus jest po prostu taka szara myszka, nigdzie nie byłem, nic nie widziałem, nic nie jestem, nic nie mam do powiedzenia, no to jakby moje ego jest takie trochę, wiesz, w lewą stronę przesunięte, nie? W sensie, że ja się lepiej czuję, wiesz, w ciszy gdzieś tam pracując niż się tak uzewnętrzniając jak tutaj, więc to też ukłon w twoją stronę, że tak się to udało zrobić, bo masz mega fajnie to obcykane i naprawdę bardzo dobrze mi się tutaj rozmawia, w ogóle nie czuć tego, że wiesz, że to jest taka poważna produkcja. No, ale tak, obawiałem się tego po prostu, że to nie będzie miało wartości, nie? Dla nikogo, że to jest za mały biznes, za mało doświadczeń, żeby to było dla kogoś wartościowe, ale właśnie w kontekście dlatego, jak zapytałeś o te rady i ten poziom, nie? Że właśnie, że moje rady, jak ktoś słucha nas, kto ma, wiesz, 50 milionów przychodu, to prawdopodobnie nie wyciągnie nic, co operacyjnie mu pomoże, no nie? Tak. Ale pewnie słucha nas dużo osób, które są na początku drogi, albo mają, wiesz, 2 miliony przychodu, albo mają tyle, co my, ale mają jakieś podobne rozkminy, więc jeżeli to ma, wiesz, chociaż jednej osobie pomóc, to super, nie? Tym bardziej, że ja dużo dostałem, to też o tym gadaliśmy, nie? Dużo wsparcia i dużo pomocy dostałem od innych, więc uważam, że trzeba to zwracać po prostu. Czujesz taką misję, żeby oddać to, co dostałeś, tak? Nadarzyła się okazja i fajnie. Poza tym, tak jak mówię, no to jest dla mnie mega rozwojowe, naprawdę to jest taki, wiesz... Super. Michał, ja mam jeszcze na jakieś 2 godziny materiału, ale chciałem powoli przejść do takiego cyklu, który by to trochę zamykał i chciałem to zamknąć trochę klamrą. Takim pytaniem, czego dzisiaj się boisz, ale tak mega naprawdę, nie? No, że zdrowie mi klęknie, nie? To jest jedyna rzecz, jakiej się naprawdę boję, że mnie albo komuś bliskiemu, wiesz, coś ze zdrowiem pójdzie nie tak, bo to no, tego się boję. Spoko. Znaczy nie spoko, bo rzeczywiście to jest taki autentyczny... No wiesz co, mam parę takich sytuacji też gdzieś tam z otoczenia, z mojego miasta i tak dalej, gdzieś osób, które były znane nawet w ostatnim czasie. Taki młody chłopak gdzieś tam zmarł na nowotwór i wiesz, to są takie rzeczy, że nie poradzisz, nie? Na wszystko inne poradzisz,
A tutaj, no. Więc tego się boję. Okay, Zresztą sobie poradzę, myślę. W każdym odcinku staram się dać taką przestrzeń dla gościa, mimo tego, że pewnie trochę ci jej dałem, ale nie wiem, może coś ugraj dla siebie, coś sprzedaj, albo sprzedaj jakąś myśl, albo coś ugraj, no trochę osób będzie to oglądać, może jakiś biznes ubić, nie wiem. Masz... Czas antenowy. Tak. To nie, to ja odbiję to i jak mam chwilę dla siebie, to ja bym ciebie chciał zapytać. Dawaj. Jaka jest jedna rzecz, którą ty wyjąłeś albo wyjmujesz dla siebie z tej rozmowy? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania, jak zmieniło się jakby twoje życie, odkąd robisz ten projekt? Masz dostęp do mega fajnych gości. Przede mną to było mega dużo, mega ciekawych osób. Co ci to dało tak na twoim poziomie? Dobre pytanie. Go. Dobre pytanie. Dobra, pierwsza część. Co wyciągnąłem z tej naszej rozmowy? Przeważnie się siebie pytam właśnie po tych nagraniach, ale staram się to robić następnego dnia. Ty mnie teraz zmuszasz, żebym to zrobił teraz i zrobię to teraz. Tylko muszę zrobić pewną retrospekcję, co tak najmocniej u mnie zagrało. I to wiąże się też z tą drugą odpowiedzią chyba cały czas, bo ja tutaj staram się znaleźć jakieś frameworki, tak? Na to, jak żyć, a tak naprawdę jak robić biznes i kasę, bo od tego wychodziłem. Ale okazuje się, że po tym czasie najważniejsze to, co wyciągnąłem z tych wszystkich rozmów, to jest to, że kurczę, ci wszyscy idole, wielcy przedsiębiorcy, ludzie w wielu kontekstach lepsi ode mnie, to też są tylko ludzie, którzy mają swoje problemy, mają swoje strachy, bo to, co widzimy gdzieś na zewnątrz, no to jest pewien obraz tego, jakie te firmy są super, wspaniałe i tak dalej, to, co widzimy na LinkedInie. Szukam tej prawdziwości i to jest na tyle jakby zaburzony obraz tego, jak jest naprawdę, że nawet pisałem o tym ostatnio w newsletterze, który pierwszy wyszedł, że utkwiło mi w pamięci, jak jeden z gości, taka totalnie abstrakcyjna, głupia rzecz, jak jeden z gości umył sobie ręce i mówi, a nie, ja to wycieram ręce w spodnie, nie? Sobie myślę, ale jak to, nie? Wiesz, to są takie, nie wiem dlaczego to mi utkwiło w pamięci, ale wtedy sobie myślę, kurde, to jest przecież normalny człowiek. Dlaczego myślisz o tych ludziach, że są inni, że są w jakiś sposób, nie wiem, właśnie niedostępni? To, co ty też mówiłeś, nie? Że jest jakaś taka ściana, bariera. Nie, jej nie ma. Jej nie ma. Ona jest tu. Ona jest w naszej głowie. I to jest chyba właśnie ta rzecz, którą wyciągam i z dzisiejszej rozmowy, i ze wszystkich rozmów, które były do tej pory. Że te bariery sobie znikają. One są w nas. I uświadomienie sobie tego, wydaje mi się, że już daje gruby skok. Tak. Tylko ciężko jest je sobie uświadomić, bo ty jesteś jakby pod nimi i ich nie widzisz, nie? Dokładnie. Jak ktoś ci pokaże, to jest zajebiście łatwiej. No. To odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak, dziękuję. Zajebiście, że odwróciłeś to, a ja mam jeszcze jedno pytanie O Jezu. od jednego z naszych gości, które zadam tobie.
O, co pchnęło cię do rozpoczęcia biznesu? Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.